przepaliliśmy 680 000 złotych na eksperymenty z AI-em. Ja myślę, że te modele, które są teraz w odpowiednim układzie, są naprawdę dobre. Lepsze niż ludzie. Firmy z sektora tradycyjnego, jak dostaną roboty, to mogą być w pełni autonomiczne. Praca nie będzie miała wartości. Model uczy się popełniając błędy. Jak mam nauczyć jeździć samochód bez z***nia ludzi? Czym twoim zdaniem większość się myli, jeśli chodzi o AI? W tym odcinku wracamy do korzeni, bo twój i mój gość to ktoś, z kim nie wyczerpałem tematu za pierwszym razem i nie wierzę, że również teraz się to uda. A nawet jeśli, to za miesiąc znów się to wyzeruje, bo rozwija się z taką prędkością. Sporo się zmieniło od ostatniego nagrania. Mam wrażenie, że dorósł, ugruntował swoją pozycję, udowadniając poprawność swojego myślenia, nie tylko na zewnątrz, otoczeniu, ale i wewnątrz w sobie. Postaram się sprawdzić, czy tak jest właśnie i jeśli to, jak na niego to wpłynęło. Obalił setki hipotez, ziterował wiele biznesów, niektóre położył, niektóre rozkwitły bardziej niż planował. Jedno jest pewne. Albo wygrywa, albo się uczy, co sprawia, że jest nie do zatrzymania. Jak pewnie się domyślasz, to multiprzedsiębiorca, który dodatkowo ma w mojej opinii jedną z bardziej ekstremalnych wersji growth mindsetu, z jakimi się spotkałem. Myśli systemami, widząc powiązania, analogie, których większość z nas nie dostrzega. Między innymi to, jak je zobaczyć, ale tak naprawdę będę chciał z niego tym razem dla nas wyciągnąć. Przed tobą programista dla wielu i w wielu momentach przewodnik, właściciel wielu biznesów, między innymi usprawniacze firm, Localhost Akademii szkolącej programistów i Localhost Software House, świeżego Data Backbone oraz wielu innych w różnych stadiach rozwoju. Ostatnio również Head of AI Gym w projekcie Campus AI Poland. Jest to jeden z ostrzejszych myślicieli, jakich poznałem, odbierający świat przez frameworki, które są wielowymiarowe, świeże, ale dla mnie to przede wszystkim człowiek szukający scenariuszy, w których wygrywa każdy zawodnik na planszy. Prywatnie po prostu dobry kumpel. Oddaję ci twojego gościa, Przemek Jóźwiakowski. Cześć Szymon. Dzięki za super intro, jak zwykle. No ostatnio jak się widzieliśmy, no to setting był inny, wszystko było inne, a teraz już najlepszy podcast w Polsce. Trzeba trzymać poziom. Oby to się spełniło, tak jak mówisz. Obrazek jest ładny, przyznaję. Jeszcze do najlepszego nam dużo brakuje, ale tak, no rozwijamy się. No jak wszystko. MVP minęło, tak na dobrą sprawę. Był pewien test. Trochę rzeczy się potwierdziło, trochę rzeczy się nie potwierdziło, więc zmieniamy się. Wiesz, no ja słucham każdy odcinek, jakby super gości. Wiesz, to powinno się nazywać intymnie o strategach. Okej. Tak, właśnie rozmawialiśmy o tym wcześniej, to byłoby ciekawe. Nawet się zastanawiam, w ogóle myśląc o tym formacie, zastanawiam się często, co zrobić, żeby te rozmowy były jeszcze bardziej intymne, bo ja myślę, że to jest zajebista rzecz tych czasów, że mamy dostęp do czegoś takiego, że dwóch gości siada sobie, rozmawia na tematy, które no, te rozmowy zawsze były za zamkniętymi drzwiami. Tak. A dzisiaj one się otwierają i to jest niesamowite. No wiesz, w internecie coraz więcej widzimy autentyczności. Jakby tego typu miejsce u ciebie pozwala pokazać przedsiębiorcę tak naprawdę takim, jakim jest. Nie takim, jakim się kreuje w internecie, na social mediach, tylko po prostu zajrzeć pod spódnicę i zobaczyć, co tam naprawdę siedzi. A to jest bardzo cenne, no bo wiesz, jak wszyscy chodzisz na eventy przedsiębiorców, no to każdy ma fasadę, tak? Internet, każdy ma swój kanał, fasada, tak? A co tam się dzieje w środku, jak ten człowiek jest popękany na przykład, co najbardziej odcisnęło na nim piętno, tak? Albo co się dzieje, jak ktoś mu nadepnie na odcisk. Tak, to też jakby, gdzie to ego ma granice napięcia, albo jak się kreuje wokół siebie, a jak to wygląda w rzeczywistości, no to ja myślę, że to jest bardzo, bardzo istotna wiedza, którą, wiesz, dużo przedsiębiorców, którzy zaczynają, powinno mieć, że to nie jest tylko pieniądze, zarabiamy, super kasa, fajne projekty, tylko to jest dużo stresu, bardzo dużo różnych niepowodzeń, no i pokazanie kogoś,
tak jakby zrozumienie, właśnie słuchając swój podcast, zrozumienie, że ci ludzie też mają problemy, też mieli trudne chwile, no to jest bardzo cenne. Zajebiście, że to właśnie mówisz, bo mi się też tak wydaje. Ktoś, jeden ze słuchaczy, pozdrawiam serdecznie, powiedział takie zdanie, które mi zadudniło i rozmawiam o nim dosyć często, że przez to, że te rozmowy tutaj są takie długie, to nikt nie jest w stanie tak długo trzymać gardy. I po prostu ją w pewnym momencie zdejmie i rzeczywiście będzie prawdziwy. No tak, tutaj wiesz, chodzi o to, czy też warto trzymać tą gardę. W momencie, w którym każdemu kłamiesz, to musisz pamiętać to, a jak po prostu jesteś sobą, to niektórzy to zaakceptują, niektórzy nie. No, myślę, że jest coś takiego tutaj w tym formacie, że ludzie siadają na tym fotelu i trochę się zmieniają. Tak, po drodze. Tak, i trochę jest tak, że jak już usiądą, to jednak zrzucają tą maskę. Nie wiem dlaczego, czy może po prostu widzą, że poprzedni ludzie w ogóle się nie krępowali. Nie rozumiem. Ja myślę, że wiesz, tutaj nie ma takiej otwartości mówienia w Polsce. Wiesz, masz podcasty zagraniczne, które też mają długie formaty. Ja uwielbiam słuchać na przykład Diary of CEO czy Business Untitled, tak? Jakby tam ludzie po prostu na dzień dobry pokazują, ja po prostu jestem taki, ja nic nie ukrywam, tak? I to jest mega fajne, bo ci ludzie, wiesz, często przeszli przez naprawdę grube problemy, a jednocześnie, wiesz, nie muszą grać. Tak? U nas myślę, że jeszcze nie ma takiej kulturalnego zaakceptowania tego, że w ten sposób można. Takiej przezroczystości. No, to znaczy ja się nie zajmuję PR-em, więc nie wiem, ale większość kanałów na YouTubie to są takie fasady. Tak. Masz tu uśmiechnięta twarz, marynarka, my tutaj mówimy poważne rzeczy, bo przecież gadamy o pieniądzach. No. Tak. I ten temat pieniędzy, jak się zaczyna, to on zawsze jest, zawsze jakoś tak sztywno się robi, tak. Nie? Dlatego mi się najbardziej podobało, to chyba to mi trochę otworzyło oczy, jak zadałem pytanie Adrianowi, ile kasy ma na koncie, on po prostu to powiedział i normalnie o tym rozmawiał, co też otworzyło mi oczy, że można normalnie nawet w Polsce o tym gadać. Dobra, spróbujmy się trochę zsynchronizować. Co od naszego ostatniego spotkania zmieniło się w kwestii konfiguracji twoich biznesów? Wszystko się zmieniło. Jakby przez to, że ja patrzę na biznesy jako takie tymczasowe byty, to po prostu widzę, że niektóre modele były zbyt zależne, ale nie ode mnie. Tak? Niektóre miały ogromną trudność w pozyskaniu klientów i nie było warte to zachodu. Były biznesy, które, zresztą chyba każdy programista, który zderza się gdzieś z rynkiem, to ma taki szok kulturowy, że ci ludzie nie postrzegają technologii tak jak ja. No i ja na przykład przez ostatni 9 miesięcy, może trochę dłużej trwa ten projekt, usprawniacze firm, gdzie poszliśmy pomagać technologicznie firmom ze starego sektora, to po prostu, wiesz, wyobraź sobie baseball i każdy klient po prostu wali ci w łeb tym baseballem, bo po prostu jego układ kropek w głowie jest tak skrajnie różny od twojego, że tam nawet nie masz o co zahaczyć. Tak? Jakby wiesz, ludzie... mógłbyś jakiś przykład podać? Jasne, sytuacja jest taka, na przykład bardzo dużo founderów ze starego sektora widzi siebie jako founderów operacyjnych. Oni nie myślą na takiej zasadzie, że ja mógłbym wyjść z firmy. Ja zawsze muszę tam być. Wiesz, to jest na przykład coś, co ja nie rozumiem. Ja jestem architektem systemu, a system ma działać bez twórcy i próba na przykład przekazania tego, to większość mówi, w mojej firmie to się tak nie da, bo ty źle zbudowałeś firmę. Jakby jeśli zbudowałeś ją wokół siebie, to masz złotą klatkę, a nie firmę. Tak, firma dla mnie w moim koncepcie jest bytem sprzedawalnym. W momencie, gdy nie jest sprzedawalna, to nie jest firma, to jest jakby twoje super fajne miejsce pracy, które sobie stworzyłeś i wygenerowałeś na rynku, ale one są wiązane do ciebie. Tak? Ja na przykład ten błąd miałem w akademii. 4 lata poświęciłem, żeby wyjść z tego bytu. Teraz to on umiera tak naprawdę. Jakby era na szkolenia programistów, mimo że rynek pokazuje zupełnie inaczej, to ludzie nie chcą wchodzić do tej branży, bo się boją sztucznej inteligencji, widzą te wszystkie marketingowe ścieki na feedach, że zwalniamy ludzi i tak dalej. Tylko, że... A zwalniacie?
to z konieczności, tak? Raczej jestem za tym, żeby myśleć w kontekście rozszerzania ich możliwości. Czyli w momencie, gdy, nie wiem, marżowość to jest gęstość biznesu, tak, efektywność tego modelu, no to taka sztuczna inteligencja jest w stanie znacznie zwiększyć tą gęstość modelu. I wiesz, mamy mechanizmy, które piszą kod, mamy mechanizmy, które piszą raporty, mamy mechanizmy, które robią jakąś podstawową analizę, mamy mechanizmy, które rysują grafy. Tak, jakby celowo nie nazywam tego agentami czy sztuczną inteligencją, no bo jest często kilka sklejonych ze sobą rzeczy, żeby zrobić wartość jakąś dla klienta, ale no ta zmiana jest i to oczywiście był boom, tak, hype. Teraz jest takie ostudzenie, ale to nie zmienia faktu, że jest to bardzo potężna technologia i niektóre biznesy da się postawić tylko i wyłącznie w oparciu o agentów. Tak? Więc sama kwestia postrzegania modelu biznesowego w starym sektorze, tak? No bo od tego wyszło pytanie, jest zupełnie inna. Ci ludzie, to znaczy są przedsiębiorcy z ogromnym sukcesem często, z większymi firmami niż moja, ale oni trochę sobie robią krzywdę. Dobra, to jakiej wielkości firmy co, największa... mają ownerów, którzy działają jeszcze operacyjnie i nie widzą, żeby 50 baniek. Wow. 50, 80 to standard jest. Na zasadzie, bo founder się uwiązał w jakimś procesie i żyje w takiej halucynacji, że tylko on jest w stanie to dobrze zrobić. A mieliśmy sytuację, w której w firmie budowlanej founder miał swój cudowny Excel do wycen, tak, robił kosztorysy i nie potrafił tego komuś zdelegować, ale wystarczyło ten Excel wepchnąć do narzędzia no-code i okazało się, że się da. Wow, founder robił wyceny, tak? Okay. Tak, no jakby poświęcał tak naprawdę 16-18 godzin tygodniowo po to, żeby robić wyceny dla klientów. To jak to jest, że te firmy są, rosną, działają, jak ten founder wiem, dla mnie to jest po prostu fenomen, czasu wiesz, na budowę. Ja od kiedy zacząłem właśnie zadawać się z przedsiębiorcami starego sektora, jeździć na ich eventy, wyciąłem się zupełnie z tej branży technologicznej, to oni mają inny framework. Tak? Ich framework to jest po prostu my zasuwamy. Wymieniłbyś jakieś eventy właśnie z tego Wiesz co, na przykład bardzo lubię event Business Masters w Lublinie u Grześka Gruzy. Uważam, że on mi zrobił chyba największe takie pranie mózgu, dlatego że tam byli przedsiębiorcy z różnych sektorów i ja na przykład zrobiłem tam badanie, które pozwoliło mi ustabilizować kilka biznesów, zadając jedno pytanie. Ponad 50 przedsiębiorców przepytałem i co cię wkurwia w firmach technologicznych? I to wiesz, przesuwacie termin, mówicie do nas w niezrozumiałym języku, nie wiemy, co od nas chcecie, zadajecie trudne pytania. Jak kupuję coś, to chcę, żeby to było zrobione, nie chcę się w to angażować. Jakby wiesz, to jest perspektywa większej części rynku. Ile sektor technologiczny ma 10% PKB? Może mniej? To tamci są biznesem. My jesteśmy odszczepieńcami dla nich, tak? Rzeczywiście. Tak, jakby wiesz, dla nich sytuacja, w której ja mogę pobrać z Excela dane z jednego miejsca i wrzucić do drugiego, albo połączyć dwa oprogramowania razem, to jest magia. Bo oni wstawiają człowieka pomiędzy, który bierze Excela i przerzuca do innego oprogramowania. I to jest dla nich jakby, wiesz, high level. Tak? To właśnie dlatego Data Backbone powstał z tych potrzeb. Tak. Dobra, tak się domyślę. Okay. Tak, dobra. To jakby na przykład to, co my na przykład chcieliśmy zrobić w usprawniaczach firm, to jakby 2 kroki w tył zróbmy. Każda firma, która ma przynajmniej jedno oprogramowanie, jest firmą technologiczną. Nawet jak tego nie akceptuje, to jest. Bo okazuje się, że technologia staje się jego pracownikiem, tak, tej firmy. I w momencie, w którym nie traktujesz siebie jako firmy technologicznej i na przykład z sektora tradycyjnego, nie wiem, widzieliśmy firmę, też z sektora budowlanego, 11 lat byli na przestarzałym oprogramowaniu i zamiast odświeżać je co rok, czyli tak jakbyś doszkalał pracownika albo rekrutował nowego, tak? Albo trochę go zmieniał jego rolę, to oni po prostu zakopywali jedno oprogramowanie, przesiadali się do drugiego. Przy czym okazało się, że tak naprawdę wystarczyło dobrze skonfigurować niektóre oprogramowania. My widzimy, że na przykład jest sobie firma, 50 osób i mają 4 komunikatory różne.
Jakby o Okej. co chodzi? Mhm. No bo kiedyś tam mieliśmy potem jeden dział zaczął używać tego. Wiesz, dane to twoja ropa, a ty rozwalasz ją po prostu po wszystkich mediach, które możesz i dlaczego to robisz. Tak? Więc sama kwestia myślenia w kontekście czy to technologii, czy właśnie, że technologia jest twoim pracownikiem, to jest wymysł sektora IT. Tamten sektor zupełnie tak tego nie widzi. My dla nich, jako programiści, jesteśmy kosztem zbędnym. Oni sobie doskonale radzą bez nas. I mi na przykład bardzo dużo to dało, jak dowiedziałem się, że wiesz, można prowadzić firmę na papierkach, bez technologii, całkiem dużą i ona sobie dobrze radzi. Ona owszem, nie jest wydajna, tak? Mogłaby znacznie więcej zarabiać. Nie musi, tak? Jakby ci ludzie z tamtego sektora, oni mają trochę w dupie tą technologię. My jesteśmy, wiesz, jakimiś odstrzeleńcami. Często z piwnicy, z nami się nie da dogadać. I to było dla mnie bardzo otwierające, żeby zrozumieć, jak tamten sektor na to patrzy. I na przykład to, co zrozumiałem, to jakby sektor na przykład budowlany, no bo stamtąd mamy najwięcej klientów, on chce, żeby wykonawca brał ryzyko na siebie. I on nie zaakceptuje jakiejś metodologii w stylu agile, że będziemy się co tydzień tam ustalać. Nie, po prostu chcę od ciebie kupić cegłę, bo jestem nauczony kupować cegłę. Sprzedaj mi cegłę, to wtedy to kupię. Która firma IT w ten sposób robi? Już chyba żadna. Wiesz, to może być sytuacja, w która po prostu tego typu podejście będzie coraz bardziej popularne na rynku, z tego co widzę. Tak? Dlatego, że samo IT jako wytwarzanie softu, no IT to jest dziecko hossy. W momencie, gdy teraz nie mamy tej hossy, no to dziecko hossy siedzi schowane w piwnicy, tak? I zastanawia się, jak przeżyć. A w momencie, w którym mamy znaleźć taką realną wartość na rynku, taką dla rynku lokalnego na przykład, czy właśnie dla sektora przemysłowego, co ty? Nie ma wartości. Dla nich oni nigdy tego nie kupią. Po pierwsze, nie rozwiązujesz problemu end-to-end, tylko chcesz go wciągnąć w swoją grę. Tak? Jakby chodź, u nas są lepsze standardy. Nie są lepsze, tak? Jakby tamte sektory są tak długo w biznesie, że IT jest, wiesz, takim raczkującym dzieciaczkiem, który dopiero szuka sobie drogi, tak? W którym kierunku można iść. Myśląc jednocześnie, że jest dużo wyżej, bo to jest technologia i tak dalej, tak? To znaczy, wiesz, no, jeśli jesteś technokratą, tak, taki masz mindset, no to tak, będziesz wyżej, bo korzystasz z tej technologii, ale zobacz, ile pieniędzy zgenerowane bez tej technologii. Jakby to jest taki trochę, wiesz, napompowane ego właścicieli z sektora technologicznego. Okej. Dobra, to co się zamknęło? Co masz dzisiaj, jakbyś miał wymienić mniej więcej te działania, nad którymi dzisiaj się skupiasz, jeżeli chodzi o biznes? Jakby zamyka mi się akademia, jakby era programistów takich szkolonych, może nie mija, ale to jest ten temat mi się wypalił w środku. Już trochę nie chcę tego robić. Zastanawiam się nad zmianą konceptu, jeśli chodzi o kwestię tego szkolenia, ale jeszcze nie mam wyklarowanej wizji. Tak? Bardzo dużo ostatnio rozmawiam z rynkiem, dowiadując się, jakie są potrzeby i na razie nie chcę tego tykać. Jest to po prostu biznes na tyle mało marżowy i na tyle trudno skalowalny, że po prostu mam inne, które uważam, że mają znacznie większy potencjał. Tak? Tak? Jakby też jedna z większych firm, współpraca z klientem z Kalifornii, zapadła się. Pół bańki miesięcznie generowała, to teraz nie ma tego biznesu. 3 miesiące. Ale w sensie generowała dla siebie zysku? Czy? Ona generowała tego zysku całkiem dużo. Tak? No, tak 30-40%, więc to było bardzo akceptowalne już po wszystkich kosztach operacyjnych. Tak? Firma podobna do... Taki software house, można było powiedzieć, tylko zrobiony, że tak powiem, na życzenie klienta z Kalifornii. Tak, że on miał technologię, my musieliśmy naszych programistów dopasować do tej technologii, zrobić procesy, tam dowozić różne rzeczy dla klientów tego naszego partnera, ale okazało się potem, że ten biznes był bardzo niestabilny.
on po pierwsze zupełnie nie był zależny od nas. My nie potrafiliśmy sprzedać tego sami, ponieważ klientów tamten nasz partner pozyskiwał głównie z relacji. Tak? Głównie z takiego prospectingu, budowania długofalowych relacji, więc jakby w ten sposób działał, ale biznes zrobił tak. Ale co się stało? Wiesz Bo co, mamy VC. przykłady, mamy przykłady firm w Polsce, które działają na tym modelu, które są super stabilne i się dalej rozwijają. Chyba że nie. Wiesz co, kwestia była taka, że klienci, dla których, bo to byli klienci e-commerce'owi, dla których świadczyliśmy usługi, oni czyli wąska. byli bardzo zalani kapitałem z VC-ków. I jak skręcili im kurek, no to taki rekordzista, nie mówiąc już marki, ze 150 milionów rocznie obrotu na 15. To wiesz, ci ludzie mają inne problemy niż jakby wytwarzanie nowej technologii, tak? I tamten biznes uświadomił mi, że trzeba mieć biznes, który jest po pierwsze w 100% zależny od tego, w jaki sposób my decydujemy. No tam byliśmy nie odcięci od klienta, ale byliśmy odcięci od generowania leadów. Tak? I nawet jak my mieliśmy zasoby i moglibyśmy sprzedawać, no to nie było możliwości nawet wepchnąć tam kogokolwiek. Krótka wstawka. Pewnie o tym nie myślałeś, ale ten kanał oglądają osoby podobne do ciebie. Kilkukrotnie właściciele dużych firm i mniejszych biznesów mówili mi, że są to jedyne lub jedne z niewielu treści na polskim YouTube, które konsumują. To grupa, do której bardzo ciężko dotrzeć. Dlatego, jeśli masz dla nich wartościowy produkt, napisz do mnie maila. Sam wiesz, że warto rozmawiać. To może być jedyna okazja. A jeśli uważasz, że nasze odcinki wyróżniają się jakością i czujesz, tak jak ja, że inwestując w marketing wideo zwiększasz szansę na zdominowanie swojej niszy, odezwij się. Osobiście pokażę Ci statystyki 2 kanałów, które stworzyliśmy od zera. Jeśli masz już swój kanał, możemy pomóc Ci robić to lepiej. Jeśli dopiero o nim myślisz, szybkie warsztaty i pierwsze materiały według naszej metodyki powiedzą, czy ta forma sprawdzi się u Ciebie. Kontakt masz w opisie, wracam gadać. Czyli ten wasz, jak ja dobrze czytam między wierszami, popraw mnie jeśli się mylę, ten wasz partner po prostu w czasach dobrego prosperity dobrze sobie radził, ale jak zaczęło być ciężej, to już nie potrafił tak dobrze sprzedawać? Tak. To znaczy, jego usługa w czasach prosperity miała wartość. W czasach, gdy nie było kasy na przepalanie, to już nie. Wiesz, to jakby jest trochę inny mindset tamtejszych biznesów, bo w momencie, gdy idziesz do VC-ka i robisz rundę za rundą, to ty grasz o rynek, a nie o efektywność zarabiania. Tak? Po prostu tak. Tam te fundusze tak działają chyba. Tak. Nie? I teraz ja na końcu tamtego roku i na początku tego rozmawiałem z kilkunastoma VC-kami w UK. Tak? No to dopiero mi pozwoliło zrozumieć, jak te VC-ki myślą. W zasadzie jeden gość, który akurat był chyba z Ukraińcem, z którym gadałem, mieszkającym już w Londynie, powiedział, że wy Polacy to macie takie małe pomysły. Świetnie, no jakby co dokładnie oznacza ten big idea, tak? Albo... To samo mi Aga Maciejewska mówiła jak się nazywa jej firma? Plan Be Eco. Tak. Bo ja cały czas w głowie mam Don't Be Eco, ale przecież to się nie składa. Bo kiedyś robiliśmy po prostu taką akcję Don't Be Plastic. Nieważne. Dlatego mi się tak kojarzy. Inna taka złota myśl, którą dowiedziałem się od VC-ków, która pozwoliła mi zrozumieć tamten biznes trochę lepiej. Jeśli wiesz, jak osiągnąć BEP, to nie wiesz, jak rosnąć. I teraz BEP to jest ten break-even point, kiedy biznes zaczyna ci się zwracać. I teraz istotne jest to, że tamte biznesy są ciągle budowane na długu. One zjadają rynek, bo one grają pod, market shift, a nie pod bycie dobrą firmą. Okej, to mi przypomina strategię właśnie tego funduszu sławnego zresztą Rocket Internet, który jakby za wszelką cenę próbuje zrobić praktycznie monopol na swoją usługę, wchodząc na dany rynek, zalewając go budżetem marketingowym, żeby go tylko przejąć i później jak już zdobędziemy skalę na całej Europie, to będziemy myśleć, tak? Jak zobacz, Uber w ten sposób świetnie sobie działał. Ile on? 13 lat był pod kreską?
czy coś takiego. Nie wiem, nie pamiętam wykresu Myślę, dokładnie, ale myślę, że spokojnie to jest 13 lat. jakby taki idealny projekt pod tamtejszy mindset VC-ków. Czyli my po prostu wycinamy konkurencję, robimy dumping rynku w dół. Jak już mamy większość rynku, dopiero wtedy zaczynamy zarabiać. W Polsce tak nie myślimy. Nie, bo ale polskie fundusze też chyba tak nie myślą. Nie. Jakby to jest różnica. Ja kiedyś to też analizowałem odnośnie historii, kiedy nasz mindset się rozjechał. I on się rozjechał wtedy, kiedy Brytyjczycy zaczęli być imperium globalnym i kapitalizm ich jest rozumiany zupełnie inaczej niż nasz kapitalizm. Bo ich, załóżmy, kampania wschodnioindyjska, czyli jedna z większych firm ever w ogóle, z której są fortuny Brytyjczyków do tej pory jeszcze z tamtych czasów. Tak, one przeżyły 400 lat po prostu mnożąc ten kapitał. To wiesz, my tutaj w 1600 roku czy w 1650 zastanawialiśmy się nad tym, jak mamy przetrwać kolejną zimę. Więc nasza perspektywa myślenia jest sezonowa. I to bardzo nas ugruntowało, tak, że ja muszę obrobić rolę, muszę sobie zachować żarcie, muszę tam zaplanować kolejny rok, ale nie myślę w perspektywie 10 lat. A na przykład jak była taka kampania wschodnioindyjska, no to oni musieli dobrać odpowiednią załogę, znaleźć finansowanie, skompletować żarcie, wybrać odpowiedni statek i oni płynęli na kilka lat. To były czasem wycieczki po 10 lat, tak? I dlatego oni mają inną perspektywę. I oni myślą, wiesz, jak rozmawiałem z VC-kiem, taki też mi zapadło w pamięć, z VC-kiem z Londynu, to on mówi, że no my ci damy kapitał 200 000 funtów na 7% rocznie i nie chcemy udziałów. Tak, jakby o co chodzi? Gdzie popełniliśmy błąd? No bo oni po prostu mają kapitał. W sumie mają przynosisz tyle tego im kapitału. zwrot, to ich nie obchodzi, czy oni zainwestują w ten, czy w inny startup. No dobra, ale jak startup wtedy pada, to... No to pada. No. To pada. Tak, no jakby wiesz, no Czyli to oni jest zdają sobie sprawę... kwestia big numbers, tak? Że w momencie, w którym zainwestuję w 20 startupów, to być może 2 przeżyją, tak? Zresztą teraz zobacz, co się dzieje. No tak, ale już w którejś tam rundzie muszą brać te udziały, nie? Tak. No bo wiesz, opłacało, a w Polsce za 200 000 jaką ofertę byś dostał? No pewnie oddawaj pół firmy. Tak. Może nie, jakby znam... Kiedyś tak było. Tak. Teraz 10 lat temu tak było dosłownie. Że ja teraz nie patrzę na te VC-ki tutaj w Polsce, dopiero będę z nimi rozmawiał i zobaczyć po prostu, jak to się zmieniło, ale ja chciałem po prostu zobaczyć, jak myślą VC-ki w Londynie, tak? W jaki sposób oni na to patrzą. No i to postrzeganie jest skrajnie różne względem tego, co my mamy, bo ich perspektywa zwrotu jest dłuższa. Oni nie potrzebują, wiesz, wycisnąć jak najwięcej z tego startupu. Ale to, co też zauważyłem, no to te VC-ki seedowe to jest taka trochę gra w gorącego ziemniaka. Czyli na zasadzie ja dam ci kapitał, wezmę twoje udziały, ale ty masz mi pomóc się sprzedać wyżej ciebie, żebym ja mógł od razu sobie zrobić zwrot. Więc to jest takie, kto weźmie i kto będzie ostatni, kiedy ten startup się rozleci. Tak, to jest taka bardziej PR-owa chyba gra niż technologiczno-rynkowa. No, wartość na rynku da się kreować ze wszystkiego i większość tych startupów zupełnie nie ma sensu. Nie ma sensu, bo one są innowacyjne po części. Czasem founder miał jakiś super pomysł, ale on jest bardzo rozbity z rynkiem i na przykład ten pomysł będzie miał rację bytu za x lat, może. Tak, więc jeśli stać cię na dolewanie do tej firmy i szukanie sobie tego market fitu, to jesteś w stanie to ugrać, tak? Ale wiesz... Ale dlatego potrzebna jest ta big idea, nie? Tak. Żeby to się później zwróciło po tych 10 latach. Wiesz, no to w momencie, gdy nie masz rynku, który rozumie big idea, a my tutaj nie mamy, my jesteśmy, wiesz, doerami, jakby róbmy rzeczy i później będziemy myśleć, tak? Ostatnio w przypadku analizy rynku pod data backbone rozmawiałem z CFO różnymi, tam chyba 25 już przegadałem rozmów i chcę przegadać 40. Polacy nie potrafią liczyć pieniędzy.
To jest tak, że CFO zatrudniasz nie po to, żeby on ci pomagał rozwijać firmę, tylko żeby ogarnął ten syf, który zrobiłeś przez te kilka lat i pomógł ci policzyć, czy ta firma w ogóle zarabia, czy nie. Czyli żeby był księgową, Tak, a nie CFO. tak. Okej. Grube to jest, co Tak, mówisz? ale ja powiem tak, ja mhm. myślałem, zaczynając ten projekt w ogóle, że rynek jest gdzie indziej. A ja wiesz, z każdą kolejną rozmową jestem przyciskany głową do ziemi mówię, i rynek mi mówi, słuchaj, przeliczyłeś się grubo. Tak? To, co ty chcesz zrobić jest cudowne, jest big idea, fajne, ale rzeczywistość jest zupełnie gdzie indziej. A ostatnio gadałem z doktorem, który wykłada księgowość zarządczą w UK. On mówi, że u nich to zupełnie inaczej wygląda. Tam księgowa z automatu jest takim rodzajem CFO. Tak? Tam CFO zatrudniasz do firm, ale jego specyfika jest zupełnie inna. I on jest prawdziwym tak, CFO. I jest prawdziwym tak CFO. Jak ci się wydawało, że tutaj są. Tak. To znaczy, wiesz, no, ja szanuję tych ludzi, bo oni ogarniają syf, którzy founderzy robią przez kilka lat, więc trzeba zrozumieć głowę foundera, dlaczego on tak zrobi. Wiesz, każda firma jest rakiem. Tak? Gdzieś to ego foundera, te jego charakterystyki są w tej firmie. No i taki CFO musi dekodować to. Dobra, wrócimy do tego, bo to jest mega zajebisty wątek. Która spółka poradziła sobie najgorzej? Mówiłeś o tej spółce, która przynosiła grubą kasę, później się zamknęła to znaczy zamknęła się? Czy... Zamknęła się. Dobra. W momencie, w którym ona radziła sobie dobrze, jaka to była kasa? Czy... Wiesz co, no mogę ci powiedzieć, że my ze wspólnikiem przepaliliśmy 680 000 złotych na eksperymenty z AI-em. I to była duża część naszej marży wtedy. Okej, czyli mogliście pozwolić sobie na to, żeby eksperymentować. Do AI też przejdziemy, tylko chciałem najpierw ustabilizować tą No inne firmy opowieść. to leżą, to znaczy ja porzuciłem na przykład, miałeś Alka z AFB, tak? No. To jest bo projekt... ty z nimi zakładałeś tą firmę jako Ja zacząłem jeden z ten projekt founderów. jako Automation Buddies. Zresztą tutaj na podcaście... Był błąd chyba zrobiłeś z nazwą. Tak, ale nie, jak my nagrywaliśmy, ja z tobą, to ty wtedy powiedziałeś na samym końcu, że eksperymentujemy z takim projektem, on się zaczyna i wtedy właśnie mówiłeś o tym projekcie, co zatacza w ogóle zajebiste historię koło. I co wiesz, to ten projekt zaczął się w ogóle od konceptu, że można wejść do firmy z zestawem skilli technologicznych, wziąć od niej udziały i pracować z tą firmą long-termowo. W Polsce nie da się tego zrobić, jakby nikt nie oddaje tych udziałów, nie chcą ci ufać, są ogromne problemy. Później była Ale założenie kwestia... było niezłe, bo są takie firmy w Stanach, nie? Są. Może ten pomysł będzie miał kiedyś rację bytu gdzieś indziej, tak? Potem było już kwestia takich usług stricte technologicznych, że po prostu robimy automatyzację, ale ten koncept, on też nie ma racji bytu, dlatego że żeby robić automatyzację, trzeba mieć poukładane procesy, a żeby mieć poukładane procesy, trzeba mieć przestrzeń na układanie tych procesów i konsultanta, który to potrafi zrobić. I o ile programiści są bardzo dobrzy w te klocki, żeby poukładać niektóre rzeczy, o tyle przez brak skilli miękkich nie przepchną tego. Tak? Nie przepchnął tego po prostu w ekipach, w tych firmach, które tam robią i ta usługa nie jest dobrze widziana. Tak? Samo układanie to founderzy bardzo szybko tych firm, z którymi ja teraz współpracuję, czy wtedy współpracowałem, oni budują sobie jakiś wyimaginowany obraz zajebistej firmy. Jeden w ogóle z klientów mi powiedział, że Przemek, jak zrobiłeś mi warsztaty, to ja już siedziałem w Ferrari. A teraz się okazuje, po kilku miesiącach pracy, że ja mam multiple i ja jeszcze muszę złożyć w garażu. I teraz, gdyby founderowi ktoś to powiedział na początek, to nikt nie kupi takiej usługi. Nie ma opcji. Tak? Kumam. Więc tutaj wiesz, sama kwestia... I wy się rozeszliście właśnie dlatego, że mieliście to znaczy inne spojrzenie na to? Ja nie... To znaczy tak, z mojego punktu widzenia
tam każdy ma swój, bo to jest perspektywa, tak? Nie było miejsca dla mnie w tym koncepcie, bo ja nie chciałem go robić w takiej formie, w jakiej był robiony wtedy, tak? Więc ja po prostu odszedłem z tego projektu bez żadnych tam niesnasek, tak? I widzę, że ten projekt dobrze się rozwija, bo tam Alek chyba ma podcast nawet. Tak. Więc wiesz, więc jakby życzę im super, bo na pewno wiesz, na pewno gdzieś tam znaleźli swoją niszę i rozwijają ten projekt, ale problem automatyzacji, który ja chciałem rozwiązać z Automation Buddies na samym początku, dalej jest nierozwiązany. Bo to, że ja jako programista, czy nawet moi ludzie dadzą ci automatyzację, to ty nie traktujesz tego jak pracownika, nie potrafisz tego utrzymać. Jak zmieni się proces, to musisz wołać znowu tego programistę, tak? A odwołując się do tego, co powiedziałem wcześniej, jeśli masz przynajmniej jedno oprogramowanie w firmie, jesteś firmą technologiczną. A to znaczy, że musisz mieć skillset w środku firmy. I teraz ten problem da się rozwiązać w taki sposób, bo mamy klientów, dla których budujemy stałe ekipy technologiczne, które po prostu utrzymują te rzeczy, ale nie wszyscy są na tyle otwarci, żeby w ten sposób działać. Wiesz, ludzie nie rozumieją pojęcia automatyzacja. Czyli jak ja dobrze rozumiem, to ten biznes, który ty założyłeś... Biznes to dużo powiedziane, znaczy, projekt, tak? Tak, Hipoteza. projekt, no, dokładnie. Fajnie, że to tak nazywasz, bo chodzi mi o właśnie tych... usprawniacze firm, tak? Nie mogę zapamiętać tej nazwy. W ogóle ta nazwa jest też celowo Tak, ona taka, była celowo wybrana po to, żeby trafiała w sektor tradycyjny. Pamiętaj, wiesz, tam gadaliśmy z firmami, które, nie wiem, Złomex na przykład, tak? Albo jakieś inne, więc jakby trzeba było wpasować to i sam koncept usprawniaczy firm bardzo dobrze obrazował to. Okay. Tylko proces, który został jakby sami usprawniacze firm to jest ekosystem, dlatego że problemu automatyzacji nie da się rozwiązać jedną firmą. Dlaczego? Dlatego, że potrzebny jest ci komponent technologiczny. Potrzebny jest... Coś się dzieje? Nie. Okay. Mój mózg przetwarza. Myślałem, że coś Tyle się dzieje. Okay. Bo w sensie to zdanie mi tak zadudniło, że muszę je przetworzyć. Musisz to wytłumaczyć. Bo jasne, no to wiesz, no masz ekipy, które robią automatyzację, tak? I one się specjalizują po prostu paczka, masz, nie wiem, automatyzację w Make'u i tyle, albo masz apkę Babla, albo coś innego. I jakby to jest okej. Niektórzy klienci są, ale to nie rozwiązuje problemu automatyzacji. Dlatego, że problem automatyzacji jest na tyle złożony, że my mieliśmy 4 fazy usprawniaczy firm i pierwsza faza to była, zaczynamy od sektora tylko i wyłącznie współpraca z firmami technologicznymi, tak? I mamy partnerów technologicznych, którzy uzupełniają nas kompetencyjnie w różnych technologiach. Potem okazało się, że to jest za mało. Trzeba mieć konsultantów procesowych, dlatego że technologia jest na samym szczycie tego. Jak nie ma procesów, to nie wdrożysz technologii. Później po rozmowach z klientami okazało się, że są ogromne po prostu jazdy, polityka wewnątrz firmy, jakieś, wiesz, niewłaściwe osoby na niewłaściwych miejscach, więc dołożyliśmy do układanki konsultantów miękkich, od leadershipu, od rozumienia, od psychometrii. Czyli mieliśmy klocek technologiczny, procesowy, miękki. I jak to wszystko w miarę działało i udało nam się, to i tak jeden z właścicieli powiedział, no super, współpracujemy pół roku, ale ja nie widzę pieniędzy. O co chodzi? Tak, jakby dlaczego? No i okazało się, że w jego głowie pieniądze oznaczało to, że on chciał po naszej usłudze widzieć więcej pieniędzy na koncie. Nie liczył tych pieniędzy, ale chciał widzieć, więc to było jego oczekiwanie co do naszej usługi. Tak sobie zbudował wyobrażenie w głowie. Więc ja przed wakacjami nawiązałem współpracę z kilkoma agencjami marketingowymi, które się zajmują growth. I okazuje się, że problem automatyzacji w starym sektorze, w tych sektorach tradycyjnych, to jest kwestia najpierw mi poukładaj zespół, potem procesy, potem zamroź to wszystko w technologii. Zamroź, wiesz, usztywnij to w technologii, a potem jeszcze daj mi kogoś, kto mi poprawi sprzedaż. I teraz tego problemu nie da się rozwiązać jedną firmą. Przynajmniej z tego, co ja widzę, tak? Więc po prostu myślenie w kontekście całego ekosystemu, zgranie tego, to jest bardzo trudny koncept.
Okej, czyli wy jesteście takim kręgosłupem, który sobie doczepia klocki, które po prostu Tak, tam to co działają jest i usprawniają potrzebne, te no wiesz, rzeczy. no to Mhm. co na przykład ciekawa rzecz, tak? My dawaliśmy konsultantowi od psychologii wideo z naszymi klientami. Wiesz po co? Mhm. Żeby oznaczył red flagi, Mhm. bo nie chcemy współpracować z ludźmi, którzy po prostu są toksyczni. I on oznaczył w 80% naszych klientów red flagi. I ja wtedy zrozumiałem, że kurde, to jest trudny biznes. Tak, jakby koncept jest bardzo spoko, bo już rozumiem, jak rozwiązać ten problem, ale wiesz, to wymagałoby pokory od foundera, tak? Zrozumienie, jak działa technologia, zrozumienia, że musi mieć pierwsze procesy, że na przykład pozatrudniał ludzi, którzy są toksyczni w środku. Tak, no mieliśmy sytuację, w której decyzja, która była podjęta na spotkaniu, potem była przez menadżera z tyłu do prezesa torpedowana. A menadżer był na spotkaniu i powiedział, że no, pomysł jest okej, że wdrażajmy to. A jednak z tyłu torpedował. Więc wiesz, to jest Znowu politykę. Tak, Dobra. chodzi o to, że to jest bardzo dużo płaszczyzn do rozwiązania, tylko po to, żeby zautomatyzować firmę. Spoko. Powiedziałeś, to chciałem też zamknąć pewne rzeczy, bo otworzyliśmy dużo pętli, sobie notuję. Dlaczego powiedziałeś o tym, że ty patrzysz na biznes i powiedziałeś to tak normalnie, tak jakby to było normalne, tak jakby to był projekt tymczasowy. Dlaczego tak patrzysz na to i czy to jest tak, że iterujesz po to, żeby w przyszłości myślisz, żeby znaleźć w końcu coś, co zeskalujesz, nie wiem, do miliarda przychodu i tak dalej, czy po prostu tak patrzysz i to wszystko płynie? To znaczy jakby ja nie myślę w kontekście budowy dużej firmy. Nie chce mi się tego robić po stresie, który wywołało zamykanie firmy, która tak naprawdę nie była dużo, bo miała 6 czy 7 baniek obrotu rocznego. Stres cały związany z tym, jak po prostu trzeba było podziękować ludziom za super współpracę, tłumaczyć im to, zabezpieczać, wyczyścić się ze wszystkich oszczędności, żeby po prostu dać im jakiś bufor, tak? To ja trochę tego nie chcę już. Tak? Uważam, że sama zabawa w zarabianie pieniędzy jest do ugrania w inny sposób. Dlatego poszedłem nie w kierunku budowania nie wiadomo jakiej organizacji, bo mi to zupełnie jest potrzebne, ale właśnie szukam tej gęstości. I na przykład mam jeden projekt, który się nazywa Fix My Broken English i on zaczynał żyć jako platforma, a teraz jest tylko i wyłącznie mailem. Jakby wystawiamy ci Szymon@Fix My Broken English, tam normalnie wysyłasz maila po angielsku albo po polsku, ale nad mailem w nawiasie mówisz, do kogo piszesz, jaki ma kontekst kulturowy, w jaki sposób jest twoja relacja z nim ułożona, czy jest nad tobą, na równi, pod tobą, macie relacje przyjacielskie, wszystkie te dodatkowe informacje sobie wrzucasz. No i samo postawienie tego rozwiązania, to jestem w stanie onboardować 6-8 klientów dziennie, na marżowości 97%. I teraz po co ja mam robić usługi i użerać się, tak? No jakby to tak wygląda przedsiębiorczość w Polsce, tak? Użerać się z ludźmi, którzy nie chcą tak naprawdę zmienić swojej firmy, jak mogę postawić coś takiego i sprzedawać. Jakby to jest taki, trade-off, tak? Wolę mieć małą firmę, która ma ogromną marżowość, niż dużą firmę, która ma małą. Ja ani nie chcę wyjść żadną firmą na giełdę, nie chcę robić jakichś super fajnych rzeczy. Gówno mi obchodzą diamenty Forbesa, czy jakieś inne nagrody, które się kupuje. To nie wchodźmy w ten temat nawet. Kolejny sponsor. Wyciąłeś mi kolejnego sponsora. Ale luz. Więc to po prostu to nie jest moja droga. Tak? Ja przez te ostatnie stresy związane z zamknięciem firmy, która w moich oczach była dużą firmą, tam pracowało w szczytowym momencie 40 programistów i nie chcę tego z powrotem. Okej, mówisz, że to jest związane z dużym stresem. Trochę się znamy i ja widząc to, jak ty mówisz o biznesie, jak ty mówisz o kasie, jak ty mówisz o swoim, nie wiem, zabezpieczeniu finansowym i tak dalej, to ja mam wrażenie, że ty właśnie nigdy się nie stresujesz, ale widzę, że to siadło ci trochę na głowie. O ile ja jestem sam zabezpieczony, tak, i ja mam swoje oszczędności, jakieś inwestycje i tak dalej, prywatnie,
Czyli ja mogę sobie żyć rok, może więcej, nie pracując na tym poziomie, na którym jestem, tak? I okej. Ale wiesz, ci ludzie, z którymi pracowaliśmy, to ta odpowiedzialność za nich jest stresująca. To jest. Bo wiesz, gdybym był jakimś korposzczurem, to po prostu out. Żadnych tych, ale to byli moi, wiesz, wychowankowie z akademii. To była emocjonalna relacja i po prostu było strasznie szkoda, że trzeba było, wiesz, temu znaleźć gdzieś indziej pracę, temu powiedzieć, że no nie ma opcji, tak? Jakby to było najgorsze. To nie chodzi o kwestię ludzie, porażki, którzy praktycznie od zera budowaliście. Tak. To byli ludzie, którzy wtedy, jak zaczynaliśmy ten biznes, oni byli juniorami. Tak? Oni wyszli z akademii i po prostu robili dobrą robotę. Okej. Dobra, mówiłeś, że ciężko się współpracuje właśnie z ownerami biznesów, że nawet psycholog ci oznaczał red flagi, to jak ty im to tłumaczysz, że może coś z ich podejściem jest nie tak? No bo zakładam, że jeżeli to było 80%, no to i tak musiałeś współpracować z tymi ludźmi, no bo po prostu praktycznie wszyscy mają tam różne red flagi i jakieś toksyczne swoje, czy zachowania, czy jakieś zaszłości, czy jakieś podejścia, czy ego, tak? To tak. To jak ty z nimi rozmawiasz o tym w ogóle? Ja z nimi rozmawiałem i też programiści rozmawiali, to znaczy wiesz... Programiści rozmawiali z ownerem o ego, to brzmi to znaczy hardkorowo. Nie konkretnie o ego, ale o konkretnych realizacjach. I ja na przykład miałem okazję oglądać wideo z tych rozmów. Masakra. To jest tak, że ludzie nie rozumieją, że istnieje inna rzeczywistość niż ich. I czasem nie przebijesz tego betonu. Ale staracie się to pokazać w taki my super wtedy miękki mówimy sposób, klientowi, czy... słuchaj, nie pomożemy ci. My klienci, którzy zaczynali z nami ten projekt, już większość z nich z nami nie ma. Dlatego, że tej firmy, to nie jest tak, że tej firmie nie dało się pomóc. Tylko, że jak ja mam powiedzieć founderowi, słuchaj, wypadł na 2 lata psychoterapii, żebyś ty swoje małe kompleksy po prostu, wiesz, stłamsił i pozwolił moim ludziom pracować, to żaden komunikat marketingowy, tak? Nie kupić nikt ci czegoś takiego. Więc wiesz, tu jest sytuacja, w której niektórym, to nie jest tak, że niektórym nie da się pomóc, bo pewnie wszystkim da się. Po prostu ja nie mam odpowiedniego frameworku, żeby to zrobić, albo odpowiednich zasobów. Być może, wiesz, jakbym miał zasoby korporacyjne, to może bym się starał rozwiązać ten problem. Ale zostawmy problemy korporacyjne ludziom z korporacji. Tak? W momencie, w którym jest sobie founder, któremu po prostu nie uda się powiedzieć, że jest z tym problem, to on nie zrozumie, sam do tego nie dojdzie. Będzie po prostu zderzał się ze ścianą za każdym razem, jak będzie jakaś decyzja do podjęcia. To mi się przypominają 2 rzeczy, które mówił Szymon Negacz. Po pierwsze, że oni właśnie czasem wysyłają founderów na terapię, a po drugie, że starają się każdy komunikat do klienta ułożyć w procesie w taki sposób, żeby klient nie czuł się idiotą albo nie czuł się w jakiś sposób, wiesz, gorszy i tak dalej. Akurat w tym przypadku to może być tak trudne, wiesz, to jest kwestia taka, nie? że klient oczekuje, jakby to, co my sprzedawaliśmy klientom, to, że mamy proces, w jaki sposób oglądać twoje procesy, wskazywać miejsca, w których ten proces się wykrzacza i potem chcemy zaproponować rozwiązanie. Tak? To większość klientów myślało w kontekście, że oni już kupują gotowe rozwiązanie. Bardzo dużo byliśmy, przez nazwę usprawniacza firm, mieliśmy bardzo dużo takich rozmów na zasadzie, przecież jesteście usprawniaczami firm, powinniście usprawnić moją firmę, ale ja nie jestem usprawniaczem twojej firmy. Tak? Ja ci daję zasoby, kompetencje, które pomogą iść obok twojej firmy, żeby ją rozwijać. Ale w momencie, gdy ty oczekujesz jakiegoś gotowego rozwiązania, to wiesz, do niektórych sektorów nie ma konsultantów, którzy mają gotowe rozwiązania. Tak? Jest bardzo dużo miejsc, w których founder nawet nie wie, co się dzieje. Ja miałem taką sytuację. Founder sprzedał nam swoją firmę jako zajebiście poukładaną. Domyślasz się, co było potem. I teraz on oczekiwał, że my mu to poukładamy w 2 miesiące. Nie powiedział nam tego. Po 2 miesiącach powiedział, że
nie daliście rady. To jest zajebiście, no. 10 lat psujesz tą firmę, a ja mam w 2 miesiące ją poukładać. I to są oczekiwania tego starego sektora. I ja nie chcę walczyć z tym. To jest tak, że ja nie mam potrzeby bycia jakimś, wiesz, piewcą dobrej nowiny w tych firmach, bo no nie, jak dobrze im jest, tak? Niech sobie robią to, co robią. Nie potrzebują technologii, nie potrzebują nas. Okej, to w takim razie jak kwalifikujecie do tej firmy klientów, którzy się nadają do współpracy? To jest kwestia taka, że raz na jakiś czas trafia nam się founder, który w swojej głowie poukładał firmę tak, jak mógł, ale brakuje mu komponentu technologicznego. Ostatnio mam właśnie 3 takich klientów i te firmy po analizie nie są poukładane. One nie są nawet przygotowane do technologizacji. Na przykład jedna ze współprac zamiast skończyć się jakby jakimiś realizacjami, skończyła się tak naprawdę dalszą rozmową. Bo okazało się, że wiesz, tak dużo po drodze było popełnianych błędów albo działania ad hoc, że trzeba było zrozumieć, dlaczego ta firma jest w takim kształcie. Tak? I ja trochę nie mam na to czasu, żeby się zastanawiać, przy każdym kliencie siedzieć, tłumaczyć mu, jakby to trochę nie jest mój cel. To co jest twoim celem? Wiesz co, no teraz mam 3 projekty, już oparte o sztuczną inteligencję, no i kampus, w których odnajduję bardziej siebie. Tak? Bo w momencie, w którym muszę być jakimś najemnikiem kogoś i ktoś mi płaci po to, żebym ja robił dobrą robotę, i on na przykład nie uznaje mojej roboty za dobrą, bo jego rzeczywistość wygląda inaczej, on inaczej sobie to wyobrażał i nie dało się tego przekonać, to wolę się skupić na tych rzeczach, które przynoszą mi realnie jakby radość, nie stres. Okej, dobra. AI widzę, że to jest Tak. taki... To znaczy taka gałąź. AI to jedno, na przykład Data Backbone, który teraz jest, to jest kwestia, tam AI to jest najmniejszy problem. Jak ja wiesz, najpierw myślałem, że dobra, to my tutaj będziemy pracować dla CFO, tak, i będziemy im robić analizy danych. Żeby analizować dane, trzeba mieć dane, a tego nie ma większość firm. Wiesz, to są dane rozwalone po różnych systemach. Pierwsze trzeba je znaleźć. Dużo danych jest niecyfryzowanych. Jakby wiesz, to są problemy, tak? I kwestia tego, że ja sobie, wiesz, wizyjnie wyjdę z jakimś oprogramowaniem, to rozwiązuje, wiesz, no people problem. Tak? Czyli oni nawet nie są na takim poziomie, że mają te wszystkie dane skompletowane, dlatego jak zgaduję, popraw mnie jeśli się mylę, CFO w Polsce robią robotę po prostu konsolidacji tych danych i tu się kończy ich praktycznie kompetencja, bo już nie ma tam miejsca na nic innego, bo to tyle zajmuje czasu, tak? Samo policzenie rentowności organizacji, czy konkretnych projektów, żeby zobaczyć, gdzie są wydawane pieniądze, to jest w cholerę ogromna wartość. Tak? Ogromna wartość dla tych founderów, bo oni dostają insight w swoją firmę w formie Excela. I w momencie, w którym to jest good enough, a ja chcę iść z usługą, która jest 2 poziomy dalej, to moja usługa nie ma sensu. I nie ma sensu, bo jakby Czyli chcesz mi powiedzieć, że większość firm nie ma takiego PNL-a? To znaczy z tego, co rozmawiam z CFO, no bo ja nie gadałem z ich firmami, tak, ale oni PNL... Nie, to jest kwestia policzenia rentowności działu operacyjnego. To jest high level już. Wiesz, w sektorze IT masz logowane godzinki, wszystko spisane gdzieś indziej. A czasem to są firmy latające na naprawdę małych marżach. Właśnie, nie? Jak to działa? Oni to robią, tak, jakby wiesz, to działa, nie? Tak, founderze, powiedz jak to robisz. Wiesz, dużo z tych founderów, których poznałem, to oni mieli szczęście trafić kiedyś na kogoś, kto, wiesz, wystrzelił im biznes do góry. Jakiś kontakt, jakąś relację, kogoś z networku, jakieś targi. I to się mieli to się czas. po prostu zazębiło i sobie dalej rosną.
Niesamowite to jest. I jeżeli to tak wygląda, To znaczy, no to jest niesamowite, obraz tego, co ja wiem z rozmów z CFO. Tak? Ja bym potrzebował chyba, 2000 rozmów z founderami, żeby dowiedzieć się, a to po prostu widzimy się, że mam za 6 lat. Nie, myślę, że wcale nie. Jakby to wybiórczo, dobrze to zaprojektować, to 100 by pewnie wystarczyło. Nie? 30 to i tak to jest cholernie No duży ja przekrój założyłem rynku, sobie moim 40 i też ja rozmawiam z różnymi typami CFO, bo są CFO tacy zewnętrzni, tak? Których po prostu się wynajmuje do konkretnych zadań. Są CFO w środku, a są jeszcze CFO z VC-ków. Tak? I nasz pierwszy klient to jest właśnie CFO z VC-ka. Czyli w momencie, gdy ja sprzedam do tego klienta, to on ma 15 spółek pod sobą i ja zrobię to wszystko w 15 spółkach. I dla takiego CFO... I on jeszcze to mocniej narzuca. Tak, bo my zabieramy mu tą powtarzalną robotę, którą on tak robi, a nie chce. Większość CFO mówiło, że słuchaj, wyciąganie tych danych, mielenie tych danych to jest 80% pracy. A co jakby taki CFO miał 100% czasu i gotowe raporty, na których mógłby sobie robić scenariusze, what if, tak? Co jak przerzucimy pieniądze tutaj, to co się stanie dalej, tak? Kurde, ale z drugiej strony ja słyszę i wszyscy mówią, że to robią, że mają i PNL-a, i scenariusze, i różne, To znaczy, ja uderzałem do CFO, którzy pracują w sektorach tradycyjnych, więc tam... I tam jest pusto, okej. Ciekawe. Chciałbym poruszyć trochę temat jeszcze tych founderów z tradycyjnych branż, ich ego, ich podejścia, psychologii i tak dalej, bo ja zauważyłem, że ty masz tak zajebiście fajnie zrobiony growth mindset, że w ogóle jakby u ciebie nie ma czegoś takiego jak patrzenie przez pryzmat ego. Pytanie, czy ty się tego nauczyłeś? Czy taki byłeś zawsze? Nie, ja dostałem kilka razy w łeb tak ostro, że uznałem, że to jest zła droga. Okej, jak kiedyś, koki, taki każdy początkujący przedsiębiorca jest taki koki. Tak. Problem, jakim wyjdzie pierwsza firma, na takim poziomie, że to ich utwierdza w tym przekonaniu. Wiesz, super, że masz fajną firmę, ale twoja firma nie dostarcza żadnej wartości. Jakby po prostu poszedłeś... Ja też, to jest trochę źle powiedziane, ale są firmy, które dostarczają wartość i są firmy, które nie dostarczają wartości. Jeśli handlujesz commodity, tak, sprzedasz cegłę, no to dopóki nie robisz innowacyjnej cegły, to nie ma w tym additional value. Po prostu sprzedajesz ją taniej, z większą skalą, tak? Po prostu robisz sobie taki młynek do pieniędzy i okej, to jest dla kogoś dobry scenariusz. Ja na przykład nie lubię takich firm. Nie czuję się dobrze. To było dla mnie takie bardzo odtwórcze. Ja wolę wymyśleć rozwiązanie na problem, który jest w rynku, który został zdiagnozowany i dopiero wtedy zastanowić się, czy jestem w stanie w ogóle podejść do tego tematu. Bo dużo problemów, które po drodze gdzieś wykryłem, robiąc automatyzację, to mógłbym to rozwiązać, ale nie chcę. To jest tak, że wiesz, już masz zasoby, masz ludzi, masz wiedzę, masz kontakty, ale nie chcesz tego tykać nawet kijem. Bo wiesz, jak to będzie wyglądać, a są problemy, które są takim low-hanging fruits. Tak? Na przykład sam koncept ten Fix My Broken English, gdzie jestem z founderami, jednym z Wielkiej Brytanii, jednym z UK, z USA, którzy uczą angielskiego. Znaleźliśmy badania, w których w firmach 100+, tak, 100 ludzi plus, pomiędzy 6 a 8 tysięcy dolarów rocznie jest przepalane na niewłaściwą komunikację wynikającą z różnic kulturowych. Budżet $1 000 000 rocznie do odzyskania z takiej firmy przez nasze narzędzie. To jest problem, który jest warto rozwiązać. I to jest mikroproblem? Taki bardzo ultra zniszowany, tak? Czyli komunikacja w języku angielskim pomiędzy różnymi kulturami. Mamy tutaj i jakby klienta, który jest siecią i klienta, który produkuje urządzenie medyczne, też sprzedaje na cały świat. Teraz jak dobrze pójdzie, to wejdziemy do jednego z holdingów medialnych w Polsce, więc tam rozpychamy się i to jest na tyle innowacyjny koncept, że on trochę nie ma, można sobie czata wziąć i być może ci pomoże, ale 2 mentorów Business English
przez pół roku pracowało nad tym, żeby sztuczna inteligencja dawała takie wyniki, jakby oni dali. Okej, czyli Tak. to już jest wytresowany produkt, Tak. tak? Który działa. I jaka jest tego skala dzisiaj? To jest dużo ludzi z tego korzysta? To w firmach? znaczy w firmach, w których jesteśmy, to jest 600 osób już. Zajebiście. No. Więc jakby good enough, tak? Jak na projekt, który osiągnął BEP po pierwszym kliencie, wiesz, można coś takiego robić. Czyli ty starasz się też hakować właśnie robiąc takie małe projekty? Staram się to zrozumieć, nie? Jakie jest twoje myślenie o Wiesz, to biznesie? są pewne problemy, które są dla mnie sexy. Okej, właśnie, Tak? bo o to chciałem pytać, bo niektóre problemy, może są proste, łatwo na nich zarobić, no ale są takie, Takie mech, jakby zostawmy to komuś innemu, tak? Jakby to, co na przykład... Jakie jeszcze problemy są dla ciebie sexy? Kwestia tych problemów, no to jest takie, które są dużymi problemami i wtedy taki duży problem wymaga dużych zasobów, żeby go rozwiązać. Tak? I takim problemem jest edukacja. At scale. W sensie lepsza edukacja, czy edukacja w ogóle? W ogóle, tak? No bo wiesz, w dobie, gdy jest masa kursów, to są kursy dobre, są kursy złe, ale to tak jakby ten kurs nie rozwiązuje problemu edukacji. To jest często taki scratch the surface. Jakby super, jak ktoś potrzebuje, ale rozwiązać problem edukacji, taki ogólnie, na przykład załóżmy, jak szkolić programistów, no to przyszło AI i nie ma jak szkolić programistów, tak? Jakby nikt nie chce tego robić, każdy myśli, że AI zaraz nas wszystkich zastąpi i sama kwestia dostarczenia kwestia całego ekosystemu, dostarczenia takiego ekosystemu do edukacji jest problemem. Jakby wiesz, masz model pruski, czyli klasowy, który jest z nami od tam 1900 któregoś roku. No i on był spoko, jak ludzie uczyli się czytać i pisać. W momencie, gdy jesteś sobie teraz 18-latkiem, to za 4 lata zmienisz, wiesz, wejdziesz w pierwszy zawód, a po 4 latach trafisz na nowy. I to, co ja na przykład widzę w przypadku edukacji, to są tak naprawdę 3 uniwersalne skille. Jeden to jest problem solving, czyli dążenie do tego, żeby rozwiązać problem. Jak nie oknem, to drzwiami, tak? Jeden to jest myślenie krytyczne, drugi to jest myślenie krytyczne, czyli czy to, co widzę, realnie rzeczywistość tak wygląda. Tak? Bo to wiesz, patrząc przez swoje biasy, jestem w stanie to jakoś dostrzec. A trzeci to adaptowalność, czyli umiejętność dopasowania siebie do danej sytuacji. I teraz w przypadku, gdy masz te 3 cechy, to jest podstawa współczesnej edukacji według mnie. Nie to, czy wiesz, ja pracuję z ludźmi, którzy kiedyś, nie wiem, chociażby znajomy z akademii, który był pilotem myśliwca. Spoko, tak? Ale przyszła wojna, nie chce być pilotem myśliwca. Poszedł w stronę programowania. I teraz jak te zawody są od siebie skrajnie oddalone? Musi być jakaś część wspólna, że ten człowiek był w stanie odnaleźć się i tutaj, i tutaj. Okej, czyli mówisz, fundamentem, żeby ta baza była fundamentem inna. tego to są właśnie te 3 umiejętności. Problem solving, myślenie krytyczne i powiedzmy ta adaptowalność. Tak? I w momencie, w którym chcesz rozwiązać problem edukacji na 2024 rok, musisz rozwiązać te 3 problemy. I dać taką bazę, która będzie i tak super bazą do rozwiązywania w każdej branży problemów. Ile zawodów, ile typów zawodów pojawiło się wraz z internetem? Ile typów zawodów pojawi się wraz z AI-em? Tak? To nie jest coś, co jesteś w stanie zatrzymać. To nie jest coś, na co jesteś w stanie wpłynąć, bo rynek poleci. Ty albo będziesz bezrobotny, albo nie. Tak? Więc jakby to, co ja widzę w przypadku uczenia ludzi, to są właśnie te 3 problemy. I na przykład w Campus AI, staramy się rozwiązać ten problem. Tak? I jedna rzecz to jest kwestia kursów, czyli te wideo, instruktaże i tak dalej, pokazywanie narzędzi, pokazywanie implementacji, ale mamy też AI Gym, za który jestem odpowiedzialny i to w skrócie jest symulator doświadczeń zawodowych.
tak? I teraz cała zabawa polega na tym, żeby dać komuś staż, nie zatrudniając go w firmie, żeby on w ogóle mógł się nauczyć. I wcześniej nie jesteś w stanie, na przykład, nie wiem, project managera, który jest po 2-dniowym czy 3-dniowym kursie, jak być project managerem, wrzucić do firmy, żeby obsługiwał klienta. Ale z AI-em możesz mu zbudować środowisko, którego uczy i daje mu feedback w oparciu o konkretne typy czynności, które taki PM ma do wykonania w twojej firmie. Na przykład PM w AI Gym ma porozmawiać z klientem, zbierając wymagania projektowe, które tam klient ma, a jednocześnie musi to zrobić miło, ponieważ ma tak zwany rage meter, czyli jeśli AI wykryje, że jest nieprzyjemny, to klient się wkurwi i rozmowa zupełnie inaczej będzie wyglądać. Tak? W przypadku Quality Assurance, czyli takiego testera, który klika aplikację, po drugiej stronie ma AI programistę, któremu daje feedback. Testuje aplikację i mówi, słuchaj, ten przycisk nie działa tak, jak powinien. I programista, sztuczna inteligencja, przepisuje kod i wraca to. Tak? Więc jakby same te mechanizmy jakby u mnie w głowie nazywają się APEX. To jest Authentic Personalized Experience Experiment. Czyli my wrzucamy kogoś w symulowane środowisko, które pozwala mu się uczyć w takim safe space. I jeszcze przed AI-em nie było takiej możliwości. Nie mogłeś wziąć programisty, chyba że miałeś przedszkole, tak? No, takie mogłeś to zasymulować ludźmi. Tak, mogłeś nie? to zasymulować ludźmi. Właśnie, jakiś hackathon czy coś takiego, tak? Ale wiesz, no CIA robi wielkie miasta, które symulują prawdziwe miasta i tam robią scenariusze. Tak. Nie? To wiesz, sam symulator takich doświadczeń zawodowych, taki trening osobisty, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, tak? To jest coś, co jeszcze rok temu w ogóle nie było dostępne. I teraz wyobraź sobie, że masz... Nie było dostępne automatycznie, w automatyczny sposób. Musiałbyś zbudować komuś taki pipeline do nauki, firmę tylko po to, żeby, wiesz, mógł się treningową. uczyć. No, tak. Assessment center, taki... Coś takiego, wiesz, być może takie koncepty były, tak? Ale ja wyciągając wiedzę właśnie z akademii programistów, gdzie tak naprawdę podczas nauki istotne jest właśnie myślenie krytyczne, feedback. Tak? I w momencie, gdy te dwie rzeczy masz, to ktoś sobie obejrzy kilka tutoriali, przejdzie kilka kursów, zrobi nawet kilka rzeczy, ale kursy dla mnie to jest takie jeżdżenie po torze. Tak? Że po prostu jeździsz w kółko. I jak zrobisz raz ten projekt czy drugi, no to przejedziesz. Problem, że programowanie rozumiane przez rozwiązywanie problemów technologią to jest off-road. Tam nie ma drogi. Patrz projekt usprawniacza firm. Niby tylko technologia, niby wykorzystujemy mechanizmy automatyzacji. Wcale nie, każda firma jest inna. Musisz umieć się odnaleźć w tym środowisku i swoim myśleniem i podejściem po prostu przejść w tym środowisku do jakiegoś punktu, w którym decydujesz, czy jesteś w stanie to rozwiązać, czy nie. Dobra. Pierwsza rzecz, czy taki PM na przykład w takim szkoleniu bierzecie też pod uwagę coraz szersze spektrum na takiej zasadzie, że na przykład testujecie, czy on dobrze zrozumiał to, co klient miał na myśli i czy wyciągnął wszystkie informacje kompletne do tego, żeby ten system był zadowalający dla klienta. Bo to jest moim zdaniem kluczowa rola. Nie? Tak, to znaczy dostaje, wiesz, to jest, pamiętaj, narzędzie treningowe, więc on dostaje checklistę rzeczy, które ma spytać klienta i w momencie tego symulowanego klienta, tak, tam pod spodem jest połączone 9 sztucznych inteligencji, które obserwują sytuację z różnych stron. Czyli jedna sprawdza, czy miło się zwraca do klienta, jedna sprawdza, czy leci w ogóle po scenariuszu, jedna sprawdza, czy wystarczająco informacji mu klient dał. Wiesz, po prostu oglądasz tą sytuację, tą symulację z różnych perspektyw i suma tego jest pewnym rodzajem środowiska zbliżonego bardzo do rzeczywistości. Na przykład w beta testach, bo myśmy beta testerów w grupie fokusowej w kampusie, 60 osób, które testowały te funkcjonalności, to rozmowa z PM-em generowała realny stres. Ten PM, ten klient... W sensie klienta programisty. Gadasz sobie z klientem
który jest AI-em, a przez to, że klient jest, wbija ci szpile, tak? Albo jest takim Januszem biznesu trochę, albo sprowadza cię do parteru, że nie chce gadać o tym, skupmy się na konkretach, tak? To generuje po prostu realny stres. I to, to uczy, tak? Pokazuje, że nawet jeśli nasz symulator jest trochę bardziej przekręcony, żeby celowo był taki, to trafisz do sytuacji, która będzie podobna, posiedziałeś w symulatorze kilkanaście rundek, to mniej więcej wiesz, jak się odnaleźć. Znacznie lepiej wiesz, jak się odnaleźć niż po kursie, który jest liniowy. Oczywiście. I to jest jakby cała kwestia tego Apex. Dobra, dałoby się zrobić taki symulator dla ludzi biznesu, jak robić firmy i Myślę, zrobić, tak. to znaczy to, żeby się dało, to jest oczywiste, nie? Patrząc na to, co robicie. Pytanie, czy to nie jest dobry kierunek, żeby zrobić takie, wiesz... Szkółkę dla founderów? Szkółkę dla founderów, ale takie, wiesz, takie hardkorowe studia na takiej zasadzie, że one nie muszą być akredytowane przez tam Ministerstwo Edukacji, walić to. Chodzi o to, żeby rzeczywiście wychodząc stamtąd, żebyś miał naprawdę umiejętności przećwiczone, nie wiem, 500 scenariuszy, które są z rzeczywistego życia, w sensie inspirowane rzeczywistym życiem, przesadzone w pewnych kwestiach, tak jak mówisz, ale żeby podejmować dobre decyzje, gdzieś może budować jakąś tam intuicję pod różnymi kątami, albo nawet przegiąć pałę i zrobić to nie tylko w cyfrowym świecie, ale właśnie symulację taką, jak robią miasteczko CIA, nie? To znaczy, wiesz... Myślisz, że to będzie się rozwijać w taką stronę? Profile founderów są różne. Jakby gdybyśmy chcieli sprowadzić wszystkie profile founderów do jednego generycznego, to się nie uda. Jakby to są tak skrajnie różne, wiesz, psychometrie tych typów ludzi, że wiesz, jedyne co ich łączy to, że mają tą swoją wizję, ale to jest najłatwiejsze. Tak? Tego nie trzeba nikogo uczyć, ale wiesz, w momencie, gdy masz foundera, który jest doerem, jest niskopoziomowy i bardzo cieszy go praca operacyjna, bo się czuje potrzebny, to jakby miał dostać zaplanuj strategię i budżet, to on nie zrobi tego. Wiesz, chodzi o to, że sama szkoła może miałaby sens. Być może symulator dałoby radę zrobić, tylko to by musiałby być symulator na przykład kogoś, kto chce być founderem produktu technologicznego. To wtedy taki symulator już bardzo zniszowany można by było robić. Być może dałoby radę zrobić symulator firmy logistycznej. Ale wiesz, tak jak mówisz, wcześniej mówiłeś o tym, że jest pierwsze jakby podstawowe umiejętności, których musimy się nauczyć i to byłby moduł pierwszy, a później konkretne specjalizacje. Możliwe. Wiesz, da się nauczyć tak naprawdę każdej umiejętności. Tak? Do niektórych możesz mieć predyspozycję, do niektórych nie, ale repetition is mother of all learning. Tak? Więc jakby w momencie, gdy masz wystarczająco dużo iteracji, to jesteś w stanie to sobie poukładać jakoś. Po prostu. I w momencie, gdy taki symulator jest, to tylko twój czas cię ogranicza. Tak? Ile czasu spędzisz w takim symulatorze? Czy to ci się podoba? Tak? Czy ty pasujesz? Czy w ogóle tego typu zestaw zadań ci pasuje? Wiesz, symulator takiego foundera to było użeranie się z ludźmi też, tak? Szczególnie w firmie w małej wielkości, tak? To była kwestia jakichś dziwnych rozmów z klientami. To by była kwestia niepłacenia faktur, tak? Czyli jak zarządzasz cash flow, jeśli nie masz faktur, tak? Jak to wszystko porobisz, tak? Jak się na to zabezpieczysz. To by była kwestia myślenia w kontekście strategii, czy operacyjnej, czy marketingowej i później projekcji tego na taktykę jakąś działania, tak? I teraz tego typu komponenty powiedzmy, że są generyczne, ale rzeczy z sektora usługowego nie działają w sektorze produkcyjnym. Niektóre może, ale to jest już tak skrajnie odległa wiedza od siebie i tak inne podejście, że to trzeba było po prostu robić inny symulator. I może to by się dało, może jest to jakiś ciekawy projekt. Ciekawe, no? Dobra. Ty jesteś, Przemek, jednym z takich ludzi, którzy
Są dosyć nadpobudliwi biznesowo, ja to Tak. tak określam. I to tak... Za dużo czasu, za mało dzieci. Chyba tak. Tak, czas albo jakiś zrobić, albo zaadoptować, żeby było, że może wtedy, wiesz, skupiłbyś się na jednym biznesie, nie? To znaczy, ja teraz bardzo się skupiam na jednym biznesie. Okej, dobra. Tak, jakby był to błąd, który zrobiłem i to było takie totalne rozproszenie. No. I w momencie, w którym te W sensie, biznesy... co było błędem? Za duże rozproszenie? To znaczy tak, kiedyś popełniłem błąd i miałem tylko jedną firmę, jeden model biznesowy. Okej. I teraz dla mnie to było błędem i tego typu podejście jest błędem. Tak? Dlatego teraz w szczytowym momencie miałem chyba 7 czy z 8 projektów, a to było głupie. Tak jakby z tej perspektywy tutaj wiem, że to nie było zbyt mądre, a teraz mam 3. I uważam, że 3 to jest taka dobra ilość i to... Ty w ogóle lubisz 3, co? Jako liczbę, bo widzę, że składasz ją. Tak, to znaczy, wiesz, zawsze jest łatwiej mieć 3 nogi niż 2 i 2 niż 1, tak? Zresztą to widzimy, jakby teraz wszyscy budują holdingi. Tak, każdy ma jakiś holding. Ja tu będę robił holding, jedna, druga firma, co z tego, że zatrudniasz 10 osób i już masz holding, tak? Czy 50. I ja idę raczej w tym kierunku, że to nie jest holding, bo holding w moim wyobrażeniu to są firmy, które się uzupełniają. Tak? Współpracują A ja ściśle. uważam, że to powinny być tak skrajnie oddalone od siebie biznesy, więc dlatego jeden robię w finansach, w sektorze finansowym, jeden robię w sektorze językowym, a jeden będę robił w sektorze networkingowym. Tak? I teraz wszystkie te rzeczy, one są tak skrajnie oddalone od siebie, że one mogą korzystać z tej samej wiedzy, bo to wszystkie są projekty, powiedzmy, technologiczne albo semi-technologiczne, dostarczające jakiś rodzaj wartości, ale przez to, że one nie są na przykład, wiesz, software house i obok produkt dla software house'u, czyli to jest bardzo blisko, tak? Raczej celowo poukładałem je tak, żeby były w różnych częściach rynku, bo wiesz, kwestia finansów ciągle będzie, tak? Kwestia networku ciągle będzie. Kwestia komunikacji między człowiekiem, nawet w dobie czata, tak? Będzie. Tak? To nie jest biznes, który przeminie bardzo szybko i to są biznesy, które mogą od siebie bardzo dużo czerpać, ale też są bardzo niezależne od siebie. I to jest jakby kolejna wersja tej układanki, którą buduję. To czuję Team Elon. On też tak rozkłada bardzo mocne tamy między biznesami. No bo to wiesz, to w momencie, gdy one są zazębione, to jak jeden ci leci, to drugi leci. Tak? I jakby super fajnie, bo masz kilka Fajnie, biznesów. bo jak rosną to wszystkie, ale... Tak, ale to ile tak naprawdę potrzebujesz mieć kasy, żeby czuć się szczęśliwym człowiekiem? Ja? No. 2 dychy miesięcznie. No właśnie, tak? Jakby ja mam resztę bym ładował. Ja mam wypłatę biznes. na podobnym poziomie i nie potrzebuję więcej. Cała reszta kasy jest wkładana z powrotem do firmy po to, żebym ja mógł sobie ją przepalać na różne eksperymenty i to mnie cieszy. Tak? Nie to, że ja sobie wyciągnę pieniądze i będę super bogatym człowiekiem. Tak jakby... No tak, ale jednak dążysz do bogactwa, do dużej kasy, do dużej firmy? Ja dążę do czego? Spełnienia, tak? Czyli jakby ja spełniam się budując, rozwiązując problemy, tak? Efektem rozwiązania problemów bywa kasa. Ale często efektem jest tylko wiedza. Tylko i aż, tak? Ale w momencie, w którym, nie wiem, możesz zarabiać i 100 miesięcznie i dla kogoś to może być mało, bo kolega zarabia 200, ale wiesz, no jakby porównywanie się z kimś innym, kto ma zupełnie inny framework i strategię działania jest po prostu błędne. Więc porównuj się ze sobą z wczoraj, tak? Jakby zobacz, co ci się udało osiągnąć, tak? My się nie gadaliśmy, jest 2 lata tutaj ostatnio, no coś będzie, coś koło tego, tak? No to wtedy miałem zupełnie inne podejście i zupełnie inaczej patrzyłem, ale po drodze tyle razy dostałem w łeb baseballem od rynku, że trochę się utemperowałem i rozumiem, dlaczego w ten sposób tamte firmy działają. I to, że ja jestem programistą i rozumiem tamten biznes, to pozwoliło mi zbudować fascynujące produkty, które są łatwo sprzedawalne do tamtych biznesów.
I teraz to jest moja przewaga, która kosztowała mnie pewnie dużo pieniędzy, setki tysięcy, tak? Ale to jest przewaga, która ze mną zostanie i którą mogę kiedyś coś obrócić. Jak pracujesz w swoich projektach, to jesteś, nie wiem, przeznaczasz na to jakiś konkretny czas w tygodniu, jakoś mocno to dzielisz, jak jesteś w jednym projekcie, to nie jesteś w drugim, to wyłączasz sobie, nie wiem, powiadomienia i tak dalej. Wiesz co, Jak to robisz ja mimo tylu organizacyjnie? projektów poświęcam około 4 godziny dziennie na rozwój. Tak, bo to jakby Co uważam, rozumiesz przez ten rozwój? Wiesz co, oglądam różnego typu podcasty, ostatnio czytam Hormoziego, jego książki. Też czytam. Głównie uczę się z podcastów, z wywiadów z przedsiębiorcami, więc uważam, że to, że w Polsce takie są, czy to na tyłach samochodów, czy w biurach, tak, w studiach nagraniowych, to czasem warto jest poświęcić godzinę czasu, żeby obejrzeć sobie 2-godzinny podcast na przyspieszeniu 2 razy, po to, żeby usłyszeć jedno zdanie. To samo. Tak, jedno zdanie. I to jedno zdanie czasem potwierdzi twoją hipotezę, czasem obali. Tak? Czyli też masz tak, że jak słuchasz podcastu, to sobie wynotowujesz, dobra, mam to zdanie. To znaczy ja mam czasem tak, że wiesz, słucham sobie podcastu, usłyszę to zdanie, muszę zapauzować podcast, poukładać sobie w głowie dużo rzeczy, bo mi wiesz, akurat wpadł klocek, tak? I akurat ten klocek potrzebowałem. I po prostu dopiero potem wrócić, czasem to nawet jutro wrócić do reszty podcastu. To samo robię. No okej, czyli to podobny framework. Tak. Ciekawe, czy inni też tak mają. No? Myślę, że tak. To znaczy, wiesz, w momencie, gdy jesteś founderem operacyjnym, tak, ja nie jestem operacyjny, tak? To, co ja głównie robię, to wymyślam problemy, wymyślam rozwiązania i zderzam je z rynkiem. W momencie, gdy z mojego punktu widzenia wytworzenie technologii, żeby to rozwiązać, to jest żaden koszt i żaden czas. Tak? Więc to już jest bardzo tanie teraz, szczególnie jak już mam, wiesz, kompetencje ludzi i tak dalej. Tak? Dla kogoś, jak ktoś myśli, będę miał apkę, no to będziesz miał apkę i zobaczysz, popłyniesz po prostu grubo na tej apce, tak? Bo nie rozumiesz problemu, który rozwiązujesz. A ja wolę pogadać i stracić 50 godzin rozmawiając z takimi CFO i nie wpieprzyć się w ten biznes, niż się wpieprzyć, a potem wiesz, jakby pierwsze myśl, czasem, potem rób, tak? No. A kiedyś miałem zupełnie odwrotnie, po prostu ja będę najlepszy, ja wiem. tak? Ja wiem, tak? I później dostajesz baseballem. Nie wiem. Nie wiem, to jest, ja mam z koszulki I don't know i nie wiem, tak? Więc to jest takie moje hasło życia, jeśli chodzi o kwestię biznesu, że ja nigdy nie wiem, ja muszę to potwierdzić. Tak? Wszystkie biznesy są hipotezami, bo one mogą dzisiaj być, a jutro może ich nie być. Super, zajebiście, że to powiedziałeś, to mi płynnie, będę sobie skakał, bo mam bardzo fajne grupy rozmowy, a to mi płynnie pasuje właśnie do systemów, bo mówisz, że widzisz, jak próbujesz rozwiązać jakiś problem, to najpierw rozmawiasz z ludźmi, później nie budujesz rozwiązania, to co robisz dalej? Nie, opisuję koncept. Na zasadzie, bo problem jest taki, jak idziesz i mówisz ludziom, że będziesz miał apkę, to wszyscy ci mówią, super, będziesz miał apkę. No. Problem jest taki, że oni nie chcą za to zapłacić. I na przykład to, co ja się nauczyłem rozmawiając z sektorem tradycyjnym i teraz z CFO, to, że są problemy, których nie opłaca się rozwiązać. Są tylko takie palące problemy, przykład? Na przykład analiza, nie wiem, robienie tych PNL-i. Biznes sobie bez tego da radę. Tak? I to nie jest problem do rozwiązania. Ale zbieranie danych z różnych źródeł i przetwarzanie ich za klienta end-to-end to jest już problem, za który klient chce zapłacić. Okej, czyli to są te problemy tak jak w prospectingu, bo to się wszystko łączy, nie? Czyli takie, które powiesz komuś, a ktoś czytając tego maila chwyta za słuchawkę, ty daj mi to teraz. Ja już jak gadałem z tymi ostatnimi CFO, to wiesz, przez pierwsze zaczynam rozmowę, mówię, słuchaj, przez 3 minuty spiczuję ci pomysł, tak? Potwierdź, czy te obserwacje wokół ciebie też są. I CFO tylko kiwają głowami. To jest dokładnie tak. Okej, nie myślisz, że bo tutaj mi się przypomina jeden znajomy, który wyciąga
strateg, który wyciąga takie informacje od ludzi. Bo mu powiedziałeś, że robisz to na początku, czy nie myślisz, że trzeba zamienić jednak kolejność, żeby nic nie sugerować i dowiedzieć się wszystkie problemy, a dopiero Wiesz potem je co, zapiczować? ja nie chcę rozwiązywać wszystkich problemów. Okej. Ja chcę rozwiązać ten jeden, który jest palący. No tak, ale pytanie, czy przez to, że piczujesz to na początku, a nie pytasz się, słuchaj, przez co nie możesz spać wczoraj, przedwczoraj i przedwczoraj, to zabierasz sobie trochę tą przestrzeń do tego, że mu Możliwe. sugerujesz? Wiesz co, Okej. tych rozmów z przedsiębiorcami czy z jakimiś innymi osobami z targetu, to nie jest tak, że ja potrzebuję potwierdzenia, Okej. tak? Bo ja już na tyle umiem czytać ludzi, widzę jak reagują, czy to serio jest problem. I kilka osób mi na przykład powiedziało, że problem, który ty rozwiązujesz, nie jest moim problemem, bo ja mam u siebie w środku programistę, który mi to robi. Czyli taki case już istnieje w rzeczywistości. Komuś się udało to zaimplementować i to się sprawdza. I to nawet jeśli on mi powie, że to nie jest jego problemem, ale powie, jak to rozwiązał, to ja też dostaję jakby pośrednie potwierdzenie tego. Że to było problemem. Ale to, co mówisz, myślę, że wiesz, na zasadzie drogi CFO, jakie są twoje problemy, tak? Jakby klienci mnie męczą, tak? Mam syfiaste dane. No wiesz, to na pewno dałbym radę znaleźć tego typu problemy, ale ja raczej nie chcę rozwiązywać problemów, które są szerokie. Bo rozwiązanie szerokiego problemu, na przykład, nie wiem, ja zaczynałem Data Backbone, że my stworzymy ci oddzielny ekosystem na dane w firmie tylko i wyłącznie do analiz finansowych. Co to są analizy finansowe? Kto za to zapłaci? Kto to będzie utrzymywał? Wiesz, to jeden problem generuje kolejne problemy. Kogo muszę zatrudnić, żeby to rozczytywał? Tak, nie rozwiązujesz problemu. A teraz wiem, że potrzebuję mieć integrację do Enowy, integrację do Komarchu i w oparciu o wyciąganie danych tylko stamtąd i robienie raportów stamtąd, już można na tym postawić biznes. Nie potrzebuję iść dalej, tak? Dobra, namierzasz ten problem, widzisz, że on jest dla ciebie też sexy, przeprowadzasz go przez pewien framework, że on jest możliwy do rozwiązania, zakładam. I co dalej? Okej, potem mam kwestię prototypu i szukam klientów. Okej, jak robisz prototyp? Ty go robisz fizycznie? Nie. To znaczy, ja jestem trochę dziwnym programistą, bo mam swojego ulubionego asystenta Krystiana i on też jest programistą. On bardzo dużo rzeczy robi za mnie. Okej. Więc jestem takim founderem, który ma asystenta programistę, mimo że sam jestem techniczny. I polecam każdemu. Jakby tego typu asset w firmie, który owszem wymagał ode mnie kilku miesięcy cierpliwości i szkolenia, ale jest niezastąpiony teraz. Okej, czyli to można powiedzieć, że stworzyłeś kogoś, kto myśli podobnie do ciebie i tak Komu dalej. kazałem, to znaczy wiesz, ja na przykład jak piszę z nim, to... Swego klona. Nie. To jest tak, to nie patrzę na to w kwestii swego klona, tylko kogoś, kto ma bardzo mocno rozwinięty problem solving. Tak, bo to on pracuje, wiesz, zaczął z jednej technologii, teraz pracuje w innej. Ja mówię, nie pracuj, nie pisz kodu, idź do AI, a ty masz przeczytać kod, zrób mi to w 5 minut, a nie będziesz tutaj 2 godziny kod pisał. No dobra, no to kilka powtórzeń trzeba było, żeby on w ten sposób zrozumiał, jak działa. Potem sam sobie znalazł oprogramowanie, które pisze kod lepiej. Ja już nie musiałem tego uczyć. To jest, wiesz, dodatkowa wartość, którą on sobie sam wytworzył. Tak? Jak ja mu mówię jakiś pomysł, a on ma coś zrealizować, to mówię, słuchaj, zastanów się, pogadaj z czatem, wróć do mnie, jak ty to widzisz, żebyśmy wiedzieli, o czym gadamy. Tak? I samo posiadanie to może złe słowo w tym przypadku, jakby zatrudnienie i wyszkolenie takiego, politycznie, wyszkolenie takiego człowieka i jego adaptacja w otoczeniu moim to jest jeden z eksperymentów w tym roku, który zwrócił mi się wielokrotnie. No wiesz, nie muszę pisać niektórych rzeczy, mogę powiedzieć, słuchaj, zrób to ja pokażę to klientowi, tak? Ja mogę sobie chodzić na kole, zderzając to, zbierając wymagania od klientów, szukając tego złotego środka, który warto jest zrealizować, tego palącego problemu. Zdeleguję, on po prostu robi to, co ma zrobić, da mi informację, słuchaj, mamy to gotowe, no to idź poinformuj tamtego klienta, że to już działa. Czy to jest tak, że
Przypomnij mi imię? Krystian. Krystian, okej. Czy ty zatrudniasz Krystiana u siebie w firmie, czy to jest tak, że on partycypuje w pewnych projektach, jeżeli chodzi o jakieś udziały, czy coś? Nie, Jak to na wygląda razie w z ogóle? uwagi na jego młody wiek jest zatrudniony, tak? Okej. Bo umowa między nami jest taka, że on przez rok tylko się uczy. Tak? Jakby moim celem nie jest jakby wykształcić drugiego mnie, tylko po prostu jakby każdy programista chce się rozwijać. To jest jakby korowy fundament większości programistów, więc ja mu to po prostu daję. Słuchaj, tutaj przeskoczysz tą technologię, tu w tą, tu w tą, tu w tą. Wiesz, w pewnym momencie okazuje się, że on ma już tak dużo kropek, że niektórych rzeczy nie muszę tłumaczyć, a kilka razy wręcz mnie zaskoczył pomysłowością. Zajebiste to, co mówisz. Słyszałem to na jednym z twoich wystąpień dotyczącym właśnie AI Gym, a propos tego, że programista musi się zanurzyć w wielu technologiach, żeby mieć kropki, żeby móc je łączyć. Tak. I teraz pytanie, czy właśnie tak samo myślisz o w ogóle takim mindsetie przedsiębiorczym, że bo mówiłeś o tym, że są rzeczy, których nie lubimy jako konkretny rodzaj przedsiębiorcy, ale pytanie, czy nie musimy liznąć jakby wszystkiego, żeby te kropki ładnie... To ja polecam. Mi bardzo dużo dało to, że pogadałem z przedsiębiorcami z sektora tradycyjnego. Jakby to było bardzo otwierające oczy, więc jakby im więcej tych kropek jest... A oni mają? Tak, oni mają te kropki, tak? Okej. Wiesz, to jest na takiej zasadzie, że po co mieć fajny samochód? Dla mnie mam Skodę. Mieści się pies. Żona też, walizki też się zmieszczą, dojadę z punktu A do B. Nie potrzebuję mieć McLarena, ale są sektory, w których jak nie podjedziesz super furą, to nie masz zlecenia. Okej. Jakie? To akurat z sektora budowlanego jest wiedza. Okej. Że twój samochód wygląda słabo, znaczy, że Robisz kiepski biznes. Wiesz, ten imidż prezesa w niektórych sektorach po prostu jest istotny. Czy ja się z nim zgadzam, czy nie, to nie zmienia faktu, że on istnieje. Okej, tak? on musi umieć zarabiać pieniądze i po prostu musi mieć McLarena. Okej. Musi mieć Mercedesa S-klasę, musi mieć jakiegoś, nie wiem, Volvo wielkiego. Wiesz, no to są takie rzeczy, wiesz, to tak jak się mówi, że musisz się z kimś napić, żeby zrobić z nim biznes i w niektórych sektorach dalej tak jest. Nawet jak nie pijesz, to w ten sposób jesteś w stanie zrobić biznes w tym sektorze. No właśnie, bo staje się to mniej modne mówienie o tym, ale też wierzę, że tak jest w niektórych miejscach. No. Wiesz, kwestia rozmów za zamkniętymi drzwiami, tak? Na przykład to, co nauczyłem się z sektora tradycyjnego, to po prostu jedź do nich. Daj się poznać, niech cię zobaczą. Tak? Zbuduj sobie z nimi jakąś podstawową relację przynajmniej. Niech powiedz im jakieś 2 mądre zdania. Bo inaczej będziesz po prostu typem z monitora. Kojarz się tak, jakby, ale wiesz, to jest sytuacja, w której, no nie wiem, w sektorze technologicznym po prostu gadasz online i gadałem z typem, jakby załatwiliśmy sprawę. Tam tak to nie działa. Wiesz, budowanie zaufania będzie trwać. No dobra, masz prototyp, co dalej? Co z nim robisz? Zderzam go z rynkiem i w momencie, w którym mam prototyp, to najprawdopodobniej już mam pierwszych klientów. Dobra, a jaki jest ten prototyp? To nie jest kompletne rozwiązanie, zgaduję, nie. do którego... Proof of concept. Ustalam z klientami, co dla nich będzie wartością, w którym miejscu ta wartość ma się zacząć i kończyć i po prostu w przypadku tych pierwszych klientów staram się to zrealizować. Czy to jest tak, że wszystko starasz się zrealizować technologią, czy w pewnych miejscach są bufory, w których po prostu człowiek ręcznie rozwiązuje ten problem? Dzięki AI-owi tych buforów nie musi być, tak? Ale na przykład z klientami na Data Backbone, to oni wiedzą, że to jest po prostu trial, tak? To jest, my po prostu spróbujemy to zrobić, albo będziemy dążyć do tego, żeby to się udało. Ale dla drugiej strony jest to na tyle bo to jest taka ulga w ich codziennej pracy, że nawet jakby mieli poświęcić temu więcej czasu i trochę więcej pieniędzy, ale ten eksperyment się powiedzie, no to było to po prostu wartościowe. I teraz, wiesz, dużo
jak tak sobie rozmawiasz z tym targetem, tak? Z jakimiś ludźmi ze swojego targetu, to tak jak ja mam jeszcze twój kurs prospectingu, z który czasem po prostu sobie wracam do niego, żeby dowiedzieć się, jak idę na jakiegoś calla, na przykład wiesz, mów językiem klienta, tak? Że okazuje się, że niektóre z tych problemów dopiero wtedy, jak ktoś im powie z zewnątrz, to oni dopiero dostrzegają. W zasadzie wiesz, ty nie wiesz, co można, bo siedzisz w swojej bańce. I wiesz, większość CFO, z którymi rozmawiałem, oni wiedzieli, że te dane jakoś da się stamtąd wyciągnąć. Na pewno, bo wyciągają CSV-ki albo Excele. Ale jak? A nagle przychodzi sobie taki Przemek i mówi, słuchaj, ja podepnę się do wszystkiego. Powiedz mi tylko, bo ja... Do czego? Tak. Nie, to nawet nie. Powiedz mi, jaki masz ekosystem technologiczny, tak? I powiedz, jaki raport chcesz uzyskać. Okay. I teraz cała reszta jest po mojej stronie. Ja się podpinam, przetwarzam te dane, czyszczę, oznaczam, zwracam ci dane, które są nieprawidłowe albo nie dało się ich oznaczyć w normalny sposób. A teraz pracuję nad modelem, który potrafi dokumenty finansowe i przelewy dotrenować model pod firmę. Interpretować. Dotrenować model na danych firmy, żeby był niezależny od OpenAI i całej reszty. Tak? Czyli w momencie, w którym masz księgową, to ona po jakimś czasie wie, gdzie ma księgować, które faktury. I trzeba to przenieść na AI. Czyli AI musi dostać fakturki z odpowiednim oznakowaniem, opisem tych faktur, dotrenowujemy tego AI i on zostaje. Ale to jak na jakichś LLM-ach takich stacjonarnych, tak? Tak. Wszystko robimy, to znaczy wiesz, z OpenAI-em to jakby on to super model jest, tak? Nie będę oszukiwał, Claude czy Gemini czy inne modele, to są super modele, ale na przykład dane finansowe w większości klientów, już takich end klientów, czyli właśnie na przykład firma produkcyjna czy handlowa, oni nie wypuszczą tych danych. Ultra wrażliwe dane. To znaczy dla nich, one nie są ultra wrażliwe, dla nich są. Okay. I teraz to jest ich perspektywa, więc moje rozwiązanie, które mówi wgraj nam do chmury te dane i my tam to przetworzymy, to nie jest dla nich rozwiązanie, bo oni nie chcą tego zrobić. Więc my po prostu poszliśmy w kierunku, w którym mamy ci dać pudełko. W tym pudełku jest sztuczna inteligencja i ona po jakimś czasie nauczy się znakować ci faktury. Okej. Dobra. I co jest najtrudniejsze w tym modelu? Bo to się łatwo mówi, tak? Opisuje takie kroki, dobra, prototypujemy, to musi się udać, nie? No to 80% pracy to jest zrozumienie przepływu danych. Podpięcie się nie jest trudne, ale zrozumienie przepływu danych, co z czego wynika i dlaczego. No tak, ale mówisz już o konkretnym problemie. Tak. A jakbyśmy zeszli na uniwersalny poziom, co jest najtrudniejsze w tym całym frameworku, jeżeli chcielibyśmy realizować jakiś inny model w momencie, w którym wymyślenie jest relatywnie łatwe i znalezienie problemów jest relatywnie łatwe. Trudne jest, znalezienie problemu jest łatwe, tak? Bo przy technologii dużo problemów staje się w miarę łatwe, tak? Problemem jest to, żeby rozwiązać właściwą część problemu i rozwiązać ją w taki sposób, jaki target oczekuje. Jeśli ktoś chce kupić cegłę, masz mu sprzedać cegłę. Nie sprzedajesz mu, wiesz, proszku ceglanego i sobie sam to sklej. Tak jak, nie wiem, SaaSy na przykład tak robią. My ci dajemy klocki, a ty sobie to poukładaj pod twoją firmę, a potem kończysz z tym, że nie używasz tego SaaSa, za niego płacisz. Tak? Więc jakby ukształtowanie rozwiązania w taki sposób, żeby klient je zrozumiał, tak? Żeby podkreślić mu palący problem i podkreślić mu, jak dobrze twoje rozwiązanie pasuje do tego problemu i jak łatwo będzie je wdrożyć, to masz to równanie Hormoziego, tak? Dream outcome razy perceived value. Tam na ścianie wisi właśnie, tak? Krzesłem. No to wykręcanie tylko myślenia w obrębie tego równania daje ci ogromną przewagę w rozmowie z takim klientem. Na przykład CFO mi powiedzieli, że abonament nie. Okej, zajebiście, no cała technologia jest na abonamencie, tak? Jakby jak to inaczej zrobić? Wymyśl to. To jest twoja przewaga, że wiesz, że abonament nie. Wiesz, że dane nie mogą wyciekać do chmury. Podanie w odpowiedni sposób tego rozwiązania, które masz, a nie samo rozwiązanie. Tak.
To znaczy, wiesz, kod jest bezwartościowy. W dobie AI jest bezwartościowy, tak? Może są firmy, które mają, wiesz, taki naprawdę know-how high-techowy, no to powiedzmy jest wartościowe, ale SaaS Dobra, powiedziałeś, kod jest bezwartościowy, rozwiązanie ma wartość. ale to jest, wydaje mi się, może być dzisiaj kontrowersyjne jeszcze, Tak. jeżeli chodzi o niektóre firmy, bo ja postrzegam, że taką wartością software house'u było właśnie baza kodu, że mamy zrobione jakieś pewne moduły, czy do softów, czy same softy napisane i tak dalej, że potrafimy rozwiązywać te problemy. Ty mówisz, że dzisiaj oprogramowanie wytwarza się praktycznie dzięki AI-owi. Można. Ale z tego co wiem, większość firm, nawet technologicznych, jeszcze tego nie robi w taki sposób jak wy. Nie, bo jakby... Dlaczego? To jest problem i mentalny, i jurysdykcyjny. Dopóki nie możesz rzucić winy na AI-a, to firma nie, wiesz, klient od ciebie chce, żebyś wziął wszystkie krytyczne sytuacje na siebie, całe ryzyko. A w momencie, gdy upychasz kod w AI-u, to i tak potrzebujesz, żeby zniwelować to ryzyko, i tak potrzebujesz człowieka, który to sprawdzi. Być może nie napisze, albo napisze ułamek tych rzeczy, które są potrzebne, ale sprawdzi. Tak? I teraz w momencie, w którym jestem dostawcą, nie wiem, robię aplikacje mobilne i mam jakieś gotowe moduły, moduł płatności, moduł mapy, moduł listy, moduł inne, tak, powiadomienia, to same moduły nie mają żadnej wartości. Suma tych modułów w implementacji klienta ma. Tak? I teraz w momencie klient kupi apkę zero-jedynkową. Apka jest albo nie jest. Klienta nie obchodzi to, czy ona działa pod spodem, czy się wywaliła, co się stało, że kod tam... Serwer czy coś, tak. W dupie to mają, tak? Jakby apka nie działa. 0-1. Nie ma nic pomiędzy. I w momencie, w którym myślisz tak o rozwiązaniach technologicznych, to okazuje się, że większość podejścia rynku nie ma sensu. Bo jeśli klient chce kupić dom, to on myśli w kontekście, jak ja będę mieszkał w tym domu, czy ten dom mi się będzie podobał, czy on nie będzie, dach mi przeciekał na przykład, tak? Ale jego nie interesuje to, że ty musisz ułożyć 7 warstw cegły, a potem jeszcze coś innego zrobić. Być może jak będzie freakiem, to się zainteresuje, ale on kupuje to jak commodity, tak? Czyli jak ty, wiesz, Zresztą freaków nie chcesz obsługiwać, bo oni też tam mieszają, nie? Przeważnie. Tak. Więc wiesz, sama kwestia tego, jak dużo kodu już jest wytwarzane przez sztuczną inteligencję i nie wiem, ja widzę po swoich chłopakach, tak? Nieważne, jak klient zapłaci za to, zaakceptował wycenę na przykład 400 godzin na realizację jakiejś funkcjonalności. W dupie to mam, ile ty to zrobisz. Zrób to w 80, skasuj mnie za 400 i jedź na wakacje. Po prostu rozwiąż problem, tak? Weź na siebie odpowiedzialność za rozwiązanie problemu. I to jest coś, czego, no nie wiem, ja w sektorze technologicznym bardzo rzadko widzę tego typu podejście. Na zasadzie ja mam programistów, ktoś mi tam będzie ich płacił za outsourcing. Ja nie chcę iść w tym kierunku. Okej, dobra. Jak wy to robicie? Bo ty mi trochę otworzyłeś oczy w ogóle, jeżeli chodzi o AI, bo ja cały czas myślałem, że trzeba tam robić duży model, który będzie robił duże rozwiązania, czyli wrzucam mu jakąś instrukcję, on sobie ją przemieli 50 razy i da mi gotowe rozwiązania. Ty mi otworzyłeś oczy, że to trzeba podzielić na części. Im mniejsza część, tym lepiej. Jak wy to robicie? Jakbyś mógł zarysować takie wasze, nie wiem, pole małych robotów, małych maszynek, które na przykład właśnie pisze ten kod, no bo wiem, że wy to robicie po prostu dobrze. To znaczy, jak to mniej więcej wygląda? To wynika ze zrozumienia procesu, tak? Czyli jeśli dobrze rozumiesz swój proces, to wiesz, że ten proces ma różnych aktorów. Załóżmy, robisz prospecting, to masz innego salesa, który otwiera, innego, który sprawdza rynek, a innego, który domyka. Więc masz 3 różnych aktorów. I teraz tak naprawdę każdy z tych aktorów pełni jakieś czynności. Czyli jeden dzwoni i wita się z klientem, informując, tam wiesz, robi po prostu hej, chcemy gadać dalej lub nie. Tak, to jest jego zadanie. Przepuść klienta dalej. Drugi ma zebrać wymagania. Trzeci na podstawie wymagań ma skompletować jakąś ofertę.
4 ma pójść na negocjacje z klientem, żeby tą ofertę obronić. 5 ma podpisać umowę. Tak? Jeśli rozumiesz to w takiej wiesz, fragmentaryzacji tego procesu, to tak naprawdę zamiana pojedynczych aktorów ludzkich na modele jest bardzo łatwa. Więc to jest jakby, jeśli wiesz, jak wygląda proces i wiesz, jakich ma aktorów i jakie czynności aktorzy wykonują w konkretnym etapie procesu, to dla każdej czynności zrób model i zobaczysz, jak dużo procesu da się zautomatyzować. Wyceny, reakcje, odpisywanie, budowanie ofert, zarządzanie informacją. Luzem, tak? To jest sytuacja, w której naprawdę musisz dobrze zrozumieć problem i jak teraz to rozwiązujesz i w jaki sposób to, co rozwiązujesz, należy przełożyć na model. Ostatnio taki, no w sumie jeszcze nie jest głośno o tym projekcie, ale być może niedługo będzie. Seed się nazywa. To jest, oni się sprzedają jako AI Civilization. Okay. I teraz koncept jest bardzo pojemny. Tak, ja nazywam ten koncept w głowie AI Hive, czyli rój, tak? I teraz w momencie, gdy masz jeden model, to on jest na razie jednozadaniowy. Masz model ten O1, który wyszedł ostatnio. I on pokazuje po prostu, jak ten model pod spodem myśli. Tak. Tak, on się tak przełącza myśląc, nie? Tak. I teraz to nie jest innowacyjne, bo Chain of Thought istniało już wcześniej i można było przy pomocy kodu tak poskładać model, żeby on robił dokładnie to samo, a nawet lepiej. Ale to, co OpenAI zrobiło, to pokazało. No tak, tylko że musiałeś być programistą, żeby to robić. Żeby to robić. To nie było powszechne. To nie było powszechne, a teraz wiesz, pokazali, że coś takiego jest i te rzeczy będą bardziej popularne. Tak? I teraz w momencie, w którym masz ten chain of thought, to end-to-end jedno zadanie zostanie rozwiązane. Ale żeby rozwiązać zadanie, które ma kilka etapów, to i tak musisz łączyć modele ze sobą. One muszą się ze sobą komunikować. I jak masz takich aktorów, bo ja mam 3 typy modeli w każdym procesie są. Jest aktor, walidator i orkiestrator. Aktor to jest ktoś, kto wytwarza. Model, który wytwarza, bo to nie jest osoba, tak? On wytwarza raport na przykład. Na podstawie jakichś danych albo na podstawie transkrypcji z rozmowy wytwarza raport. Masz walidatora, który ma wgraną wiedzę biznesową, który łapie ten raport i robi checklistę, czy wszystko jest. Jeśli nie wszystko jest, generuje feedback i wraca z powrotem do aktora, żeby ten wytworzył poprawki. Zajebiste. Tak? Ja ten drugi krok to robię ręcznie jeszcze, ale widzę, że... Tak. No to jest mechanizm aktor-walidator. I teraz nad nimi taki model manager nazywa się orkiestratorem. I orkiestrator pilnuje całego procesu. Czyli na przykład jeśli jest model aktora, który ma wytwarzać raport i on przechodzi do walidatora i oni sobie tak rotują, tak, w pętli, to na przykład orkiestrator pilnuje, żeby to nie utknęło. Albo orkiestrator sprawdza wynik i na przykład informuje człowieka. Jest gotowe. Tak? I właśnie, jest gotowe, tak? Albo informuje człowieka, że coś trzeba. Tak? I tego typu układ naprawdę potrafi rozwiązać wiele rzeczy. Dobra, i czy to jest tak, że tworzycie dużo takich, no ja to nazywam właśnie, nie wiem, aktorów na potrzeby dyskusji, bo ty mówisz, że aktor to jest jedna już z gotowych ról, nie? Ale czy takich, może robotów ich nazwijmy, czy takich robotów tworzycie, nie wiem, dziesiątki na przykład? Tak, ale czy to jest na przykład, jeżeli zadanie jest na tyle skomplikowane, to tworzyliście takie pole na przykład, nie wiem, 10, 50 takich robocików, które my używamy, wystarczy 4. Okej. Jakby 4, dobra. To znaczy, wiesz, bo to nie myślisz w kontekście, w jaki sposób ja mam, wiesz, w obrębie jednego procesu, jak masz firmy wszystkie, no to zaczynasz marketing, sprzedaż, operacja, back office, tak? To nie myślisz w kontekście zbudowania pipeline'u przez całą firmę, tylko wycinasz sobie kawałek i po prostu w tym kawałku układasz. Kolejny kawałek i znowu układasz. I gdzie tu jest największy problem? Właśnie w tresowaniu później tego, żeby to wyrzucało odpowiednie dane, zgaduję? Jakby halucynacje, to złe słowo jest, bo to jest konfabulacja, fachowo się nazywa, tak? Czyli uzupełnianie przestrzeni pomiędzy, tak? Czyli tak jak pomiędzy dziecko.
pomiędzy kropkami tego modelu. Czyli model ma kropkę, że coś wie i coś innego wie, ale jak go pytasz pomiędzy, to on stara ci się, wiesz, jak 5-latek powiedzieć coś, co ci się spodoba. Tak? Co może nie I mieć sam sensu. mechanizm konfabulacji w przypadku da się zniwelować w 100% tak naprawdę. Tylko to jest kwestia doprowadzenia odpowiednich informacji do prompta. Tak? Czyli jeśli ograniczasz zadanie do jednej małej części i dostarczasz wszystkie informacje, jak model ma podjąć decyzję lub działanie, plus wszystkie informacje, na podstawie których ma podjąć, to powtarzalność jest 99%. Okej, no dobra, tylko że nawet jeżeli dam instrukcje bardzo konkretne, zaawansowane, razem, nie wiem, z jakąś tam bazą wiedzy psychologiczną, jak on ma się mniej więcej zachowywać i tak dalej, no to jak wrzucę to do GPT tego 4 ostatnio była, a wrzucę to do Claude'a 3,5, no to GPT halucynuje wszystko. Niemalże, jeżeli mamy przykładowo transkrypcję z rozmowy 4-godzinnej, nie? Czy godzinnej z klientem, czy cokolwiek, no to GPT po prostu tam robi haluny totalne. Tą samą instrukcję dostaje Claude i tam nie ma źle trafionych rzeczy, albo jest ich naprawdę minimum. Ale to I teraz, wynika z czego to wynika? różnicy architektury tych modeli. Czyli tak samo jakbyś na człowieka, który jest wizjonerem, zdelegował działania operacyjne. Po prostu rozumienie tego, do czego dany model jest dobry, jest trochę kluczem do sukcesu. Ja na przykład bardzo lubię gadać z Claude'em. On jest taki bardzo bezpośredni. Jak mu każe coś zrobić, to robi, ale na przykład do większości rzeczy używamy OpenAI i też jest OK. I to nie wersji tej 4 największej, tylko tych najmniejszych, żeby to było po prostu wydajne kosztowo. I w momencie, w którym, nie wiem... No tak, ale ty się podpinasz przez API do tego, tak? I dlatego mówisz kosztowo, bo tam liczysz no bo to po prostu każdej operacji. I w momencie, w którym miałbym zrobić takie zadanie, to kontekst, który dostarcza z 4-godzinnej rozmowy, jest za długi. Ale gdybyś to już podzielił na, pół godziny albo tematy, to wtedy już jest OK. Jest już duża szansa, że w obrębie, gdy będzie miał mniejszy kontekst, wypluje to, co chcesz, żeby wypluł. Przy czym pisanie promptów to jest taka umiejętność delegowania trochę. Jak źle opiszesz, no to nie dziw się, że gówno ci wyskoczyło, tak? Ale tu mówię, o identycznych dosłownie instrukcjach. Tylko, że to wynika z architektury modeli. Miałem takie podejrzenie, właśnie miałem o to pytać. Czyli sugerujesz, ja na przykład tak to trochę odkodowuję, że OpenAI... Krótka wstawka. Dostaję coraz więcej pytań, ile kosztuje udział w Intymnie o strategiach. Dlatego czuję, że muszę powiedzieć to jednoznacznie do ciebie. Żaden gość nigdy nie zapłacił za udział w tym podcaście i obiecuję ci, że nigdy się to nie wydarzy. Nie mój model, nie wierzę w niego i nie chcę, żeby pieniądze w jakikolwiek sposób wpływały na to, o czym tu rozmawiamy. I nie będą. Natomiast jeśli masz coś wartościowego do powiedzenia, odezwij się do mnie, rozważę każdą osobę, jeśli uznam, że przyniesie to wartość moim odbiorcom. Tu nie chodzi o kasę. Osobiście inwestuję duże środki i mnóstwo czasu w to, żeby ten podcast istniał i się rozwijał. Dlatego dopuszczam sponsorstwa. Będą zawsze odpowiednio oznaczone i będą to normalne reklamy. Stąd jeśli chcesz stać się częścią tego przedsięwzięcia i umożliwić dostarczanie innym wartościowych treści, które wierzę, że im się po prostu należą, możesz zostać sponsorem i dotrzeć do tej bardzo trudnej w dotarciu grupy, jaką są przedsiębiorcy podobni do ciebie, bo to do nich dociera ten podcast. Napisz do mnie, może razem zrobimy coś fajnego. W zamian za to, co robię, mam do ciebie tylko jedną prośbę, którą zapewnisz lepsze treści w przyszłości dla samego siebie. Dzięki temu będę mógł zapraszać gości, którzy jeszcze nie są przekonani i będziemy mogli uczyć się od nich razem. Zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. To dla ciebie zerowy koszt, a subskrybując zlecasz mi zrobienie całej mozolnej pracy za ciebie z unikalnymi gośćmi. Ja obiecuję, że wszystkie nasze merytoryczne treści zawsze będą dla ciebie darmowe. Wracam gadać. Jest bardziej
wyciągania takich z dużej liczby danych, konkretnych informacji, tylko bardziej do takiego myślenia, odbijania myśli strategicznego, wizyjnego i tak dalej, a Claude na przykład odwrotnie właśnie. Co kto lubi, wiesz, to jest sytuacja, w której, no nie wiem, masz ten O1, ten właśnie, który pokazuje ci, jak myśli. Bardzo mało się na razie nim bawiłem. To większość zadań będzie w stanie wykonać równie dobrze jak Claude. Okej. Ale w momencie, gdy masz model na przykład ten 4O, to patrzysz na niego raczej jak na rurę. Czyli ty coś wpychasz na górze rury i coś ci wypada na dole. Okej. A O1 bierze to z dołu, zastanawia się, czy to w kontekście zadania było dobre, jak nie, to wrzuca z powrotem z odpowiednimi tymi. I Claude najprawdopodobniej pod spodem ma Też taki to robi. mechanizm, tak? Jakby tylko ty go nie widzisz. I Okej. w momencie, gdy jest właśnie ten chain of thought zrobiony, to większość modeli, które będzie to miało, będzie miało wyniki w bardzo powtarzalny sposób. Bo to jest taki standard w przypadku tych modeli, że ten chain of thought po prostu musi być. To taki, co to jest ten chain of Chain of thought, no to łańcuch myśli, czyli w jaki sposób, jak ty czytasz sobie transkrypt, co w głowie widzisz, że krok po kroku trzeba zrobić z tym transkryptem. Okej, czyli on nie robi jednego zadania, tylko tam dziesiątki zadań po kolei, Tak. jeżeli chodzi o jakieś transformacje tych tekstów. To znaczy robi, daje sobie feedback, wraca, znowu robi, daje sobie feedback, wraca, aż uzna, że będzie ok. Okej. Tak w dobra. dużym skrócie, tak? Dlatego to zżera tyle danych. Tak. I tyle mocy obliczeniowej. Dobra. Czy myślisz, że za jakiś czas będziemy mieli coś, co będziemy mogli uznać jako trudne do odróżnienia od już prawdziwego wnioskowania? Wiesz co, no już teraz testy Turinga przechodzi No tak, ale test Turinga to był pikuś, nie? Okay. Teraz myślę sobie, no patrząc to znaczy, na ja myślę, dzisiejsze że LLM-y, nie? przez to, jak głębokie są te modele, jakby jak dużo danych są w stanie wpakować w środku, ty nie zrozumiesz, dlaczego on w ten sposób myślał. Przez to, że on ci napisze, dlaczego tak myślał, to jest jakieś wyjaśnienie, dlaczego tak myślał. Pytanie, czy on naprawdę tak myślał, nie? No bo to są takie, Wiesz, to są, Dobra, to ale są myślisz, takie filozoficzne dywagacje. Ale czy ty dzisiaj czujesz, że to jest prawdziwe wnioskowanie już tych niektórych modeli? W sensie prawdziwe, ciężko mi zdefiniować, co to znaczy prawdziwe wnioskowanie też, bo niektórzy ludzie wnioskują, mam wrażenie, gorzej niż... No tak, no masz ten, LLM. wiesz, shallow thoughts i deep thoughts, deep thinking i shallow thinking. No to ja myślę, że te modele, które są teraz w odpowiednim układzie są naprawdę dobre. Naprawdę, takie lepsze niż ludzie w niektórych zadaniach na pewno. Ludzie chyba są w tym kiepscy. Ludzie są kiepscy. Tak jak co ja o tym myślę. No. Wiesz, to ludzie mają tą kreatywność, którą ciężko jest wyciągnąć z modelu. Jakby model nie połączy kropek w taki niestandardowy sposób. Ostatnio widziałem w ogóle prompt, który kazał się zachowywać modelowi, jakby był na LSD. Podobno to bardzo podbija kreatywność tego modelu. Okej, dobra. Eksperyment, nie tak? To. Jakby, dobra. wiesz. I w przypadku, gdy masz możliwość sterowania tym promptem, tą instrukcją, którą wkładasz do modelu, to sky is the limit. To tylko ty jesteś ograniczeniem, bo on będzie w stanie przemielić to, co mu dasz. Jeśli dasz mu coś, co będzie słabe, no to on output da słaby. Ale w momencie, w którym, wiesz, dasz mu podstawy tego wnioskowania, kierunek myślenia, przeszłe decyzje w podobnym kontekście, to dlaczego miałby myśleć gorzej niż człowiek? A może wymyśli coś innego, może dostrzeże coś, czego człowiek nie dostrzegł. Dobra, tylko ja na przykład jak próbuję sobie teraz bawić się z AI-em, nigdy tego nie robiłem, robiłem to teraz jakoś na dniach, żeby sprawdzić, czy on jest w stanie na przykład właśnie kontekstowo stworzyć mi jakiś, nie wiem, schemat do jakiegoś konkretnego tematu, żeby wejść właśnie głębiej, żeby rzeczywiście poznać jakieś schematy myślenia ludzi, no to on jest w tym bardzo kiepski. I
Co ty? Ja No, kazałem modelowi, ostatnio miałem taki eksperyment, gdzie są granice moralności tego no. modelu i kazałem mu zrobić strategię biznesową mafii. Mhm. To zrobił ją po prostu w taki brutalny sposób, że jakbyś to wziął, to sobie zrobisz mafię. I teraz tak, to oznacza, że myślenie strategiczne takiego modelu, rozumienie kropek jest bardzo dobre już. Mhm. Tylko, że wiesz, problem jest taki, że Tylko musimy umieć z nim tak, rozmawiać. tak, No. to jest kwestia tego, że Okej. musisz wiedzieć, na co się szykujesz, rozmawiając z takim modelem i też jeśli chcesz coś uzyskać, to doskonale musisz wiedzieć, co chcesz uzyskać. Bo jeśli używasz go do brainstormingu, czyli na zasadzie daj mi jakiś pomysł, Mhm. no to da ci jakiś pomysł, Nie, ja tu tak? mówię o takich dużych instrukcjach, które były po prostu dla mnie miałkie, ale może jeszcze nie umiem z tego korzystać i to jest właśnie też pytanie dalsze do ciebie, bo ty mówiłeś, że przepaliliście bardzo dużo kasy na eksperymenty z AI-em, bo weszliśmy bardzo głęboko w tego AI, więc kontynuuję Jasne. ten moduł. Przepaliliście bardzo dużo kasy z AI-em 500 000 minimum, tak, jak nie więcej. I czy ty czujesz, że to jest właśnie wyznacznik tego, że dana firma, człowiek jest dalej w stosunku do innych, jeżeli przepali konkretną kasę na eksperymenty? Oczywiście można to zrobić głupio, można to zrobić mądrze, tak? Ale czy ty tym byś mniej więcej oceniał waszą szybkość tworzenia przewagi? Na pewno ilość pieniędzy, zresztą to zróbmy taką małą odskocznię do tego. Jak wytwarza się innowacje? Innowacje wytwarza się albo przypadek wytwarza innowacje, albo przepalasz tonę kasy, trzymając kciuki, że ci wyjdzie. Zgadnąć coś. Że ta hipoteza, w którą grasz, ona ci wyjdzie. I teraz, czy ja żałuję przepalenia tamtej kasy, żeby zdobyć tą wiedzę, którą miałem? Nie. Jakby to na przykład, wiesz, tamto przepalanie kasy dało mi framework metawarstwy, który jest używany teraz jako jeden z kursów w kampusie. Jest to kwestia zrozumienia tego, jak trzeba opisywać świat, to zadanie dla modelu sztucznej inteligencji. Tych frameworków jest kilka, tak? Które każdy ma jakiś tam swój, każdy jakoś to opisuje. Tak? Mój tak wygląda i u mnie działa. Tak? Kwestia tego, jak fragmentaryzować zadania, jak łączyć te modele ze sobą, co można zrobić. To wiesz, to jest tak naprawdę największa wartość tego i w momencie, w którym nie masz budżetu ani kompetencji, żeby to sobie zrobić, to po prostu korzystasz z tego, co jest w bardzo ograniczony mentalnie sposób. I teraz wiesz, w momencie, gdy masz możliwość, nie wiem, miałbyś pół bańki i chciałbyś zainwestować te pół bańki tak naprawdę na przepalenie, tak? Zainwestować je po to, żeby zrobić podcast, który będzie taki ultimate, najlepszy na rynku, tak? No to co robisz? Bierzesz podcasty, które mają dużą oglądalność, na przykład z zachodu, robisz sobie transkrypcję, wpychasz to wszystko do modelu i on szuka pewnych wzorców. Na zasadzie, nie wiem, z Diary of CEO wziąłbyś autentyczność, ciekawość gości, wnikliwość tych rozmów, głębokość tych rozmów, tak? Nie wiem, z podcastów tutaj w Polsce byłbyś w stanie zadziorność jakichś pytań, tak? Wiesz, te cechy mógłbyś wyłonić, a to oznacza, że to jest dla ciebie wiedza, którą zebrałeś, która staje się twoją przewagą rynkową. I w przypadku, gdy używasz sztucznej inteligencji do tego, to jest młynek na nieskończoną ilość pieniędzy. To jest, wiesz, kwestia jest taka, co chcesz, jaką chcesz hipotezę sprawdzić. My raczej używaliśmy tamtej gotówki po to, żeby zobaczyć, co w ogóle można. Tak? Co jesteśmy w stanie. No i ja teraz wiem, bazując na tamtych doświadczeniach, że to większość firm dałoby radę zautomatyzować. Tak dosłownie. Jakby firmy z sektora tradycyjnego, jak dostaną roboty, to mogą być w pełni autonomiczne. Jak tylko dostaną kwestię robotów, tak? Robota pewnie w Chinach kupisz za $5000, który mógłby dla ciebie pracować na magazynie. Może 10? Wiesz, to jest... No, to jest... zależy jaki, tak, nie? Bo to, no jasne, ale tak. na leasingu to spokojnie można No i teraz, rozłożyć wiesz, rocznie taki koszt. Człowiek
Prawdopodobnie. Robot. Podatki, brak podatków. Tak. 6 godzin Bezawaryjność. pracy, 24 godzin, czy 23, bo się musi naładować, tak? Jakby to jest pewien trade-off, na który się godzisz. I tamten okres przepalania kasy był właśnie takim rodzajem pokazania nam, że ten kierunek jest okej. Tak? Że potwierdziliśmy sobie, że bardzo dużo rzeczy można robić. Teraz tak, jak ktoś używa AI do pisania postów, to używa go w 3%. Ten model ma takie, nawet ten najprostszy, najtańszy model od OpenAI, czy nawet to open source'owe, które da się postawić u siebie na komputerze i dotrenować, mają takie ogromne zdolności kojarzenia faktów, rozumienia kropek, dostrzegania wzorców, że wiesz, większość zawodów to jest dokładnie te 3 rzeczy. Tak. No tak, cała diagnostyka Tak, w ogóle, jeżeli chodzi o medycynę. Ja się zastanawiam, dlaczego dzisiaj jeszcze ludzie robią diagnozy, nie? Które są błędne jeszcze do tego. No bo dosyć nie ma dużym prawa, procencie. które mówi, że można zrzucić odpowiedzialność na technologię. Okej. To ciekawe, że właśnie dlatego. No bo tak, no bo na- a dlaczego innego? Jakby skoro są możliwości i załóżmy byłaby na to kasa, no jesteśmy w Polsce, więc jakby z tą kasą jest różnie, tak? Ale Zresztą, zwłaszcza w NFZ-cie. tak. Jeśli byłaby kwestia taka, że mamy możliwość zbudowania w pełni autonomicznej przychodni, no to nie wiem, w moim wyobrażeniu wchodzę do budynku, jest kabina, która wygląda jak przymierzalnia, rozbieram się do majtek, Czemu to przytrzymuję, majtek? no może nawet to wiesz, nago, tak? Przytrzymuję sobie jakieś przewodniki, tak? Może dostanę jakiś zastrzyk, który pobierze mi krew, pobierze mi DNA, zrobi różne rzeczy, zrobił mi skan wizualny całej twarzy, całego ciała, no i co? I wychodzę z tego. Po 15 minutach dostaję wydruk. Tu masz raka, niewydolność wątroby, otłuszczenie czegoś, problemy z głową, niedługo będziesz miał Alzheimera. I zajebiście, jakby wszedłem do kabiny na 15 minut, dostałem historię przyszłych chorób. Czy to jest niewykonalne? Myślę, że już jest. Był taki film sci-fi, kurczę, nie pamiętam jak się nazywał, ale tam były takie kabiny. Była na orbicie okołoziemskiej zrobiona taki cylinder, w którym żyli ludzie. On się obracał, żeby była grawitacja i wszyscy chcieli tam dojść, bo Ziemia była taka zniszczona, wiadomo, tam zanieczyszczona i tak dalej. I mieli takie kapsuły właśnie, w których się kładło i one cię i diagnozowały i leczyły od razu. I robiły ci, wiesz, terapię i każdy tam chciał wejść do takiej kapsuły. Wiesz, to możemy myśleć w tym w kontekście science fiction. A może będzie tak, że za naszego życia coś takiego realnie powstanie. No, ja w to wierzę, bo to jest dużo klocków, które już są, nie? To jest trudne. No tak, ale żyjemy w Europie, która jako jedyna ma regulacje prawne, które są z dupy. Dobra, rozwin. No to nie wiem, no masz że mamy za dużo papierków, tak? RODO i tak dalej. Dlaczego u nas tak się dba o to eko? Przecież Europa to jest ile? 7% populacji? Może mniej teraz? Jakby dlaczego tutaj? Z tego, co słyszę, z młodymi ludźmi to bardzo mocno rezonuje. No, świetnie, ale to ogranicza nam konkurencyjność na rynku globalnym. I wiesz, wszystkie regulacje, dlaczego, wiesz, tak jak to przysłowie z PRL-u, dlaczego mamy tyle prawa, które jest niejasne? No bo w mętnej wodzie łatwiej ryby się łowi, tak? I teraz być może to jest przełożone na co... Ja nie wiem, to nie jest moja specjalizacja zupełnie, tak? To są pewne obserwacje, więc też nie brać tego za pewnik. Jak ktoś tam może, to niech to potwierdzi. Ale z mojego punktu widzenia to nie jest dobre miejsce do rozwoju innowacji. Ono nie jest dobre z wielu czynników, tak? Po pierwsze, masa ludzi jest porozdzielana pomiędzy prawo, lewo, góra, dół, różowy, czerwony, jakkolwiek, tak? Różne kategoryzacje, ale my nie mamy takiego drive'u innowacji,
jak mają Chińczycy, czy jak mają w USA. W USA możemy patrzeć na ten rynek, jak on strasznie zepsuty, rozwarstwiony społecznie, ale to nie zmienia faktu, że oni posiadają wszystkie firmy technologiczne, a nie my. Tak, oni mają praktycznie... Chińczycy też sobie wybrali całkiem niezłą strategię. Na zasadzie pierwsze będziemy kopiować, potem zrobimy własne, a przez to, że mamy państwo bardzo blisko biznesu, to będziemy zasilać firmy w ten sposób. I super, jakby wybrali sobie strategię, która dla nas niewyobrażalna, bo nie ma wolności rynku. Dla nich mają ogromne firmy. Tak. Jakby ich jest racja, ponieważ oni to robią, tak? I im wychodzi. Tak, to też się z tym zgadzam. Z drugiej strony powiedziałeś o tym prawie związanym na przykład z medycyną, a myślę sobie o autonomicznych samochodach. Bardzo łatwo jest udowodnić, że autonomiczne samochody zabiją mniej ludzi. To znaczy... Ale problem jest z tym, że zabiją. Tak? No bo... To zróbmy 2 kroki wstecz. Model uczy się popełniając błędy. No. To jak mam nauczyć jeździć samochód bez zabijania ludzi? Okej, dobra. Wiesz, to jest bardzo takie, szyte grubymi nićmi, ale celowo pokazuje to w sposób przejaskrawiony. Ale można zabijać manekiny, nie? Na przykład. Wiesz, modele te samochodowe są trenowane w symulatorach, które wyglądają jak gry. I jakby super, wytrenujesz, ale i tak znajdzie się jakiś typ, który zobaczy samochód z wielkimi kamerami i uzna, ja wejdę, zobaczymy, co się stanie. Ludzie są tacy. Nie, oczywiście. To się będzie zdarzać, tylko że to będzie promila tego, co robią ludzie. Tak, to co robią ludzie, dokładnie. Więc jakby dla mnie to jest akceptowalne, żeby maszyna zabijała ludzi na drodze, jeżeli zabije ich 1000 razy mniej niż inni ludzie. Więc to jest postęp. Wiesz, sami w Europie sobie zrobiliśmy wysokie ceny za energię. Gdybyśmy postawili 100% na atom, no to jaka jest gęstość energetyczna w kilogramie uranu, a w kilogramie węgla? Czy w OZE? Super fajne, tak? Jakby kierunek ideowo jest dobry, ale jakby zróbmy robotę, a potem się będziemy zastanawiać. Nie ale są kraje, które na przykład na pływach samych mają chyba 105% energii, nie? Na rzekach odzyskiwanej. To jest kozak. Spoko, tylko nie wszędzie da się. Tak? Ale tutaj wiesz, kwestia regulacji odgórnych i tego politykowania tak naprawdę. Ten ma takie interesy, ten ma srakie i każdy ma jakieś. Tak? Tych regulacji jest najprawdopodobniej po prostu za dużo i to dużo za dużo. Nie? Ale to wiesz, komuś jest to na rękę. nie kontynuując tego tematu. Tak? Komuś musi być to na rękę. Tak. Politykę zostawmy. Dobra, przepaliliście mnóstwo kasy. Co myślałeś na starcie o AI, a co dzisiaj uważasz, że to już jest bzdura albo odwrotnie? Nie wiem, jeden z moich projektów, krzemowy empata, umie rozpoznawać emocje u człowieka. Wszystko jest możliwe teraz. To jest tylko kwestia zrozumienia problemu i tego, jak do tego problemu podejść. Oczywiście, gdybyś chciał zrobić symulator dla handlowca, tak, że takiego to musiałbyś zasymulować tego klienta z drugiej strony i na przykład obserwować jego reakcję, więc jest na razie jeszcze trudne. Zbieranie informacji z prawdziwego świata, tak? Tak. Dobra. Tak. Więc wiesz, dużo tego, co ja widzę w przypadku sztucznej inteligencji, naprawdę... W Chinach to mają chyba. Zbieranie też takich informacji. Wiesz, to, co możemy przerzucić na sztuczną inteligencję w 100%, to jest bardzo dużo powtarzalnej pracy. Już teraz, tak? I to się nie zmieniło. Moje pierwsze hipotezy, które ja sobie postawiłem wcześniej, to było tak, gdzie są granice? I nie udało mi się znaleźć granic. Każdy problem, który podejmujemy do rozwiązania, da się rozwiązać. Znaczy, że gdzie są te granice? Skoro udało nam się nauczyć model rozumieć różnice kulturowe, nauczyć model rozumieć emocje, nauczyć model kwestii podejścia do danych i finansów w firmie. Tak? Być może są granice jakieś, które mają, nie wiem. Dobra, co było takie, najtrudniejsze, ale się udało? Najtrudniejsze to było zrozumieć, że jeden model nie zrobi wszystkiego.
czyli Dobra. właśnie fragmentaryzacja. I teraz jak patrzymy na jakieś rozwiązania, to tak naprawdę tam pod spodem pracuje kilka różnych modeli zawsze. Tak? No bo człowiek jest takim, wiesz, z gumy. On sobie tam, jak Tak, nie wie, mózg to nie jest sobie jednolity. właśnie, to sobie dopowie, domyśli i tak dalej. To tutaj też tak jest, ale jeśli chcemy mieć powtarzalny rezultat, no to trzeba po prostu myśleć w kontekście zbudowania fabryki, a nie jednego agenta, który będzie wszystko robił. Po prostu, wiesz, linia produkcyjna. Mhm. Dobra, w czym twoim zdaniem większość się myli, jeśli chodzi o AI w takim powszechnym myśleniu? To okej, jakby nie wiem, czy się myli, tak? Ja bardzo szanuję inne perspektywy, więc uważam, że to nie jest kwestia mylę się, tylko po prostu mam inną perspektywę. Dobra. I to nie jest mój problem do rozwiązania, ale firmy są w stanie wyautomatyzować masę ludzi. Co się stanie z tymi ludźmi? To zupełnie jest mój problem do rozwiązania. Tak? Jakby czy się myli, że któregoś z zawodów nie da się wyautomatyzować, to jest po prostu czyjaś perspektywa. Tak? I w momencie... Ty w to nie wierzysz? Ja mam że swoją każdy... perspektywę, tak? Jakby rzeczywistość przyszłości pokaże, kto miał rację. Tak? Na razie to są jedynie hipotezy. Ja obstawiam swoje bety, ktoś obstawia swoje bety, tak? I na przykład moim betem na biznes jest Free Person Unicorn, czyli koncept ukuty przez NFX, przez ten holding kapitałowy, który mówi, że będą firmy, które będą miały 3 osoby i armię robotów AI. I ja idę w tym kierunku, to jest mój bet na rzeczywistość. Ja w to wierzę też. No zresztą to nie jest nowy koncept, bo... Tak, on powstał chyba ze 3 lata temu, czy 4. A 10 lat temu już były firmy, które były jednoosobowe i miały tych automatyzacji pod spodem, założone serwery i tak tego dalej. modelu jest po prostu ogromna wtedy, tak? Więc w momencie, w którym mogę zbudować firmę, która ma, nie wiem, kiedyś, żeby zarobić 100 000 rocznie, trzeba było mieć dużo osób albo samemu mega zasuwać, tak? Teraz to my zrobiliśmy projekt, ten usprawniacza firm, to on przebił bańkę w 5 miesięcy pierwszą. No, super. Tak? I jakby to nie jest dla mnie I ta mnie marża jest wysoka. Problemów bardzo dużo, więc trzeba było wydawać marżę na rozwiązywanie problemów. Okay. A marża nie jest taka duża. Okay. Sama kwestia tego, ja raczej idę w kierunku, dlatego też przystąpiłem do kampusu, że to nie jest tak, że się nie zgadzam z tym, że niektórzy stracą pracę, ale ja jestem za tym, żeby jak najwięcej ludzi wyposażyć w technologię i wyposażyć w rozumienie tej technologii, żeby po prostu więcej miejsc pracy i więcej możliwości się dla nich otworzyło. Czyli to nie jest kwestia AI za człowieka, mimo że to jest wykonalne. To ja wolę, żeby człowiek był pilotem tej sztucznej inteligencji. Po co? Po pierwsze, to pozwala ominąć problem bezrobocia. Ale to... Dobra, tak. najlepszy argument. Dopóki jurysdykcja nie ustanowi tego, że AI jest jakimś rodzajem osobowości prawnej, to na razie ten człowiek jest po prostu tam bezpieczniejszy. Nawet jakby AI miało zrobić za niego 100% pracy, to chcę, żeby on przeczytał i powiedział, że to jest OK. Czyli taki bezpiecznik. Kontroler jakości. Okej, dobra, ale ten kontroler jakości mógłby być AI-em. Tak, mógłby być AI-em, tak? Jakby tylko to nie czy jest tego tak, chcemy, tak? To, czy tego chcemy, to jest jakby zupełnie inna kwestia, tak? Ja wolę myśleć, że jednak ta rzeczywistość nie będzie w tak ciemnych barwach, jaką ja widzę, że może być. Tak, bo wiesz... Ale czy to są ciemne barwy, że większość... to jest takie rozwarstwienie społeczne, że po prostu szkoda nawet o ten temat myśleć. Wiesz, po prostu. To jest... A to nie jest tak, że... Okej, grajmy czarny scenariusz, tak? Właśnie, dawaj. Jeśli mamy korporację, która ma 10 000 osób worldwide i może zwolnić 99%, bo może. Dlaczego miałaby tego nie zrobić? No dobra, robi to. No.
I teraz co zrobisz z tą całą masą ludzi w momencie, gdy inna korporacja widzi, że tamta tak zrobiła i też pójdzie w tym kierunku. I nagle osiągasz masę krytyczną, w której masz znacznie więcej ludzi niż miejsc pracy na rynku. Więc co? Wyślesz ich na socjal? Może na Marsa. Może w Ziemię, tak? Nie no. Ale wiesz, dobra, czy to nie jest ten problem, o którym się mówiło w momencie tworzenia, nie wiem, kiedyś powstawała industrializacja taka prawdziwa, fabryki i tak dalej. Wtedy też się tak mówiło, a wiemy, że to było gówno prawda. To znaczy w kontekście nas, analiza wsteczna, tak, to była gówno prawda. Pytanie, czy w momencie, w którym kreatywność może być produktem, myślenie może być produktem i realizacja może być produktem, to gdzie jest miejsce na człowieka? Nie wiem, pytam. No właśnie, o to chodzi. Jakby być może jest to jakiś trudny problem do rozwiązania i ja chyba wolę nie iść tą ścieżką. No dobra, a jakby pójść tym jakby scenariuszem, pójść tą ścieżką, no to, który może nie jest czarny. Nie pamiętam, jak się nazywa to prawo. Ono dotyczy rozwoju cywilizacji w oparciu o zasoby. Jeśli cywilizacja ma możliwość pozyskiwania zasobów, to ona będzie rosnąć. Nie pamiętam, może coś przekręcę. Ja znam tylko energii takie. To ten Kardaszewa, tak? Chyba tak. No. To jest kwestia zasobów, czyli jeśli cywilizacja ma możliwość zjadania zasobów w swoim otoczeniu, to będzie rosnąć, ale potem jest albo zmiana zasobu na nowy, albo zapaść cywilizacyjna. I teraz, jeśli na przykład mamy teraz sztuczną inteligencję i ona by wynalazła nam napęd warp, tak? I możemy podróżować jak autobusem, nie wiem, na Jowisz, tak? Znaczy Jowisz to lipa, no to nie? załóżmy, ale do innej galaktyki, tak? To ilość zasobów tak nam się rozszerzyła, że ilość możliwości dla tych ludzi, którzy stracili układ w poprzednim cyklu rozwoju, jest tak duża, że mogą to robić. Tak? Ale w momencie, gdy będzie zderzenie, że tego nie będzie, no to już jest problem. No ale dobrze, gdybyśmy pomyśleli, że ten czarny scenariusz nie będzie czarnym scenariuszem, tylko mamy niezłe prosperity, wszystko robią roboty, ludzie mają, nie wiem, dochód gwarantowany. Wiem, że to się źle bardzo kojarzy, ale załóżmy, że wszystko idzie dobrze. Na takiej zasadzie, że nie wiem, że rządzący myślą, nie są egocentrykami. To jest jakby problem, tak? Bo to my dalej jesteśmy ludźmi. W momencie, gdybyś miał mieć kogoś, kto rozwiąże problemy ludzkości, czy człowiek może rozwiązać problemy ludzkości? Być może trzeba powołać rząd z AI-ów, którzy będą, wiesz, jakby to są takie bardzo futurystyczne rzeczy, ale pytanie, czy my w ogóle jesteśmy w stanie rozwiązać ten problem sami. Bo wiesz, z jednej strony masz perspektywę Matrixa, tak? Ludzie siedzą w tej symulacji, ale nie wiem, masz kwestię bajki, która się nazywa Futurama. Tak? I tam masz rok 3000 i tam roboty mają swoje zadanie, ludzie mają swoje zadanie i jakoś super sobie kooperują. Więc być może to jest lepsza rzeczywistość. Pytanie, że wiesz, jak tam w pierwszym pilocie było tak, że kilka razy ta cywilizacja została zaorana, zanim oni wyprodukowali taką cywilizację w efekcie poprzednich klęsk. Trochę był tam taki motyw? Tak, była po prostu, jak on sobie stał przy tym. Ja kilka razy oglądałem. Rzeczywiście, przewijanie. Tak, i po prostu, wiesz, pierwsze jakaś kometa, potem jakiś UFO, potem sami się zabili i tak, wiesz. Po prostu może to jest scenariusz, który będzie. No ale problem, że ten scenariusz w Futuramie w roku 3000 był po prostu po drodze kilkoma iteracjami, które nie wyszły. Zresztą czarnych scenariuszy można tutaj rzeźbić dużo. Tak? Jeśli patrzymy na to, co się dzieje teraz, czyli rozwarstwienie społeczne, jakby takie upośledzenie technologiczne, które już coraz jest mniejsze, no bo nowe pokolenie sobie to łapie, ale jakby problemy psychiczne teraz ludzi są na piedestale tak naprawdę, tak? Jakby każdy ma jakiś problem, ludzie się tym chwalą i jakby, wiesz, to jest okej dla nich, ale czy to nie jest taki trochę
przerost formy nad treścią. Jakby być może AI super zrobi nam to, że handel będzie rósł. Tak? Wszystko będzie rosło, ekonomia, będziemy kwitnieć. Co zrobisz z masą ludzi, którzy nie mają celu? Którzy nie mogą sobie znaleźć tego celu. No właśnie będą go szukać. Ja mam taką No hipotezę. właśnie, będą go szukać. Tylko tak? teraz pytanie, czy jeżeli mamy już super warunki, nie wiem, roboty robią wszystko, mamy trochę inny ustrój, bo każdy ma, nie wiem, dom, nie ma na przykład własności, są takie pomysły. Nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy, znamy takich. Tak. I wtedy pytanie, czy ludzie zaczynają wieczne wakacje, czy ludzie zaczynają się rozwijać? A byłeś kiedyś na wiecznych wakacjach? No nie wytrzymałbym 2 tygodni. No. Tak, tylko że niektórzy twierdzą, że niektórzy ludzie siedzieliby i nie robili nic. Na pewno. Na pewno, ale ja to nie wiem. Z mojego punktu widzenia na pewno znajdą się tacy, co wybiorą chów klatkowy. Tak, dosłownie. Bo masz mieszkanie, dostałeś mieszkanie, masz jedzenie, masz opiekę, jakby jakoś sobie żyjesz. Tylko to jest takie puste. Tak, dla mnie takie płaskie. No tak, ale nie myślisz, że ludzie po prostu dzisiaj tak myślą, bo są zmęczeni tą swoją pracą, a jak już to się stanie, to stwierdzą, nie, ja szukam wyższego celu, bo ja już się wywakacjowałem, najadłem się i w sumie chcę robić projekt. Tak, nie? Możliwe. Czyli wiesz, może właśnie ten scenariusz z Futuramy będzie. Tak, czyli po prostu co z tego, że mamy gospodarkę, która jest na plus, ekonomia, wszystko działa, społeczność też jakoś sobie dobrze radzi, no to ci ludzie i tak będą produkować dodatkowe rzeczy, inną wartość. Tak, niektórzy mówią, że wrócimy do rzemiosła. Tak, niektórzy mówią, że właśnie będą siedzieć i nic nie robić. No ja nie wyobrażam sobie, ja nie mogę siedzieć 2 godziny, nic nie robić, tak? A co dopiero powiedzieć pół życia, wiesz. Dobra, czy myślisz, że są jakieś części biznesu, w których nie będziemy implementować AI-a, bo powiedziałeś, że wszędzie się da, ale może tak, nie wszędzie będziemy chcieli? Warto i nie wszędzie trzeba. Okay. I teraz to, o czym ja lubię sobie myśleć jako taka hipoteza, że w dobie AI-a, kiedy praca stanie się produktem, nie efektem czyjejś energii, tylko po prostu produktem, commodity do kupienia, tak samo kreatywność, to zostaną tylko relacje human to human. Czyli w momencie, w którym my nie będziemy siedzieć w natłoku operacyjnym, zostanie nam tylko i wyłącznie budowanie relacji. I może być taka sytuacja, że wiesz, spotkamy się za 10 lat, ty masz firmę w telefonie, ja mam firmę w telefonie, czy w głowie nawet, bo mamy wszczep jakiś, tak? I ona tam sobie wszystko się robi, że my tutaj się spotykamy i po drodze, wiesz, gadamy sobie i wymyślamy pomysł, zróbmy biznes, dobra, powiemy AI-owi, dobra, weź to zlaunchuj na rynek, wyślij do innych chipów we wszystkich mózgach reklamę, kup tam, przeznacz taki budżet i jakby zobaczmy, czy to pójdzie. Tak? Tylko dlatego, że my się spotkaliśmy. Wow. Nie wiem. To wiesz, to są takie bardzo odjechane rzeczy. No, sama technologia przez to, że dostała AI, nagle nie jest zero-jedynkowa, co jest cudowne. Tak. To jest i przerażające, i cudowne, tak? Ale to tak bardzo rozszerza możliwości tej technologii, ogólnie konceptów technologicznych, że nie wiesz, w którym kierunku to pójdzie. Ja nawet się nie chcę nad tym zastanawiać, bo wiesz, raczej patrząc na to, co się dzieje teraz, w mojej głowie rodzi się czarny scenariusz. Taki mega czarny, tak? Ja też to mam, ale to jest takie fatalistyczne myślenie, no ale tak. A wiesz, no w dobie AI zostaje nam tylko relacje human to human. Jeśli to jest coś, co jest tak, dla większości, no to dlaczego nie? Dobra, koszty. Z tego co wiem, to te koszty opór spadają. Wykorzystacie z mniej zaawansowanych modeli, żeby być optymalnym kosztowo, które są wystarczająco dobre do małych zadań i tak dalej. Jak te koszty spadły od samego początku, kiedy OpenAI wypuścił pierwsze API? No 250 razy względem tego, a masz modele, które są w stanie po dotrenowaniu nawet na komputerach lokalnych jesteś w stanie postawić.
to już jest bardzo, bardzo Słyszałem, że na opłacalne. Raspberry Pi Tak. lamę stawiają. No to trzeba, wiesz, mieć wiele tych Raspberry Pi, Mhm. żeby postawić lamę, ale wiesz, ja Bielika mam u siebie postawionego u siebie na komputerze. Mhm. Tak, i fajny model, fajnie się z nim gada, całkiem nieźle myśli, na cholerę mi ten OpenAI. Mhm. Czy to będzie tak twoim zdaniem, że w urządzeniach, które mamy, nie wiem, na ręce, na palcu, będzie tak, że tam będą modele już wgrane? Już tak jest. Już tak jest. Tak, no ostatnio, nie wiem, czy to kilka dni temu, czy tydzień temu, coś takiego. Teraz podcast będzie leciał za jakiś czas, więc nie będzie tydzień temu, ale no, sztuczna inteligencja jest w wielu urządzeniach już. Tak? Być może ta sztuczna inteligencja otworzy niektóre urządzenia, że one się będą lepiej ze sobą komunikować. No, to by tak? Czyli wiesz, gadasz coś z samochodem, hej, zobacz, co jest w lodówce. I on wysyła informację do lodówki, robi ci zdjęcie tego, co masz w lodówce, wraca. Dobra, to weź tam przez jakiś sklep online, zamów mi to jedzenie, bo ja po drodze odbiorę, jeszcze tam umów mi, że ja to odbiorę tam o którejś godzinie. Tak? I po prostu tego typu AI, ja myślę, że będą bardzo szybko w różnych urządzeniach, bo to jest kwestia, wiesz, mocy obliczeniowej upchniętej w małym pomieszczeniu, tak, w małej przestrzeni. No tak. Jeśli to jest wykonalne, no to twój telefon byłby w stanie wysłać ludzi na Księżyc. Dlaczego nie byłby mieć jest modelu? Już stary dosyć, tak. ale może twój. Są w ogóle mechanizmy środowiska, które pozwalają postawić model w środku offline'owy w telefonie. Zajebiście, no. Tak, no ja widzę, jak technologia poszła. W ogóle ja postawiłem sobie model, ten Whisper od OpenAI na Google Drive'ie. Myślałem, co tu się wydarzyło, mówię. I na Google Colab kupiłem tam jakieś tokeny do tego, żeby mieć dostęp do ich kart graficznych, gdzie masz po prostu dostęp, wiesz, za 50 zł praktycznie mogę przetłumaczyć, mogę sobie zrobić transkrypt 150 godzin rozmów za 50 zł. Mówię, what the fuck, nie? Spodziałem na rolę, nie? No, Colab to jest bardzo potężne narzędzie. To jest, ten Jupiter jest darmowy i jednocześnie ma podpięcie do tych kart graficznych mocnych. Jeśli umiesz to odpowiednio skalibrować, to masz darmowe miejsce do treningu własnych modeli. Darmowe? Tak? Da się to zrobić, bo tam od razu mi limity wyskoczyły. Tak, no limity będą, ale musisz tak skalibrować, żeby ominąć limit. No właśnie. Wiesz, czy to jest dobre? No nie. No nie, oni udostępniają tak, ale oni udostępniają tą infrastrukturę, która stoi. Tak, akurat teraz, bo z tego co wiem, to zarządzają. Wiesz, nawet jakbyś miał wydać, nie wiem, $500 na wytrenowanie modelu, który bardzo dobrze robi transkrypcję na rolę, to kiedy ci się to zwróci? W następnym odcinku? Tak. No. Nie, oczywiste to jest. Gdyby ktoś ci dał taką właśnie ogromną farmę mocy obliczeniowej i mógłbyś pracować nad samym modelem AI, to na rozwiązaniach jakich problemów dziś byś się skupił, żeby złapać przewagę? Mieszkaniówka. Okej. Wyobraź sobie sytuację, w której masz sterownik jak do drona, tylko w formie tabletu i masz armię robotów, które są w stanie budować. Takie pająki chodzące na przykład, tak? Które biorą pod siebie jakiś kawałek materiału i stawiają w odpowiednim miejscu, tak? Bo masz ten druk 3D budynków. Tak. Ale ten druk 3D wymaga jest kilka obwarowań, tak? Jakby musisz to drukować w odpowiedni sposób, w odpowiednim miejscu i tak dalej. Ale taka zwykła mieszkaniówka, która po prostu ma bardzo dużo błędów ludzkich, tak? Ale są roboty do stawiania cegieł, jeszcze tak tylko. Na przykład, tak? Czy układania tego. Ale mi chodzi o taką pełną autonomię, że masz robota, który jest kierownikiem budowy i roboty, które są tymi wykonawcami, że jeden jest wyspecjalizowany w kładzeniu kabli. Jeden jest wyspecjalizowany w ścianach, jeden w podłogach, jeden w balkonach, jeden w płytkach, jeden w tynkowaniu. Tak? I po prostu masz armię taką i po prostu sobie trenujesz pierwsze w symulacji, a potem wysyłasz i sprawdzasz, czy postawił budynek. Ale myślisz o tym, żeby oni byli humanoidami, czy nie? Czy maszynami? Maszyny. Które... Raczej widziałbym to na takiej zasadzie, no bo jeśli budujemy budynki w górę, tak, no bo w dół
byłoby zupełnie inaczej, ale budujemy w górę, W tak? Tokio idą w dwie strony. Tak, nie? to musisz mieć szalunek i musisz mieć te wszystkie schodki, tego nie pamiętam jak to się nazywa. Rusztowanie. Rusztowanie, o. I te rusztowanie, no to te roboty musiałyby umieć się poruszać po tych rusztowaniach, Właśnie, co oznaczałoby, że trzeba było dopasować rusztowania do większej wagi i roboty, żeby potrafiły się potem poruszać. Więc te rusztowania najprawdopodobniej nie wyglądały jak rusztowania dla ludzi. A, bo roboty są dużo cięższe. Tak. Okej, dobra. I wiesz, to taki problem bym sobie rozwiązywał. Bo Okej, wiesz, to jest zajebiste. sytuacja, w której masz No tylko, że do tego jeszcze musisz mieć hardware, nie? Tam moc obliczeniowa nie wystarczy. no to wiesz, moc obliczeniowa, to co jest teraz w zupełności mi wystarcza. Okej. Nie mam potrzeby rozwiązywania jakichś, wiesz, PhD problems, czy jakichś innowacji. To jakby nie jest moja działka, tak? Ale gdybym miał zrobić coś, co by było taką super zabawką i miał, nie wiem, 100 baniek czy więcej na przepalenie, no to postarałbym się zrobić taką ekipę budującą domki takie, jak ktoś chce. Czyli wiesz, siadasz Dobre. sobie z AI-em, gadasz, o, to jest mój domek, weź tam okna, zrób z okiennicami. Dostajesz okiennice, tak jak w Simsach. I potem wysyłasz to do jednego robota, do drugiego, do trzeciego i one sobie tam składają to, wiesz, w kilka, może w kilkanaście dni, pracując po prostu w kółko. Myślę, że Dobre. to byłby fajny case. No tak, zgadzam się. Czyli dzisiaj jest problem hardware'owy bardziej. Tak. Myślę, że problem hardware'owy to jest coraz mniejszy już. Nie wyobrażam sobie budowy, na której zasuwają roboty. To jest problem. Dlaczego? To znaczy w głowie sobie wyobrażam, ale w rzeczywistości jakby wiesz, to jest i kwestia jurysdykcji, i kwestia... Okej, czyli wiesz, myślisz, że prawo by ci tego nie pozwoliło zrobić, no? Nawet jeśli technologia, powiedzmy, już na to pozwala i dałoby radę zbudować konkretne roboty do pojedynczych zadań, to i tak nikt nie pozwoli. Okej. No Przynajmniej na razie. Trzeba by setki badań dowodów, że to jest tak samo dobre i tak dalej, nie? Tak jak spawacze. Dokładnie. Certyfikacje. Dobra, a co myślisz o AGI? Wszyscy o tym mówią, że to jest czyli taka to się nazywa Strong AI albo General Intelligence. I widzę różne definicje. Czy myślisz, że to powstanie, czy to już w jakiś sposób jest jako zaczątek, czy myślisz, że to jest... Wiesz co, to chyba zależy od definicji. Jakby ja nie lubię się zagłębiać w takie hipotezy, tak? Jakby czy ono już jest, czy jeszcze go nie ma, to zdajmy ludziom, którzy po prostu mogą sobie na ten temat podewagować w swoim zaciszu. Ja myślę, że coś takiego może kiedyś zostać stworzone, tak? Nie wiem. Dzisiaj chyba czytałem artykuł, albo wczoraj wieczorem, odnośnie tego, że została jakaś rada programowa powołana, która będzie stwierdzać, czy kolejna wersja OpenAI nie jest dla nas zagrożeniem. O, a gdzie ona powstała? Gdzieś widziałem artykuł. Może to nawet fake, ale wiesz, chodzi o sam koncept, tak? Że istnieje jakaś rada planety z mądrymi głowami. Rada planety. No tak, rada planety, która mówi, ten model jest akceptowalny, bo nie zniszczy ludzkości, ale ten już nie, bo zniszczy, tak? Jakby. Okej. No w sumie Elon o coś takiego prosił, żebyśmy zrobili. No tak, to jest, wiesz, być może to jest ważne, tak? Ale to będzie ograniczać rozwój. No zgadzam się z tym. No bo po to ta rada jest. No tylko pytanie, czy właśnie tego typu twory nie będą dbały o to, żeby właśnie ten czarny scenariusz się nie ziścił. Tylko pytanie, czy właśnie ci ludzie, którzy tym też nadzorują, to czy oni nie są tymi, którzy zrobią. No właśnie, jakby jeśli tam stawiamy człowieka, to już wiesz, że ten czarny scenariusz jest bliżej niż dalej. No tak, ludzie to ludzie. Ludzie to ludzie, dokładnie. Ty mówisz otwarcie o tym, że AI rozwiązuje pewne problemy komunikacyjne. Zresztą ten jeden wasz produkt na tym
stoi? Czy myślisz, że przyszłość będzie tak wyglądała, że nawet w takich kontaktach międzyludzkich będziemy się trochę posługiwać AI-em po to, żeby on, nie wiem, doprecyzował to, o co nam chodziło przy różnicach właśnie kulturowych w czasie rzeczywistym i tak Myślę, dalej, że będzie jakoś tak. rozwijał to? Myślę, że to Mhm. jest, bo jakby patrząc na to, jak wygląda komunikacja zdalna, Mhm. czyli nie wiem, mamy Discorda, tak? Ja piszę do ciebie na Discordzie i ty dostajesz wiadomość. I teraz, czy jest jakiś techniczny bloker, żeby ta wiadomość nie miała przechodzić przez filtr AI Mhm. i być dopasowana do tego, żebyś ty jak najlepiej ją rozumiał? Albo doprecyzowana, bo Tak, ktoś czyli na mówi zasadzie ja niejasno. mówię, Szymon, spierdoliłeś robotę, co ty tu robisz, zaraz cię zwolnię, tak? No. To wtrafia do AI i ty dostajesz. I tak, Szymon, twoje ostatnie zadanie zostało wykonane źle, przez co naraziłeś firmę na bla, 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 wiesz, tego typu koncept, Mhm. tak? To do wykonania jest już teraz, Tak. No, to tak? jest Jeśli proste. jest sytuacja, w której na przykład będziesz miał I mamy swojego... do tego frameworki, nie? Tak, Psychologiczne. tak. Mhm. Będziesz miał, wiesz, swojego własnego AI-a, który dla ciebie będzie tłumaczył i odfiltrowywał komunikaty, które są dla ciebie istotne. Mhm. Nie ma żadnych barier technologicznych. Czyli myślisz bardziej o tym, Tak, że... wgrywasz swoją psychometrię do takiego AI-a, podpinasz to do wszystkich komunikatorów, mediów i tak dalej, to ci zbiera informacje i to na przykład jesteś w stanie z tym pogadać, wysłać przez to wiadomość na kilka komunikatorów w takiej formie, żeby każdy odbiorca tego komunikatu dostał komunikat w takiej formie, w jakiej chce, jakiej powinien dostać, bo chce to coś innego. Okej, a czy nie myślisz, że to będzie nas w jakiś sposób trochę upośledzać, jeżeli chodzi o takie kontakty międzyludzkie, czy właśnie pomagać? No bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić inną, nie mówię, że lepszą wersję czegoś takiego, że będzie ci mówił, słuchaj, nie mów tak do niego, tylko lepiej użyj na przykład takiego To my frameworku, mamy gdzie to się już uczysz, nie? wkomponowane u siebie w produkt, coś takiego, że do tej kultury nie mówi się w taki sposób, bo to może być odebrane źle. Okej, Tak? czyli wasz produkt sugeruje zmiany, a nie zmienia to w On locie. zmienia, plus daje feedback, co i dlaczego zmienił, plus jeszcze daje ci tak zwany cultural tidbit. I to jest kwestia, dlaczego tej wiadomości w tej kulturze nie powiesz w taki sposób, w jaki chcesz. W takiej, jakiej napisałeś, tak? Okej, dobra. Wiesz, my mieliśmy taką sytuację z programistą z Argentyny, z jednym z partnerów, gdzie nasz programista po prostu powiedział mu tak, jakby mówił do Polaka, że no spierdoliłeś roboty, teraz ja muszę poprawiać ten kod, tak? To tamten powiedział, że rzuci papierami i on się czuje, wiesz, bullied. Okay. Nie był przygotowany, to jakby ta kultura nie jest przygotowana na tego typu informacje. A my jesteśmy? No tak, my jesteśmy trochę bardziej twardoskórni. Gruboskórni. Czy to jest, czy masz już jakieś case'y, które, nie wiem, pokazały, że firma rzeczywiście dzięki temu oszczędza? Tak? Okej, dobra. To znaczy mamy Możesz firmę, coś która jest firmą handlującą samochodami. Ma chyba w 6 krajach Europy i oni mieli ogromny problem komunikacji na linii menedżerskiej i reakcji na zgłoszenia supportowe z zagranicy. Okay. I teraz wiemy, że oni używają naszego toola do tego, żeby oni piszą maila sami, a tool im to poprawia w kwestiach kulturowych. Czyli dodaje różnego typu wstawki, zmienia formę zdań i tak dalej. I to działa. Jakby są zadowoleni na tyle, że jakby dalej są naszymi klientami, tak? Okej, ale czy da się to jakoś policzyć w liczbach? Wiesz co, na razie jeszcze mamy za małą skalę na tym projekcie, żeby dać ci tak, że na zasadzie poprawiliśmy, tak? Na pewno wiemy, że to nasze rozwiązanie zdejmuje taki subiektywny stres z głowy piszącego. Okay, bo jeśli chodzi o stricte efektywność, to w zasadzie z naszym narzędziem piszę maila 3 razy krócej, to musielibyśmy robić w różnych firmach tego typu badania, tak? Żeby bardziej by mi chodziło, że dzięki naszemu oprogramowaniu sprzedaż 20% więcej deali albo mniej spadnie, nie? Albo coś. Nie, główne wartości tego to jest kwestia redukcji stresu. Bo jest bardzo dużo osób, co jak musi napisać maila, w którym przekazuje kilka informacji, to wiesz, pisze tego maila godzinę, 2. A tutaj wrzuci kilka rzeczy, napisze, przeczyta, super, tak?
Przy czym jak masz zwykłego czata, to on też ci napisze takiego robotycznego maila, tak? Tak. Ale w momencie, w którym u nas on ma jeszcze właśnie tą warstwę kulturową, warstwę językową, warstwę business English, więc jakby te rzeczy sumarycznie dają taki stress relief. Dobra, tak? ile to kosztuje dla klienta? Wiesz co? Złotówkę za maila. Zajebiste. No, złotówka za maila. Warto, nie? To jest Nawet żaden wiesz, koszt, bo to nie? chodzi o to, że koszt fuck-upu jest duży. No. Więc lepiej jest nawet wysyłać większość maili do klienta przez to urządzenie i nie wiem, wysyłasz 500, 1000 maili, zapłać 1000 złotych, tak? Super. Ale Tak, dla korpo ile to jest... błędów nie popełnisz, tak? Czyli to jest bardziej bardziej ustrzega cię przed błędami, jest profilaktyką. O, tak? Nie remedium. To jest kwestia i narzędzia, które poprawia, i narzędzia, które daje ci feedback edukacyjny. Okay. Bo to wiesz... Też w sumie rozwija kulturowo. Tak. No my myśleliśmy na przykład, że wszyscy będą korzystać z tego narzędzia, ale korzystają z niego głównie support line, czyli w firmach po prostu konkretne działy, które zajmują się taskami supportowymi, jakieś zwroty, reklamacje i tak dalej, i handlowcy. Okay. To są dwie główne grupy docelowe. Czyli jeśli masz firmę, która ma... Czyli z zewnętrzem. Tak. A w komunikacji wewnętrznej w dużych firmach? Bo jestem sobie w stanie wyobrazić... Nie mamy takich przykładów jeszcze. Okej. Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że oni wewnątrz, tak? W Netflixie na przykład. Że muszą między sobą pogadać. Bo są tak no duzi, teraz Microsoft, jak dobrze pójdzie, to będziemy wdrażać nasze rozwiązanie do firmy, która ma programistów z 6 różnych kultur. I oni mają mega problem się dogadać. No właśnie. Więc jakby to jest nasz pierwszy case tego typu, gdzie będziemy wdrażać nasze oprogramowanie tylko i wyłącznie w celach operacyjnych. Ale to jest zajebiste, bo to działa na kulturę firmy i rozwija ci i mówi ci, kurde, już wiem po kilku latach, dlaczego ten gość się frustruje, jak ja z nim rozmawiam, bo po prostu jesteśmy trochę inni kulturowo. Nie? No. Okej. To nawet mogłoby działać, tak sobie myślę, w tej samej kulturze, ale w różnych typach osobowości, żeby im tłumaczyć. Z polskiego na polski. No. Tak, na takiej zasadzie, no wiesz, ty stary przeginasz. My jako Polacy nie potrafimy dawać sobie feedbacku, tak? Tylko od razu jest, oskarżenie i druga strona odbiera to jako atak, tak? Tak, to jest zawsze walka. Tak, a gdybyś miał narzędzie, które to wygładza, wiesz, my głównie skupiliśmy się na tym, żeby to było narzędzie edukacyjne w kwestii różnic międzykulturowych. Bo widzimy, że jak firmy się mieszają, mają outsourcing, ludzie się przeprowadzają, to te różnice międzykulturowe są ogromne. My na przykład jak myśleliśmy, że USA szybko pracuje. Nie. Zupełnie. W porównaniu do nas to oni się ślamazarzą. Tak? Przy na przykład tworzeniu oprogramowania. Tak. No, to też tak słyszałem. Nie? Więc wiesz, to w czym mają taką przewagę? Oni mają big idea, relacje i cierpliwość do klientów. My nie mamy takiej cierpliwości. W zasadzie bierz i po prostu spadaj, tak? Ale to wiesz, to ja na przykład się tego nauczyłem, że klient, to nie jest tak, że klient zawsze ma rację. On ma rację w swojej perspektywie. I w momencie, w którym chcesz wejść w jego buty i zrozumieć jego perspektywę, to on w tym miejscu może mieć rację i może ją nawet przyznać klientowi. Ale bardzo jest istotne to, żeby chcieć zrozumieć klienta. Nie na zasadzie jest moje, stawiam mur i tyle, tylko po prostu on po prostu ma inne kropki w głowie, inaczej łączy niektóre rzeczy, czego innego się spodziewał, bo jakby ten, to co obiecasz klientowi, a to co on sobie zbuduje w wizję w głowie, to często ogromna rozbieżność, ale praca jakby w zespołach z różnych krajów dała mi po prostu takie rozumienie, że oni robią dobrą robotę w ich perspektywie i oni nie rozumieją, że można robić lepszą, tak? W tym kontekście, w którym ja. I ja też nie mogę na nich narzucić swoich standardów. Chciałbym, ale nie mogę, bo oni są z innej kultury. Dla nich moje standardy feedbacku będą, przymuszaniem do pracy, tak? Albo tempo pracy będzie różne. No tak, tylko że żeby to sobie uświadomić, to właśnie trzeba być popracować. Mega dużą samoświadomość, brak w ogóle ego i tak dalej, tak? To są takie rzeczy, które trudno, mało ludzi to ma, nie?
Już może coraz więcej będzie mieć, jakby w momencie, w którym no ja miałem na tyle szczęście, że po prostu trafiłem na takich klientów, na takich partnerów stamtąd i miałem okazję do nauki. W momencie, gdy siedzisz w swoim bajorku i rozwijasz firmę na jakimś zadupiu, no to jak masz doświadczyć tego, tak? Twoja rzeczywistość bardzo utwierdza cię w tym, co robisz, bo masz lepszy samochód niż ma sąsiad. Masz ładniejszy dom, ładniejszą żonę, tak, jakby cokolwiek, tak. Rzeczywistość się otwierdza w tym, co robisz. I jak się nie otwierasz na coś innego, no to nie widzisz, że inni ludzie mają inne perspektywy i czasem te perspektywy dla ciebie są wręcz głupie. Tak? Na zasadzie, dlaczego tak robisz? Przecież to jest głupie. No ale tak robimy. Tutaj. I nie masz jak się z tym kłócić, bo to jest jego ultimate argument, tak? Jakby po prostu tak to robimy tam i koniec. I koniec, no. Kurczę, ja zauważyłem, że jak ty coś komuś tłumaczysz, rozmawiasz z kimś, to właśnie mówisz jego językiem i to te wszystkie przenośnie, których używasz i tak dalej, ten twój skill komunikacyjny jest bardzo wysoki, mimo tego, że jesteś przecież programistą. Stereotypowo nie powinieneś mieć takich skillów. I teraz pytanie, czy ty je w sobie wyrobiłeś, bo ich nie miałeś i jak nad tym pracowałeś, czy miałeś to wcześniej, bo nie wierzę w to trochę. To znaczy, ja to sobie wyrobiłem i w bólach. Tak samo jak rozumienie sektora tradycyjnego, czy rozumienie, jak budować produkty, to jest zawsze wiedza wykuta w bólach, tak? To są kupa maili, które zostały wysłane, które nie zostały odpowiednio odebrane. Kupa wiadomości, kupa coli, jakby jest to coś, co uczysz się tak naprawdę. To nie jest tak, że ja uważam, że to osiągnąłem jakiś poziom i zostanę na tym poziomie, tak? Bo to im więcej rzeczy rozumiesz, tego, że wszystko, każdy ma swoją perspektywę, wszystko jest zależne, coś, co dla ciebie jest nie do ruszenia, dla kogoś może być, tak? Bo ma inne zasoby, inne kropki, to sama wiedza tego, że te rzeczy mogą się zadziać, właśnie to jest ta reprezentacja tego nie wiem, tak? Co zawsze noszę na koszulkach, bo ja nigdy nie wiem. Ja wolę się dowiedzieć, jak to wygląda, bo wtedy to mi pozwala zderzyć sobie ze swoją perspektywą i zrozumieć, dlaczego dana osoba w taki sposób reaguje albo w inny. Wiesz, sama kwestia nauczania i przekazywania, no to jak kto nie próbował sektorowi tradycyjnemu wytłumaczyć technologii, to nie zna życia. Tak? Ja po prostu tyle tych porównań, jak coś zbudować, dlaczego to wtedy, wiesz, na przykład kiedyś miałem taką rozmowę z klientem właśnie z sektora budowlanego, on mówi, no to wymienicie mi to szybko będzie, dobra, słuchaj, zaprojektowaliśmy ci wieżowiec, zbudowaliśmy wieżowiec, wstawiliśmy okna, wstawiliśmy windę, a teraz chcę, żebym fundamenty ci przełożył. A, to tak, no tak. Jakby mówisz czyimś językiem, to wtedy dopiero wtedy jesteś w stanie pokazać absurd danej sytuacji po twojej stronie, bo ty mu powiesz, że nie, tego się tak nie zrobi. On nie rozumie tego. Jak to? Właśnie, przecież to kolory mi zmienicie, tak? Jakby dodacie jeden widok i będzie dobrze, tak? No nie. Trzeba właśnie pokazać, że to, co on sobie zażyczył, jest pewnym rodzajem absurdu w twoim kierunku, a on tego nie rozumie, bo nikt mu nigdy tego nie wyjaśnił. Zresztą tłumaczenie technologii jest bardzo takie, to dalej jest dla większości osób, mimo że wiesz, wszyscy korzystamy z telefonów, teraz niektórzy korzystają z AI, Excele, chmura i tak dalej, warstwa magii. Tak? Dlatego wiesz, ja jak mam na LinkedInie ten Technology Necromancer, tak? Jako taka rola, to ja jestem po prostu tym magiem, ale tym, który jest tym negatywnym magiem. Bo ja jednak przez to, jak dużo widzę w technologii, raczej kieruję się w kierunku tych czarnych scenariuszy często i tego, że druga strona po prostu może czegoś nie zrozumieć. Tak? Bo to jest, wiesz, kwestia, pach i masz pracownika. Jak to mam pracownika? Przecież to nie człowiek. No właśnie. I nie wytłumaczysz tego. Tak jakby to jest już tak odległe, że wiesz, ja miałem bardzo dużo zapytań swojego czasu. Przemek, zrobisz nam AI do firmy? No, a co dokładnie ma robić? No, firmę ma naprawiać. Jakby zajebiście, że takie dobry masz nadzieje, tak, wiesz, nadzieje masz takie, tak? Pamiętam rozmowę z jedną founderką, która chciała mieć AI, które wspomaga sprzedaż, nie mając CRM.
No, zajebiście, przecież wymyśliłaś to sobie idealnie. No. Ja ci zrobię AI i teraz ty nie będziesz musiała mieć handlowców i CRM-a. Przecież o to dokładnie chodzi. No i ona myślała, że o to chodzi. Serio. Tak. Serio? Ona myślała, że to tak będzie działać. Mhm. To nie jest kwestia taka, że ja tam doklepię kawałek. Nie, ja zrobię po prostu handlowca Sztucznego z CRM-em. handlowca. Tak. Okej, rozumiem. To nie, to wiesz, to są Z drugiej strony, taki absurdalny przykład. patrząc na mainstream, może się ludziom tak wydawać, Tak. nie? No ludzie się nie zagłębiają, No. widzą tutaj inteligencja, teraz PhD i jakby wiesz, tutaj chain of thought ma jakby masę trudnych słów, których ludzie nie rozumieją, bo nie rozumieją, jak działa koncept pod spodem. No. To jest dla nich po prostu warstwa magii. To się dzieje. No. Dobra. A propos twojej multiprzedsiębiorczości. Czy jak ty budujesz właśnie taką firmę, to jak to się różni z przeszłością? Bo to też się wiąże prawdopodobnie z twoim rozwojem. Czy jak budujesz dzisiaj firmę, to praktycznie jakieś operacje jeszcze fizycznie robisz, czy jesteś w stanie to tak zaprojektować, żeby te klocki były tak zrobione, że jesteś tylko takim, nie wiem, dyrygentem, jakby to powiedział Jobs, ale bardziej chodziło mi o zawiadowcę. To znaczy jestem beznadziejny w operacji, więc ja projektuję firmę tak, żeby nie musieć być w tej operacji, ale jeśli firma jest na początkowej fazie, to ja zawsze staram się być trochę handlowcem, trochę opiekunem klienta. Okay. Bo istotne jest to, żeby zrozumieć, jaką wartość dokładnie dostarczasz. Tak? I w momencie, gdy ja bym wstawił kogoś, kto by mi robił raporty i nawet gadał z tym klientem, to ja jestem oderwany od rynku. Czyli taki customer success trochę. Tak, no, tak. To jest moja główna rola, tak? No. Bo ja dam ci, nie wiem, narzędzie do analiz finansowych, tak? A okazuje się, że problem leży zupełnie gdzieś indziej i ja muszę 500 pytań zadać, żebym ja się dowiedział, że te Excele, które ty masz w firmie, to rozumie tylko jedna osoba, ty ich nie rozumiesz, dlatego jest to dla ciebie czarna magia. Tak, jakby to są tego typu rzeczy. Ja wolę być przy tych przedsiębiorcach, przy klientach, bo oni mówią bardzo mądre rzeczy. To jest tak, że one często głupio brzmią, ale one w moim kontekście, z mojej perspektywy, czasem wywracają mi układankę o 180 stopni. Tak? Wiesz, to ja jak gadałem z tymi CFO ostatnio, to zacząłem, będę robił, tak? To po drodze było zjazd. Problem zupełnie nie leżał w tym miejscu, w którym ja zakładałem, że leży. Tak? I teraz bez tych rozmów ja bym tego nie miał. Okej. Czyli to jest tak, że ten cały mindset, który masz widzenia mapy, nie? Trochę o tym rozmawialiśmy prywatnie. Czy on jest... powiedziałeś zajebistą rzecz a propos programistów, że programista to jest taki gość, który projektuje tak systemy, żeby zaprojektować przestrzenie, w których wydarzą się problemy po to, żeby widzieć lepiej planszę. To jest w ogóle, rozwaliło mi łeb, nie? I czy to jest właśnie to, że ty przeszczepiasz właśnie ten mindset do rozmowy właśnie z klientem, do odgadywania tej mapy i tak dalej i właśnie dlatego, że masz background programisty, potrafiłeś to przeszczepić twoim zdaniem? Myślę, że tak. To na pewno pomogło, tak? Bo jednak myślenie strategiczne, abstrakcyjne czy wielowymiarowe jakby pomaga, tak? To na pewno nie przeszkadza. Jest to jednak główna wartość, którą ja wnoszę do tych biznesów. Czyli widzę więcej, bo chcę wiedzieć więcej, bo chcę zobaczyć, tak? I ja zawsze na jakąś rozmowę idę z jakąś hipotezą. Czasem po prostu ta hipoteza się potwierdzi, a czasem nie. Tak, jakby ja nigdy nie traktuję czegoś jako pewnik. Tak, tyle razy dostałem w łeb po prostu do rynku, że nie, jakby jest rzeczywistość, której nie rozumiem, koniec, kropka. Nie mam potrzeby się w nią zagłębiać. W momencie, gdy mogę sobie narzucić jakieś swoje standardy myślenia na dany problem, to tak, poruszam się wygodnie w tych standardach. Czasem jestem w stanie nawet wsadzić tam osoby, żeby samemu tego nie robić. I okej, ale w momencie, w którym ja mam rozwiązać jakiś problem, to jako techniczni
my nie jesteśmy właścicielami problemu. Mhm. Właściciel problemu jest klient, tak? Właścicielem problemu jest klient i w momencie, gdy nie rozumiesz, jak on definiuje problem, co jest dla niego problemem, bo wiesz, na przykład myślisz, że potrzebujesz CRM-a w firmie, która nie ma CRM-a. No i teraz dla niej to jest ogromny schodek do pokonania. Ona nie potrzebuje od ciebie CRM-a, bo ona nie rozumie konceptu CRM-a. Ona by chciała mieć bazę klientów. Okej, czyli to jest baza klientów. Co byś chciał jeszcze w tej bazie klientów? No, żeby przypominało mi maile. No i teraz, czy na pewno CRM dla firmy, która jest oldschoolowa, jest dobrym rozwiązaniem? Być może ty, jeśli miałbyś, niektórzy mam success fee od tego, że pozyskam klienta do danego oprogramowania, tak? Więc wtedy wciskam to oprogramowanie, ale być może tak naprawdę potrzebujesz kawałka Excela, w którym będziesz miał kontakty, statusy i przycisk. Tak, to jest super, bo ja rozumiem Excela i ten przycisk będzie mi wysyłał maile. Tak, będzie wysyłał maile. I to jest problem, który rozwiązałeś. Więc zaczynasz wysoko, ale okazuje się, że problem jest zupełnie gdzieś indziej. I bez rozmowy z klientem, bez pewnych hipotez tego, że on ma inną perspektywę, nie ma tych kropek, które ty masz, nie rozumie tak technologii jak ty, po prostu budujesz rozwiązanie gdzieś indziej. No dobra, ale ty patrząc na biznes, na rozmowę z klientami, patrzysz w pewien sposób systemowo. Tak. I teraz ja chciałbym znaleźć, czy w ogóle jest twoim zdaniem taka granica, bo to, że nic nie wiemy, to jest okej, nie? I zawsze eksperymentujemy, zawsze stawiamy hipotezy po to, żeby się czegoś dowiedzieć. To mówi bardzo dużo ludzi, że tak rzeczywiście jest, że nic nie wiesz. Nie? Sporo książek zresztą o tym też mówi. I teraz nakładasz jednak pewne frameworki na tej wiedzy, którą już zdobyłeś, stawiasz te pachołki właśnie tam, gdzie pojawiają się te problemy, żeby zobaczyć, jak ta mapa wygląda, i później stawiasz, po to robisz, żeby stawiać lepsze hipotezy, czy czasem nawet przewidujesz przyszłość, że dobra, to się wydarzy tak i tak, mając tą całą mapę. Rozumiesz, o co mi chodzi? No tak, że są, tak. Czy to dąży do tego, żeby stawiać lepsze hipotezy, czy dąży do tego, żeby lepiej zarządzać tym systemem i całym tym jakby organizmem biznesowym? Kwestia myślenia systemowego i jakby stawianie tych hipotez dla mnie jest głównie ograniczenie ryzyka. Okej. Czyli na zasadzie, jeśli dowiem się podczas badania hipotez, że tego typu scenariusz może wyjść tak lub tak, to może w ogóle nie chcę tego robić. Okej. Po prostu odcinam kawałek, bo ta hipoteza jest dla mnie zagrożeniem. Ja nie chcę, żeby rozwiązanie problemu generowało kolejne problemy. Tak? A są takie formy rozwiązania. A nie chcesz? No tak, ale to dobra. Wdrażam ci CRM-a, tak? I teraz wdrożyłem ci CRM-a. Okazuje się, że nie masz poukładanego procesu sprzedaży, albo twój proces sprzedaży nie mieści się w danym CRM-ie. No to trzeba zmienić CRM albo dopisać do niego coś. Czyli jeden problem przez to, że nie był rozwiązany end-to-end, wygenerował kolejny. Więc wolę zadeklarować, umówić się z to, że ja rozwiązuję tylko ten fragment problemu i on może wygenerować potem jakieś inne rzeczy, ale tylko i wyłącznie to jest moja działka. I w momencie, biznes to jest zarządzanie ryzykiem. I w momencie, w którym mam model, który ma niski współczynnik, niski czy wysoki? Wysoki współczynnik zysku do straty, tak? Czyli więcej jestem w stanie zarobić w marży, żeby ewentualnie pokryć koszty fuck-upu. Ryzyko się opłaca, tak? No to idę w to. Jakby jest to ten taki trade-off, w którym mi to pozwala działać. W momencie, gdy, nie wiem, na przykład usprawniacze firm, to był koncept, z którym ja mega się przeliczyłem. Może kiedyś do niego wrócę, tak? Może po prostu rozwiążę ten problem, ale w mojej skali teraz ten problem jest nie do rozwiązania. Tak? Mimo że ma już ekosystem, to dalej przeshiftowanie rynku i mindsetu founderów z sektora nietechnologicznego, żeby zrozumieli technologię tak, jak ona realnie wygląda, to jest jakby taka tytaniczna praca, że po co ja mam to robić? Ja nie chcę rozwiązywać tego problemu.
Okej. Wiesz, sama kwestia myślenia systemowego to jedna, czyli widzisz problem na wielu płaszczyznach, tak? Albo w różnych odcieniach ten problem widzisz. Samo wystawienie rozwiązań bądź hipotez rozwiązań, no to jest kolejna rzecz. No ale ja chcę zbudować system, który działa beze mnie i jest niezawodny. Tak, właśnie Tak? to też zauważyłem. Tylko pytanie, czy to nie musi być tak, że w międzyczasie minie dekada pracy nad tym problemem. Może. No. Tylko, że wiesz... I teraz właśnie doszedłeś do problemu, który widzisz, że dobra, ten problem jest trudniejszy, większy niż myślałem i mówisz, że nie będziesz dalej iterował, bo ten problem jest za skomplikowany, czy mówisz, że do niego właśnie wrócisz, bo jeszcze może to nie jest ten timing rynkowy? Myślę tutaj, wiesz, o jakim frameworkiem myślisz? Ja nie przywiązuję się do problemów, bo to nie są moje problemy. Okay. To jest dla mnie zabawka. Tak, jakby hej, rozwiązałem sobie ten problem, rozumiem jak rozwiązać. Też ja nie mam gratyfikacji za zarabianie pieniędzy. Ja mam gratyfikację wewnętrzną za rozwiązywanie problemów. Więc ja mogę go rozwiązać hipotetycznie, wiedzieć, że takie rozwiązanie ma dużą rację bytu i zostawić problem. I dla mnie jest okej. Bo ja kolekcjonuję wiedzę. Tak, zauważyłem, że to jest dla ciebie zajebista wartość. I z mojego punktu widzenia, jeśli wiem, że problem automatyzacji to nie jest problem technologii, więc to nie jest problem automatyzacji, tylko problem strukturalno-osobowy i często też z jakimś nalotem psychologii tego foundera, to zostawcie ten problem komuś, kto chce się z tym męczyć. Ja po prostu nie chcę. Tak? Ja dowiedziałem się, że ten problem ma znacznie szerszą perspektywę i wymaga wielu kompetencji, żeby go rozwiązać. I w momencie, w którym rynek jest teraz, ja mógłbym wejść do firmy, powiedzieć, słuchaj, biorę 50% twojej firmy, zwiążemy się na 3 lata, ja to układam, wydając twój budżet, który masz i po 3 latach ty odkupujesz ode mnie udziały za 3-krotną wartość. Czy to jest dla ciebie okej? Jeśli tak, siadam, rozwiązuję twój problem. Jeśli nie, to nie jest dla mnie problem do rozwiązania. Czyli to byłby taki model dla ciebie idealny. Tak? No bo problem jest taki, że... I to jest win-win-win w sumie. Tak. Czyli jeśli ja rozwiążę problem, na przykład wiesz, dajemy sobie jakiś deadline przez pół roku, rynek wymaga rozwiązań teraz. W Polsce szczególnie, tak? Jakby daj mi rozwiązanie mojego problemu teraz, a nie za pół roku. Za pół roku to nie jest sexy perspektywa, za 3 lata to już w ogóle. Więc dlaczego masz rozwiązywać mój problem przez 3 lata, jak jesteś specjalistą? Dokładnie tyle trwa. To bycie specjalistą, bycie ekspertem. Ja dokładnie wiem, że tyle będziemy rozwiązywać ten problem i albo to akceptujesz na moich warunkach, albo nie masz rozwiązanego problemu. 3 lata nie brzmią jakoś przerażająco, jeśli chodzi o firmę, która ma skoczyć, razy 2 na przykład. Wiesz, to jest sytuacja, w której jeśli wszystkie klocki, czyli kwestie skilli miękkich, skilli procesowych, skilli twardych i growth, są dostrzelone do firmy, to firma robi razy 3 luzem. No właśnie. Luzem. To jest tak, że wiesz, po prostu to jest kwestia czasu, żeby ją poukładać, poautomatyzować i ona jest w stanie to zrobić. Czyli próbując znaleźć framework, nad jakimi problemami ty chcesz pracować, to nad takimi, które będą po pierwsze, będą sexy dla ciebie i nie będą się babrały w tym, w czym ty nie lubisz, tak? Po drugie, dadzą ci perspektywę, no wiadomo, dużego zwrotu, ale to jest wtórne i takie, które pozwolą ci zbudować maszynkę, w której ty będziesz mógł wyjść z tego, żeby ten biznes był najlepiej, żeby ona działała od pierwszej złotówki już beze mnie. I mamy właśnie, na przykład Fix My Broken English jest tego typu maszynką. Ja tam tylko mogę doprowadzać leady i w ogóle proces onboardingowy, proces wdrożenia, proces obsługi jest zupełnie poza mną. Ja widzę tylko czasem raporty klientów. I jakby dało się znaleźć takie rozwiązanie, tak? Dało się zbudować tego typu biznes. Czy on będzie wielki? Nie, on nie musi być wielki, on jest bardzo wysokomarszowy. Wiesz, problemy... Ja nie wiem, ja nie klasyfikuję sobie w głowie takich problemów, tak? Jest tak, że problem jest dla mnie interesujący w momencie, gdy nie rozumiem, jak go rozwiązać.
Jak już rozumiem i wiem, czy mam zasoby, czy nie, to dopiero wtedy decyduję, czy chcę podjąć próbę. Bo to nie jest tak, czy ja rozwiążę Okej. problem, bo to było, wiesz, Mhm. przerost formy nad treścią, takie Jasne. bardzo butne podejście, Mhm. że ja to rozwiążę, ja rozwiążę problem rentowności wszystkich founderów w Polsce. Nie rozwiążesz tego problemu, po prostu. No. Ale w momencie, w którym ja mogę rozwiązać kawałek problemu w konkretnej niszy, no to już mogę. Tak? Wcale nie muszę jednego, drugiego, trzeciego produktu dopasowywać do konkretnych nisz, bo klient mi mówi, a ja bym chciał zobaczyć taką funkcjonalność, ja bym chciał zobaczyć taką funkcjonalność. No nie, ja mam projekt do tej niszy, takie mam realizacje i tylko nawet jakby ta nisza miała, 50 firm, spoko, to ja będę sobie z czasem zjadał kolejną za kolejną niszą. Czy ja mam potrzebę wyjść dalej ze swojej niszy? Nie, bo pewnie się znudzę już tym problemem. Okej, dobra, czuję. To jest tak, że nie przywiązuje się. To znaczy, dużo przedsiębiorców mówi, firma, moje dziecko. Nie no, bankart, spadaj, idź do kogoś innego, tak? Jakby raczej to odpuszczanie i mówienie nie i ograniczy mi bardzo dużo stresu, bardzo dużo niepotrzebnych działań. Dalej mam czas na naukę i jakby na samorozwój i mam czas na skupienie się na tych rzeczach, które wiem, że mogę rozwiązać. Tak? Nie muszę ich rozwiązać na całym rynku, na całym świecie. W ogóle nawet nie mam takich ambicji. Jakby była firma, zarobiłem kilka milionów, w przeciągu 2 czy 3 lat padła, no trudno, wymyślę sobie nową. Jakby ideas are my commodity. Tak? Więc jakby najlepsze jest to, że z każdym kolejnym problemem, którego podejmuję, rozwiązanie trwa krócej, wymaga mniejszych zasobów i jest lepsze. Bo to po prostu iteracyjnie się uczysz rozwiązywać problemy. Okej, dobra, czyli to jest to, co cię jara, tak? Tak. Po prostu rozwiązywać lepiej problemy firm. No te, które są na rynku, tak? Są problemy, których nikt nie chce rozwiązać. Ale są problemy, które po prostu można znaleźć na rynku i realnie są palącymi problemami, które mogę podjąć rozwiązanie. A ja jeszcze nie wiem, czy je rozwiążę. Tak samo jak w przypadku Data Backbone. Ja nie wiem, czy ja rozwiążę ten problem. Może się okazać tak, że przez to, że dane są tak dziurawe w firmach, ja nigdy w życiu nie zrobię tego na takim poziomie, na jakim ja to widzę teraz. Ja akceptuję to. No, z Kubą Domerackim rozmawiałem a propos tego, on mi tłumaczył zawsze, że otrzymanie tych ostatnich 5% danych finansowych o firmie jest po prostu tak żmudne, że zajmuje więcej niż praktycznie 95% poprzednich danych, tylko z drugiej strony pytanie, czy ktoś w ogóle potrzebuje tych ostatnich 5%. Nawet jakbyś dostarczył founderowi, dlatego ja zjechałem maksymalnie w dół, jeśli chodzi o jakość tej usługi widzianą w moich oczach, że tak naprawdę my mamy pomóc mu policzyć rentowność w działach operacyjnych. 1 czy 2 CFO powiedziało, że słuchaj, jak zrobisz coś, co będzie pilnować budżetu i sygnalizować, że budżet został przekroczony, super narzędzie. To jest ułamek tego problemu, który ja początkowo chciałem rozwiązać, ale to jest realny problem, za który ktoś chce zapłacić. Czyli patrzenie na finanse w czasie rzeczywistym, tak na dobrą sprawę. W czasie rzeczywistym to czas rzeczywisty dla programisty to są milisekundy. Tak. Czas rzeczywisty dla finansowego to jest tydzień. Więc jakby w czasie rzeczywistym to jak mam model osadzony na komputerze, mogę wysłać komputer do klienta, podpiąć w tamtą sieć i ten model może chodzić 24/7. No tak? Właśnie. Nie? I teraz przez tydzień to on może oznakować wszystkie faktury 500 razy. To jest po prostu... A czy to podniosłoby w ogóle jakby całą tą usługę CFO w Polsce, twoim zdaniem, gdyby podłączyć teraz właśnie wszystkich do tego systemu, który daje ci praktycznie w czasie rzeczywistym rzeczywiście te dane? Nie, bo jakby to problem rynku tego, co ja widzę, tak? Bo to jakby ludzie, którzy są CFO przez 15 lat, czy mają swoje agencje zewnętrznych CFO, czy firmy tego typu, na pewno widzą ten problem w trochę bardziej złożony sposób, tak? Dla mnie sama kwestia utylizacji danych finansowych jest ciekawym problemem do rozwiązania. I to jest problem dla CFO, bo to jest jego powtarzalna praca. Ja tylko to chcę rozwiązać.
jeśli ja będę w stanie dostarczyć Excele, które CFO sam sobie musi robić, wydajnie, szybko, tak? I przewidywalnie kosztowo, bez dodatkowych niespodzianek, to ja już mogę robić shift na rynku. To jest kwestia marketingu. Ale czy to jest mój cel? Nie. Okej. Nie, jakby to jest ciekawy problem w ogóle do tego, no bo wiesz, jeśli liczysz pieniądze w swojej firmie, to jesteś w stanie pewnie zredukować koszty operacyjne względem nieliczenia o 10-20%. Tak? Jeśli masz 15 000 firm w Polsce z sektora średnich przedsiębiorstw, tak, to i one odpowiadają na przykład za 20% PKB. To zutylizuj im po 1-2% z 1% całego rynku. Zobacz, ile to jest kasy. Rozumiesz, to jest kwestia problemu do rozwiązania. Tak? Ja nie patrzę na przykład na problem w kontekście, ile ja będę miał klientów. Tylko na zasadzie, dobra, jeśli ten klient ma 100 milionów obrotu, a ja mu dam 1 milion oszczędności, bo znajdziemy te dane, on zrobi jakieś swoje rzeczy, CFO zrobi, i ja znajdę takich klientów 20, to mój zwrot z inwestycji w rynku jest 20 milionów. Super, wydałem na oprogramowanie 30 000 w pracy programistów. 20 milionów jest good enough za rozwiązanie problemu, nawet jeśli to nie są moje pieniądze. Tak. To są ich pieniądze. Ja miałem taką sytuację, w której dawno, to w 2016 czy 2017 roku, jak zaczynałem bawić się z danymi, to robiliśmy analizę aptek, sieci aptek. Jeszcze z tamtym projektem, to już padł ten projekt bardzo dawno temu, no to oszczędności po 4 miesiącach pracy znaleźliśmy na 2,3 miliona złotych. Gdzie były te oszczędności? One były w overstockach, w produktach, które się nie sprzedały, w nierentownych organizacjach, czyli sieć, patrząc w big picture, nie patrzyła na każdy lokal oddzielnie, tylko patrzyła, czy się suma zgadza. A okazało się, że były jednostki, które przynosiły straty miesiąc do miesiąca, więc samo odstrzelanie tych jednostek spowodowało wzrost. Zysk. Dobra, to było 8 lat temu, tam stosowaliście właśnie jakieś... Tam była zwykła analiza. To były zwykłe... W Excelu dałbyś radę to zrobić, tylko Excel był za krótki, trzeba to było zrobić kodem, bo danych było bardzo dużo. Tak? Jednak analiza handlowa z prawie 50 jednostek, 47, no to wiesz, to było kupę czasu i kupę pracy, które trzeba było włożyć w to, ale wiesz, win dla takiego klienta jest taki, że wiesz, wiem, że klient wtedy sprzedał te nierentowne apteki do konkurencji, więc jakby rozumiesz, o co chodzi, tak? Jakby my mu wytypowaliśmy miejsca jego organizacji, które są dla niego rakiem, a on raka odrzucił do konkurencji. No nie mógł lepiej tego zrobić, jeszcze zarobił na tym, tak? Wytnij raka i go sprzedaj. Zajebiste. Tak. Wiesz, no bo to może być taka, wiesz, jak kwestia... Słyszałem o takich ruchach, że z tych nieskutecznych pracowników czasem się do konkurencji po prostu się oddaje i tyle. No to wiesz, no troszczysz się tak naprawdę o swoją firmę, tak? Więc jeśli chcesz, jeśli godzisz się na to, że nie umiesz policzyć rentowności twojej organizacji, to jest jakby twoja strategia działania. No, pewnie jest good enough. Jak twój rynek żre i masz dużą marżę, no to po co ci to liczyć? Po prostu zarabiaj pieniądze. No tak, w sumie niektórzy mogą mieć strategię po prostu budowania, próby budowania monopolu, to mogą kupować te raki. Po prostu. Tak, jolo, najwyżej zbankrutujemy. No, ale to jest podejście takie amerykańskie. No, najwyżej po prostu, wiesz, najwyżej nie będziemy dominantem na rynku, tylko przepalimy miliony. Czy to jest tak, że ty mówiłeś o tym, że masz 3 nogi te biznesowe i one się ze sobą nie zazębiają? Czy wcześniej kombinowałeś odwrotnie, żeby one w jakiś sposób miały uzysk? Żeby dało się wymieniać klientów między nimi, a to był ogromny błąd. Bo się nie dało wymieniać klientów. Tak. I to nie były komplementarne usługi, mimo Czyli to nie był uzysk? Nie. Nie. To jakby sama kwestia budowania tych oddzielnych odnóg biznesowych, ona teraz, na ten moment jest bardzo przemyślana. Tak? Ja już widziałem
jakby rozmawiałem z właścicielami różnych holdingów, 2, 5, 10 firm, jakby oni często budują wokół tego samego, tak? I teraz wiesz, jeden czarny łabędź na rynku i cały holding jest, tak? Nie wiem, masz, nie żeby nie rzucając nazwami, tak? Masz holdingi marketingowe, tak? Albo holdingi jakieś inne. Literami może. Literami, no to no dobra, wiemy o kim co jeśli przyjdzie rozwiązanie AI, które zmiecie twój holding? Więc ja sobie pozwalam, daję sobie takie przyzwolenie, że może kiedyś przyjść lepsza firma i zmieść mnie, ale niech zmiecie mi jedną nogę, a nie wszystkie naraz. No kwestia zarządzania ryzykiem trochę. Dobra, tak? a jak to, bo ja widzę, że tu masz takie podejście startupowe, tak? Zminimalizować marnotrawstwo energii i zmaksymalizować zyski. Jak to robisz rzeczywiście? W sensie, czy masz jakiś w głowie framework? Dobra, za ten biznes się nie weźmiemy, bo on za bardzo się pokrywa z tym, albo nie wiem, czy ten Excel. przekształcasz po prostu? Tak, po prostu wstawiam, ile klient byłby skłonny zapłacić, Dobra. ile klientów trzeba było pozyskać, żeby osiągnąć pewną skalę. I na przykład w mojej głowie biznes, który ma potencjał dalszego rozwoju, zarobił na siebie 100 000. Jeśli nie zarobił na siebie 100 000, ja zostawiam ten biznes bez żadnych oporów. On albo żre, albo nie. Jak nie żre, no to idę dalej. I ile dajesz sobie czasu na taki 3-4 miesiące. Wiesz, na przykład w przypadku Data Backbone to pierwszych 3 klientów wygenerowało 80 000. Fair deal, tak? Koszt wytworzenia oprogramowania to było 1,5 miesiąca biegania po rynku, pewnie jest 200 godzin pracy programisty. Fair deal, tak? Jakby jeśli nie uda mi się powielić tego na kolejnych, bo wziąłem sobie celowo 3 różnych klientów, którzy są z różnych profili, po to, żeby zobaczyć, jakie problemy oni będą mieć, żeby zobaczyć, które problemy da się taniej rozwiązać. Tak? Albo które problemy łatwiej rozwiązać i na przykład to, co ja widzę, to strasznie chciałbym spróbować wejść z tym do VC-ków. Tak? Na takiej zasadzie, że po prostu ja wam będę spinał dane ze spółek portfelowych, a wy tylko powiedzcie, jakie raporty chcecie oglądać. Zajebiste. Dla nich to musi być super wartość, nie? Poznałem jeden taki VC, który właśnie tak robi. Czyli on poza tym, że wchodzi i daje kasę, daje też właśnie metodologię liczenia i on uzgadnia te wszystkie dane, tylko robią to ręcznie. Aż dziwne. Myślałem, że wszystkie to robią i wszystkie to robią super automatycznie. Tam jest przecież kasa, nie? I to grupa do tego, żeby to robić. Zajebiste. I to może być ich przewaga, tak? Dobra. Wiesz, no, a może się okaże, że zrobię dobrą robotę dla tego klienta i on kupi ten projekt i tyle. No to kupi i pójdę sobie, szukam nowej zabawki. No tak, to wiesz... To jest, ja czegoś się nauczyłem, to znaczy ja bardzo dużo się nauczyłem po rozmowach z tymi CFO i rozumieniem, jak wygląda ich rzeczywistość. I wiesz, dla mnie CFO to taki typek garniaku, który mówi, że no ta spółka ma taką wartość, tutaj taki kredycik, tutaj to. To zupełnie tak nie wygląda. Przynajmniej z tymi, co ja rozmawiałem, tak? To jest kwestia serio. Orki w danych klienta po to, żeby przeliczyć jakieś podstawowe wskaźniki, czy ten biznes w ogóle ma sens. Czyli przedszkole, kurczę, ja też sobie właśnie wyobrażałem CFO, że on ci powie, stary, zrób tutaj klocek taki i taki, firma zaraz będzie 2 razy bardziej większa albo 2 razy bardziej wartościowa i sprzedamy ją tu i zrobimy następną, tak, nie? To, że to są takie mózgi, nie? Wiesz, może tacy są, tak? Ale wiesz, myślę, że rozjazd, tak samo jak wiesz, programista, tak? CFO to taki trochę programista, tak? Prawnik to taki trochę programista. Wszyscy mają mindset problem solvera, szczególnie ci dobrzy, tak? I w momencie, w którym oni podejmują jakiś problem, to oni adaptują się do tego problemu. Jeśli masz na przykład firmę z sektora logistycznego, to budujesz swój własny know-how tylko i wyłącznie na tych firmach. Więc każdy kolejny klient już wiesz, jakie będzie miał problemy, masz pewne formatki, pozwala ci to budować bardziej powtarzalny proces. Ja na przykład w fazie Data Backbone, w którym teraz jestem, ja nie wiem, gdzie pójdę. Czyli testujesz po prostu... Tak. Wziąłem sobie 3 skrajnie różnych klientów i zobaczę.
zobaczę, które z tych rzeczy jest warte rozwiązania. Okej, i myślisz, że docelowo zdecydujesz się na jeden segment? Tak. Okej. Już nie robię takich szerokich konceptów, bo to nie chce mi się po prostu. Okej, czyli chcesz się zniszować zawsze. Tak. No, ja uważam, że Dobra, dlaczego? no bo ultraniszowanie daje ci mały rynek, ale bardzo jasne i powtarzalne problemy. Mhm. I w momencie, w którym Jest ja proste. akceptuję, że moja firma nie będzie duża, ale będę miał kilka małych, to nie jest chyba najszybsze rozwiązanie tak naprawdę. Dobra. Czy ultraniszowanie twoim zdaniem może dać więcej kasy niż właśnie pójście szeroko Nie. na jednej firmie? Nie. Nie. Bo iście szeroko zapewnia ci większą ekspozycję na rynek. A ultraniszowanie może się okazać, że na przykład firm w twoim targecie w Polsce jest 50. No tak, ale korzystają z ciebie wtedy wszyscy. Sprzedaż jest Tak. tak prosta, Tak, konwersja jest 100%, I super. bo wszyscy wiedzą. Tak? Super. I po co mam iść dalej? No właśnie. Czyli Nie muszę. pytanie, czy nie możesz dowieść aż tak dużej wartości na ultraniszy? Mogę, ale to wtedy żeby- będę legendą na targach branżowych, a nie ten. Rozumiesz, hej, korzystasz z usług Przemka? Tak, korzystam z usług Przemka. Ty też korzystasz z usług Przemka? Tak. I spoko, i good enough, tak? No. Nie ma potrzeby iść i rozwiązywać kolejnych rzeczy. Nie, no właśnie o tym mówię, że czy nie widzisz w tym ultraniszowaniu też takiej wartości, która mogłaby przebić to, co ktoś idzie szeroko. No bo jak idzie szeroko, to nie idzie głęboko też często. Nie? To są... Okej, to porównanie. No. Ja wolę mieć zespół zwiadowców, No. który działa w bardzo określony sposób. Mhm. Taki komando, tak? I to jest model firmy, który ja widzę w głowie. Hustlerzy, bardzo dobrze wykształceni biznesowo, technicznie, operacyjnie, bardzo dobrze się komunikują. W momencie, gdybym chciał zrobić sobie legion albo kilka legionów, to zasady się zupełnie zmieniają i to nie w tym kierunku, w którym ja chcę. Okej. Tak? Więc w momencie, w którym ty teraz mówisz, że firma zniszowana versus firma, która ma bardzo szerokie usługi, jak komuś się chce walczyć na wielu frontach, to nie walczy. Tak? Czy to komuś pomaga? Możliwe, wiesz, jeśli ktoś ma potrzebę potrzebę zbudowania czegoś wielkiego, już był epicki, tak? Każdy w swojej głowie ma to jakoś inaczej zarysowane, no ja nie mam. Tak? Okej. Ja po prostu nie mam Zajebiste. potrzeby tego robić. Dla mnie biznes to jest pewien silnik, który ja mam zbudować, odpalić i on dopóki będzie miał paliwo z rynku, to będzie działać. Jak się paliwo skończy, to po prostu ja już mam inny silnik albo kolejne dwa. Wy u siebie robiliście pewną redukcję jakiś czas temu. Nie? I teraz ty miałeś niezłych ludzi w sumie w firmie. Zostali ultra najlepsi. Czy widzisz, że to zmieniło w ogóle w jakiś sposób twoją firmę? Coś zaczęło się szybciej dziać i tak dalej? To znaczy, wiesz, w momencie, gdy jakby, żebyśmy też złapali specyfikę. Wszyscy moi ludzie wyszli z akademii. Więc oni wszyscy przeszli przez ten sam trening, przez tą samą zmianę mindsetu, ale tak czy inaczej niektórzy z nich to nie jest tak, że nie dowozili. Robili dobrze swoją robotę, ale nie byli zdrowym elementem tej układanki. Tak? I w momencie, w którym teraz mam tylko zdrowe klocki, to wystarczy, że jeden pomysł dobrze mi się zazębi i nie muszę myśleć w kontekście zatrudniania kolejnych osób, tylko jak tą kilkuosobową czy kilkunastoosobową ekipą po prostu to zrobić. Nie mam, wiesz, to jest... Bo nie ma już, ale to dlatego, że są czasy takie, w których kod sam się pisze, tak? Tak. Czyli bez AI nie byłoby to możliwe, żeby to skalować w takim małym zespole? Mogło być możliwe, wiesz, to Dobra. nigdy się nie zastanawiałem. Większość z tych problemów, które ja rozwiązuję, mogą zostać rozwiązane, bo jest AI. Tak? Nie byłoby możliwości rozwiązania ich tylko przy pomocy tradycyjnej technologii. Bo to jednak, wiesz, możliwość wrzucenia w kod czegoś, co myśli, tak, potrafi kojarzyć fakty, szukać wzorców, jest ogromną przewagą. Tak. No, czyli z iloma osobami, czyli ty czujesz, że z twoim zespołem ile wy macie Wiesz ludzi? co, ja liczę na przykład Data Backbone, że to jest 150 000 złotych na 2 pracowników marży czystej.
Mhm. Tak mam Zajebiście, policzony no. biznes. To Jeśli on mi spoko, to wyjdzie, jest- Mhm. good enough, tak? Mogę zostać z 2 pracownikami i Super. tyle. Czyli dzisiaj jest tak, że wierzysz w to, że można z kilkoma ludźmi zrobić firmy, które kiedyś były 100-osobowe, Tak, czy więcej. spokojnie. Spokojnie. No. No Zajebiście. ja na przykład jak rozmawiałem sobie z jednym CFO, to też celowo nie wymienię imienia, bo tutaj jest kwestia dosyć Wąskiego rynku. agresywnego podejścia, powiedziałbym tak. Dobra. Że w momencie mamy nawiązaną współpracę i jeśli ja mu dostarczę to dla jego klientów, to on może wywalić 12 osób w zamian za 2 moich programistów. Mhm. To jest zmiana efektywności modelu. Czyli kawałek oprogramowania ze sztuczną inteligencją plus 2 programistów nie wiedzących zupełnie nic o danych finansowych. Dla nich to są po prostu dane, oni łączą kropki, tak? Jest warte X specjalistów. Mhm. No dobra, ale to są specjaliści wyższego lotu, to nie są... To tak, ale specjalista no. to jest człowiek, który ma wymagania. Mhm. I teraz jak masz high profile worker, to on będzie chciał więcej zarabiać, będzie bardziej rozpuszczony. Wiesz. Tak. Model zbudowany na unikatowych trybikach nie jest modelem, jest problemem. Ale w momencie, gdy ja zwiększam mu efektywność operacyjną poprzez zwiększenie marży, daję mu dodatkową wartość na rynku, ponieważ szybciej wszystko robią, a jednocześnie ograniczam zasoby, to jestem no-brainerem. No tak? No to jest w ogóle decyzja z cyklu tak, daj mi kiedy? to. Tak, kiedy możesz zacząć? Kiedy mogę wysłać przelew, nie? No. To jest taka decyzja. Czy byłbyś w stanie zlokalizować taki główną zmianę myślenia przy pierwszych biznesach, jakie zakładałeś i przy dzisiejszym, która rzeczywiście czujesz, że była największym blokerem? Czy to... Jasne, ja się nie mylę versus ja się zawsze mylę. Okay. Zajebiste. Tak, no bo wiesz, w momencie, gdy myślisz, zakładasz swój pierwszy biznes, tak? Będę robił pączki. No to moje pączki będą najlepsze na świecie, tak? No. I bardzo w to wierzysz, no bo jest ci to potrzebne podczas startu biznesu. Tak. No ale potem idziesz do jednej piekarni, drugiej i okazuje się, że tam ci robią tak zajebiste pączki, że twoje nie mają podjazdu, tak? I teraz się zastanawiasz, w jaki sposób. Więc sama kwestia tego, że ja widzę niektóre rzeczy, to wcale nie traktuję tego jako pewnik. Okej, czyli czujesz, że coraz mniej wiesz, wiedząc coraz więcej, tak? Tak. Okay. Zakładam, że bardziej nie wiem niż wiem. Co mi pozwala często się pozytywnie zaskoczyć, jak blisko moja hipoteza albo moja teza była rzeczywistości. Ale to dalej muszę ją potwierdzić. Okej. Zajebiste. Jaki masz plan na najbliższy czas? Bo mówiłeś, że wyjeżdżasz z Polski. Dlaczego, jak to załatwiłeś i jak to rozkminiłeś w ogóle? Opowiedz trochę więcej o tym. Pół roku temu dostałem się do takiego programu, który się nazywa Global Entrepreneurship Program, tak? I on jest w UK. I pierwszy raz uwaliłem. Nie udało mi się przejść przez pierwszą rundę, podjąłem drugą próbę. A jak to wyglądało? Tam są jakieś testy? Wiesz co, tam jest kwestia dużej ilości rozmów, poznania, wypełnienia wniosków w odpowiedni sposób i to już się udało przejść. To było boleśnie tak naprawdę. Pokazało mi, że wiesz, mimo że program nazywa się Global Entrepreneurship Program, to z tyłu są jednak urzędnicy. Okej. A nie przedsiębiorcy. Tak, mam opiekuna, Simona, który jest przedsiębiorcą. I on mi pomaga przechodzić i pomaga mi zrozumieć te wszystkie niuanse, które oni potrzebują. Ale on też jest asesorem i podejmuje tę decyzję później, czy nie? Nie, on tylko daje rekomendacje jako mój dealmaker i potem jeszcze będzie się opiekował. Tak jakby rola tego, dlaczego wystartowałem w tym programie? Dlatego, że jest darmowy. Był fajny case. W Polsce nie ma odpowiednika, więc ja musiałem bardzo dużo czasu poświęcić na to, żeby zrozumieć, czym jest. I rząd brytyjski, przez to, że ja mam firmę w UK, daje ci opiekuna na 2 lata, który ma pomóc ci rozwijać twoją firmę w niebezpośredni sposób. Czyli na zasadzie, jeśli mam projekt
krzemowego empaty, czyli właśnie sztucznej inteligencji, która pomaga radzić sobie z emocjami w stresie, to mogę pójść do Simona, powiedzieć: Simon, ty jesteś doktorem, na pewno masz ludzi z otoczenia akademickiego, pootwieraj mi drzwi. I on po prostu wysyła maila z Department of Trade, tak, więc rządowego. Słuchajcie, jest tu Przemek, umówcie się z nim, wysłuchajcie go, jest fajny pomysł. I na przykład może mi pozałatwiać wejście do niektórych jednostek. Tak? Super sprawa, taki wiesz, networker na sterydach i to jeszcze z pieczątką rządową, więc dlatego wiesz... Za hajs rządowy tak, w ogóle. Tak. Ja mu nie płacę, on jakby dostaje normalnie kasę z tego. Z podatków. Tak, ale ja jestem jego KPI-em wtedy. No. Jak zadeklarujemy coś, to musimy to dowieść. No i przez proces tego A jak się dowiedziałeś w ogóle o tym? Dostałem informację od znajomego. Okej. Tak, no, że taki, wiesz, bo takich programów pewnie jest dużo, tak? Tylko że jako Polacy nie mamy odpowiedników takich programów, więc nie wiemy, że tak można, tak? Jakby, rozumiesz? No bo jak to mówisz, to tak, jest... to brzmi jak wiesz, tutaj brzmi jak bajka. Dostajesz networkera, wiesz, chcesz wejść, nie wiem, do Hortexu, whatever, tak? No to wprowadza cię po prostu, tak? No, tak, możesz musisz iść do BNI-a i na przykład, tak? Po prostu pochodzić i może coś wychodzisz. A tutaj masz kogoś, kto przynajmniej doprowadzi do możliwości spotkania, tak? Skutecznie to zrobi. Czy to będzie za tydzień, czy za 2 tygodnie, to nieistotne. On doprowadzi skutecznie do tego spotkania. I on jest akurat mój dealmaker, jest bardzo dobrze zakorzeniony w sektorze technologicznym i w sektorze akademickim. I ilość grantów, którą można przytulić, tak? Wywalczyć w przypadku różnych eksperymentów, to tam niewyobrażalnie więcej. Tak? Samo ja na przykład podjąłem decyzję o przeprowadzce nie dla pogody. Do Anglii nie przeprowadzasz się dla pogody. Ale rynek kapitałowy tam jest znacznie bardziej dojrzalszy niż ten tutaj. Tam mają dłuższą perspektywę działania niż tutaj. Tak? I tam bardziej stawia się na relacje i na otwieranie właśnie drzwi w odpowiedni sposób niż tutaj. Tak? Tutaj jednak często musi być konkret, a tam muszą cię polubić. I to jest moje doświadczenie, no bo jak ktoś robi tam, to wiesz, na pewno może widzieć to inaczej. I dla mnie ten program jest rodzajem akceleracji względem rynku polskiego. Czyli ja celowo wybieram relokację, ponieważ tamten ekosystem biznesowy bardziej mi pasuje. Gram pod to, że 3 lata tam zrobię więcej niż 3 lata tutaj. Bo wizę dostaję na 3 lata. Jak ją dostanę? Bo na razie 2 miesiące jestem w procesie wizowym, dostarczam nowe papierki i co raz muszę dostarczać nowe papierki. Więc może być taka sytuacja, że nie pojadę, tak? Że powiedzą mi, że no jednak nie. No ale już przeszedłem przez program, to jest najważniejsze, teraz po prostu jest ta kupa biurokracji. Czyli tak na dobrą sprawę została tylko wiza, tak? Już jestem, że tak powiem... A jesteś w tej akceleracji, tak? Jeszcze nie jestem, bo wiza kończy proces jakby jest całościowy, niezbędna. Tak? Jest niezbędna, żeby przejść, no bo GAP wymaga tego, żebyś się relokował do UK. Nie możesz tego zrobić z Polski. Tak. Bo mieli takie fuck-upy, że robili to właśnie z ludźmi remote i oni nigdy w życiu się nie pojawiali w UK, tak? Więc tam teraz pilnują tego bardzo. No, zwłaszcza Polacy mogliby być sprytni w tym, żeby... Akurat to ja słyszałem historię o jakby gościu z Bałkanów. Więc może tam, tak? Dobra. Ale każdy może tam być? Jakie są wymagania? Jakbyś miał określić w kilku zdaniach dosłownie, kto może, a kto może sobie pomarzyć? Nie wiem. Z uwagi na to, że to, co mi powiedział mój dealmaker, to jest tak. Musisz chcieć się przeprowadzić do UK i żeby dostać Innovators Visa, bo o taką się staram, to trzeba być innowacyjny, ale to nie jest nigdzie napisane, co dokładnie to znaczy. Tak? Więc ja musiałem wykazać portfel swoich biznesów, tak? Że tu robię tak, dlatego jest innowacyjny, tu rozwiązujemy problem w taki sposób, dlatego jest innowacyjny, tu rozwiązujemy problem w taki sposób, dlatego jest innowacyjny i suma tego dała mi przejście w programie. Czyli to jest mocno subiektywnie oceniane. Tak. To znaczy, wiesz, UK
ma taki problem, że tam nie ma doersów. Mhm. Jakby kapitał jest, ale wiesz, no jak każdy starszy kapitalizm on jest taki już rozlazły, Mhm. tak? I w momencie, w którym mają kapitał, to bywają sytuacje, na przykład, nie wiem, czy jesteś świadomy, w UK jest ulga podatkowa dla najbogatszych, nazywa się SEIS, to jest Seed Enterprise Investment Schema i to jest pierwszy poziom i drugi jest EIS, Enterprise Investment Schema i pierwszy obejmuje ticket na tam do 200 000 funtów, a drugi do 1,5 miliona funtów. I teraz wyobraź sobie, że jesteś jakimś general managerem w korporacji, zgarnąłeś bonus na koniec, bo dowiozłeś wyniki, przytulasz 200 000 funtów. No i albo płacisz 55% podatku, albo zapisujesz się do takiego SEIS-u, wchodzisz do VC-ka i twoja kasa jest reinwestowana w rynku. I wtedy w momencie, w którym ona jest, oni zamykają w kwietniu rok finansowy i te SEIS-y są zawsze gdzieś pomiędzy styczniem a kwietniem. Można ubiegać się o te pieniądze. Takich osób, które inwestują w obrębie SEIS-a w UK jest 20 000. Okay. To w Polsce nie masz tylu inwestorów na takim kapitale. Po prostu nie ma. Tak? A to jest dopiero A to jest pierwszy etap. Jedna bańka. Tak. Nie? I takich programów jest kilka. I teraz... Dobra, a wiesz, jak on wygląda w szczegółach? No bo ja nie wiem, Nie, dopiero tam będę wszystko. Wiesz, ja mam pewien ogląd, jak to wygląda, ale to, co nauczyłem się już o podejściu Brytyjczyków do prawa, to jest inne niż to, co u nas. Jakby tam urzędy działają wolniej. Dobra. Mają czas, wszyscy muszą robić swoje, nie wychodzimy przed szereg. Bardzo takie podejście, powiedzmy, stonowane. W negatywnym tego słowa znaczeniu. Dobra, tego mi brakowało. Czy to jest tak, że później ci ludzie, którzy inwestują tą kasę, na przykład te 200 000, oni dostają procent? Koła, mówię ci, słuchaj Szymon, ja zabiorę od ciebie 200 koła na tam jakiejś umowie. Dam ci na przykład rok do roku 10%. No właśnie. Z tego, tak? Więc po 3 latach, bo inwestycja w ten SEIS jest na 3 lata czy na 2, ty wyciągasz te pieniądze i one są nieopodatkowane. I powiększone o ten procent? I one są. Nie to, że się zwijają. No jak się zwinę, to się zwinę. To są twoje pieniądze, ale wiesz... Czyli ryzyko podejście inwestora w Polsce jest takie, że ja wstrzeliwuję kapitał i chcę, żeby to się udało. Tak. A podejście inwestora tamtego jest, on i tak dostał benefit, nie potrzebuje 200 000, żeby utrzymać swój zamek czy piękny dwór. I to nie jest dla niego pieniądz niezbędny do przeżycia, no bo inwestorzy w Polsce tak trochę postępują, że wiesz, albo masz te fundusze bridge'owe. Kurde, masz rację, taki polski mental mi się odezwał. Rzeczywiście, to jest kasa, która po prostu oni po prostu dostali kasę w beneficie i oni chcieliby ją pomnożyć i uważają, że wiesz, jak mają zapłacić podatek, to wolą nie. Wolą wstrzelić pieniądze z powrotem w gospodarkę i najwyżej wyjdzie. Jak wyjdzie, no to będzie super. Zajebiste. Pomyśl sobie, co byś zrobił z 200 kołami funtów. No. Kurde. Świetna sprawa. I te pieniądze czujesz, że tam leżą rzeczywiście. To znaczy, na ulicy, być może nie pierwszego roku, tak? Być może trzeba będzie się trochę nachodzić, trochę pobudować relacje, więc jakby raczej to jest nastawienie na to, że w przeciągu 3 lat jestem w stanie coś sensownego z tego wyciągnąć. Dobra, jaki jest twój plan? No bo chcesz tam być 3 lata, nie wierzę, że nie masz planu. Mam. Dawaj. To znaczy, kwestia jest taka, że wszystkie projekty, które ja robiłem w tym roku, one są łatwo przeszczepialne na tamten rynek i to jest problem, który ja potwierdziłem już na tamtym rynku. Ostatnio gadałem odnośnie data backbone z doktorem właśnie tego zarządzania finansami, czy jakkolwiek, tak, jakby konkretna rola. No i on powiedział, że to narzędzie mogłoby zmienić rynek u nich. Do tego stopnia. Tak, że to jest dokładnie to, co oni potrzebują. Więc ja nie idę tam z dupy z pomysłami, tylko powiedzmy, że z niepotwierdzonym product market fitem. Zajebiście. Tak? Tak samo w przypadku na przykład masz firmy outsourcingujące call center do Indii albo właśnie support line gdzieś. No to nasze narzędzie Fix My Broken English ideolo.
Masz Brytyjczyka po drugiej stronie i nawet nie wiesz. At scale dla każdego pracownika, bez kosztów wdrożenia. Po prostu wpisz tutaj według naszej formatki i koniec. Wow, rzeczywiście, dobra, czuję. Ile planujesz w te 3 lata zarobić? Nie wiem. Jakby na razie stwierdzałem, ile mnie będzie tam kosztować życie. Okej. I trochę drożej niż to w Polsce, które mam teraz, więc muszę, pooszczędzałem trochę gotówki, żeby po prostu mieć bufor, ale Ale trochę czy dużo drożej? 2 razy drożej, czy nie? 20% drożej. 20%. Tak. No bo ja bym chciał się wyprowadzić pod Edynburg do Szkocji i mieszkać na takim zadupiu. Taki domek, jak myślisz sobie Szkocja, domek w mgle, kawałek lasu, kawałek pola, to tak coś takiego celuję. Tam jest bardzo ładnie. A różnica na przykład taka. Prawnik w Polsce będzie zarabiał 200, 300, 400 zł za godzinę. Prawnik tam zarabia 200 funtów minimum. Okay. Ja gadałem z kilkoma firmami z sektora tradycyjnego. Godzina programisty, takiego od automatyzacji ze skillem procesowym, z układaniem, 150 funtów. Okay. Jakby good enough. To znaczy, to jest już bardzo duży ticket, tak? I pewnie to nie jest ciągły zysk. Jasne. Ale sama zmiana, że mogę zrobić dokładnie to samo na funty. Mając 120% kosztów życia, to jest no-brainer, tak na dobrą sprawę. I dzięki temu... ja tam mam kilka strategii. Właśnie jeden na przykład spróbować zebrać kapitał z salesów. Tak? Jeden zebrać inwestycje z VC-ka, zobaczyć jak to wygląda, tak? Ugrać współpracę bo jakby w Szkocji są różne problemy. Wszędzie są różne problemy. Co za zdanie w ogóle. Ale kwestia, oni mają szczególną potrzebę rozwiązywania problemu wykluczenia cyfrowego i tak zwanych circles of poverty. Czyli tak jak my nazywamy patologię, to oni to ładniej nazywają circles of poverty i to jest po prostu wielopokoleniowa próba wyjścia z biedy. I edukacja jest jednym z narzędzi, które oni próbują. No a ja mam symulator zawodów. Zakładam, że uda mi się gdzieś połączyć te kropki. Fajne. No. Fajne. Zresztą zamierzam bardzo ciężko pracować, tak, bo Polak versus Brytyjczyk, to ja będę pracował 3 etaty względem jego, tak, więc jakby dla mnie jest super, ale też zakładam, że decyzyjność będzie wolniejsza, przez to, że będę z zewnątrz, też będzie mi trochę ciężej, przez to, że tak naprawdę teraz dużo rzeczy się dzieje w Anglii, żebyśmy nie obcięli tego podcastu. Więc to jest też dosyć niepokojące, tak? Czego się najbardziej obawiasz po tym wyjeździe? Wiesz co, straty czasu. Tak, że po prostu rok popróbuję, czy 2 lata popróbuję, finalnie nie uda mi się tego zazębić. Fajna przygoda, ale muszę wracać. Ale jeden znajomy, który właśnie prowadzi firmę w UK, powiedział, że rynek UK nie jest gotowy na biznesowych Polaków. Dlaczego? Dlatego, że my mamy zupełnie inny charakter pracy. On mi powiedział tylko i wyłącznie to zdanie. Ja się pytam, dlaczego, tak? Bo wy myślicie, a nasz biznes już nie. My mamy potrzebę, na przykład poznałem gościa. Próbuję połączyć te klocki. Tak. I może tak jest, bo oni są zastani. Tak, to znaczy żyją w dobrobycie, nie mają potrzeby innowacji, nie mają takiego drive'u wewnętrznego, jaki my mamy na przykład. Ale to wydawałoby się, że my mamy względem nich przewagę, jak tam wpadniemy, ale może nie, bo może ten rynek będzie miał opory przed innowacją. Właśnie to jest to, czego się obawiam, że jest po prostu kwestia taka, że moja dynamika pracy nie będzie pasować tam. Bo oni powiedzą, ale świr po prostu, wyrównamy cię. Na to też mam strategię. Kwestia posiadania gońca, który otwiera drzwi, jest bardzo dobrą strategią. Tam u nas w Polsce nie ma tak zwanych dealmakerów, że idziesz do gościa, który zna jakiegoś prezesa, płacisz mu 10 koła, mówisz, umów mnie z prezesem. Tam jest.
Okej. Tak? Rozumiesz, Dobra. to jest... Tak, totalnie. Dlaczego mam Aż sam się biegać? zastanawiam, dlaczego u nas nie ma Bo u nas czegoś nie ma takiego. takiej polityki. Mentalnie ludzie nie są chyba do tego przygotowani, tak? O tym mówisz? Wyobraź sobie, że masz kontakty w telefonie do 200 prezesów firm czołowych w Polsce, tak? Wyobrażam. Jeśli zdobyłeś te kontakty przez kilka lat, to jest twój pewien rodzaj asetu. I teraz, jeśli miałbyś podesłać komuś kontakt, to musiałbyś sprawdzić ten kontakt. Żeby po pierwsze tobie nie spalił kontaktu, po drugie po prostu nie poszedł i nie powiedział czegoś od czapy, żebyś, wiesz, sobie po prostu zamknął te drzwi, tak? Musisz wiedzieć, kogo polecasz, tak na dobrą sprawę. Myślę, że mamy takie postrzeganie, że my wszyscy jesteśmy od czapy. Tak. Tam jest tak, wiesz, nie mówię, że tam jest bardziej zielona trawa czy coś, bo tam jest taki sam syf, jak i u nas. Tak? Tylko po prostu w momencie życiowym, w którym ja jestem, tamtejszy syf trochę bardziej mi odpowiada. Wiesz, nie chce mi się walczyć z skarbówką. Tak? Wiesz, no, wprowadzili ostatnio system ten elektroniczny, te podatki i co z tego? Jak ja miałem już 2 blokady na koncie za rzeczy, które mi po chwili odblokowali, a nawet nie raczyli przysłać pisma. I potem, wiesz, wchodzisz, masz blokadę na koncie, patrzysz, a nie masz podatku zapłaty. O co kurde chodzi? Wchodzisz na ten portal, tam nie ma. I musisz się dzwaniać do tych wszystkich. Nie chce mi się po prostu, tak? Czyli myślisz, że w Polsce nie mamy dobrego środowiska do robienia biznesu? Wiesz co, mamy. To środowisko, które nie jest dla nas przyjazne, powoduje, że jednak przedsiębiorcy z Polski są nieźli. My jesteśmy uodpornieni, tak? Jak nie tak, to w taki sposób. Więc wiesz, polscy przedsiębiorcy są super. Jakby wiesz, czasem widzę, co ci ludzie czy koledzy wymyślają i wow, tak? Nie ma odpowiedników gdzieś, ale to też przez to, że system z nami walczy i społeczeństwo nie jest takie dalej prywaciarze i tak dalej, tak? Zarobas i inne cudowne określenia, tak? To gra negatywnie. To znaczy, to się zmienia, tak? Ale ja uznałem, że spróbuję gdzieś indziej. Tak? W momencie, w którym mógłbym sobie budować tutaj dalej biznes, to ja po prostu myśląc w kontekście, gdzie mój czas da większą dźwignię. W złotówkach czy w funtach? Właśnie miałem pytać o to, czy tam jest dźwignia. Dźwignia jest po prostu, tak? W momencie, gdy będę sobie współpracował z rządowym dealmakerem, to tutaj nie mam takiej pomocy. Dla samego tego kontaktu przez 2 lata warto jest tam pojechać, bo nie wiesz, co zrobisz. A może będzie sytuacja, w której poznam jakiegoś typa na polu golfowym, on powie, słuchaj, ja mam 15 zamków, a ty jesteś spoko typem, masz fajne pomysły, zróbmy razem biznes. I nie wiesz, co z tego wyjdzie, tak? Jakby wiesz, to brzmi jak taki hollywoodzki scenariusz, tak może być. Tak. Nie, no tam są ludzie, którzy mają po 1000 albo 2000 kredytów na nieruchomości i nimi zarządzają, nie? Bo bankowość jest bardziej rozwinięta. To jest też jakby jeden z moich modeli, który chcę spróbować zrobić. Tak? Chcesz to robić? Że postawię sobie firmę, która będzie tylko i wyłącznie jakby takim zarządcą nieruchomości, żeby po prostu ją zakredytować i zobaczę, gdzie to mnie doprowadzi. Czyli używa tego produktu, to się nazywa buy to let. Tak, buy to let. I kupujesz nieruchomość za pieniądze banku, z promesą, że ona będzie zarabiać. I jeżeli masz jedną, która zarabia, to bank ci da na drugą. Jeżeli masz 2, no to jesteś niezły. Jeżeli masz 3, to jesteś super. Jak masz 1000, to da ci na 1001 bez w ogóle patrzenia, nawet z zamkniętymi oczami. I są ludzie, którzy mają tam po 1000 działających nieruchomości. Na każdej z nich 200-500 funtów. I nagle się okazuje, że po prostu taką pensyjkę, że no i za 20-30 lat swoje 1000 nieruchomości. I rzeczywiście pokolenia mogą w ten sposób to budować. Wiesz, tam jest, myślę, że tak dużo nieodkrytych rzeczy przede mną jeszcze. Ja nie jestem świadomy tego, co można tam zrobić. Muszę po prostu siąść na tamtejszych networkach, pogadać z nimi, dowiedzieć się, co oni robią.
Po Żeby prostu wsiąknąć. jakby wejść w ten temat, jakby, wiesz, gdybym nie poszedł na network z sektora tradycyjnego, to bym nie wiedział tych rzeczy, więc to jest dokładnie mój plan tam. Bardzo dużo networkować. Spoko. Być może wyląduję w Londynie, być może wyląduję gdzieś indziej. Nie wiem tego. Nie, No to tak, znaczy no. tak, w momencie, w którym jadę tam z pewnym planem, wolałbym na początku postarać się zrealizować plan, a potem po prostu zastanawiać się, w którą stronę można to Kombinować. rzeźbić. Tak. Bo wiesz, może się okazać, że naprawdę ten mój plan po pierwszych kilku miesiącach tam poznania kilku ludzi był tak z dupy, że trzeba go Tak, wyrzucić tak, i no. wymyślić nowy. No nie, zajebiste jest to, że jesteś otwarty po prostu na każdy scenariusz, w sensie, że z otwartą głową cały czas to analizujesz, nie? Ty jesteś trochę team, zakładam biznes ze wspólnikiem, tak? Tak. Dobra. No, moja rola w No. biznesie jest bardzo ograniczona. Ja idę z przodu firmy, odkrywam problemy i buduję rozwiązania. Jestem beznadziejny w utrzymywaniu tych rozwiązań. No dobra, ale czy nie dałoby się, bo to mówił na tym podcaście Paweł Sieczkiewicz. Tak, że zatrudnić kogoś takiego. Tak, mi się mocno to wryło w głowę, że on zrobił taką totalną transformację. Na samym początku mówił, nie wyobrażam sobie biznesu bez wspólnika. Dzisiaj mówi, nie wyobrażam sobie, domyślnie myślę o biznesie jako o moim biznesie i zatrudniam ludzi. Ja może pójdę kiedyś w tym kierunku. Na razie nie chcę. Dobra, dlaczego? Ja patrzę na swojego wspólnika, czy innych wspólników z różnych biznesów, jako właśnie takie SWAT team. One są zajebiście dobrze skrojone pod konkretny problem do rozwiązania. I w momencie, gdybym ja miał poświęcać fundusze, uwagę i czas na rekrutację ludzi o tym profilu, bo to, wiesz, to jest tak, że większość moich problemów, które rozwiązuję i projektów, które realizuję, przynieśli mi ludzie. To jest tak, że to nie jest mój pomysł. Ja tylko znalazłem rozwiązanie. Tak? I w momencie, w którym ja mam to rozwiązanie i ja to rozwiążę, a jest to technologia, to jest to wysokoskalowalne rozwiązanie najczęściej. I ja wolę budować z tymi ludźmi. Ja bardzo jakby lubię to, tak? Jakby w momencie, gdy uda się zamknąć firmę na 2 czy 3 wspólnikach tylko i to będą jedyne osoby pracujące w tej firmie, have fun. Wszyscy mają tą samą wizję, przynajmniej na razie. Zresztą też kwestia wspólników dla mnie jest taka, że ja jeszcze nie mam aż takich asetów, żeby zatrudniać osoby, które mi pasują. Okej, tak? dobra. Więc to jest Czyli być propozycja może... wartości twoja wewnętrzna musi być wyższa, jeżeli chodzi o twoje firmy, tak? Tak. Dobra. I też ja bardzo nie lubię konceptu zatrudniania. Dlatego, że zatrudniasz kogoś, wiesz, u nas się mówi, na ciepłą posadkę. Tak? I ja nie chcę tego. Nawet jak to będzie super dzik, to ja chcę, żeby on czuł, że to jest jego. Ty chcesz mieć solwerów i chcesz mieć takich tak, ownerów. Ja nie chcę, wiesz, bo w momencie, w którym taki wspólnik się wykrusza, no to owszem, to powoduje jakieś szkody. Tak? Oczywiście to nic, czego się nie da zaorać, tak? Albo czego się nie da załatwić odpowiednią umową wspólników na początku. I tego się uczę. Ale na razie nie wyobrażam sobie budowania jakby bez wspólników, dlatego że w momencie, gdy ja miałbym zatrudnić na projekt kilka osób, żeby to ogarniały, no to jest po prostu już takie mało linowe podejście. Ja wolę ty musisz się z nimi spotykać, skupiać i tak dalej, ja ty musisz operacyjnie dowodzić. Nawet jakbym miał, wiesz, ja sobie wchodzę, mówię, słuchajcie, tu jest problem do rozwiązania, tak wygląda rozwiązanie, zatrudnijcie odpowiednich ludzi, bo macie budżet, to zdaje mi się, że tego typu ekipa mogłaby coś zrobić gorzej. Dobra, to znaczy, wiesz, to jest moje wewnętrzne przeczucie, że tak mogło. Ja nie mam jeszcze okazji tego potwierdzić. Jak kiedyś, nie wiem, może będę należał do jakiegoś funduszu inwestycyjnego, który będzie mógł w ten sposób myśleć, no to okej, to wtedy spróbuję to. Czy to będzie benchmark? Wolę współpracować właśnie z ludźmi, którzy mają podobne spojrzenie, a jakby ja bardzo lubię koncept dzielenia się łupami. Tak jak masz, wiesz, piratów, tak? No to tutaj ja nie daję pracy. Ja nie daję rozwiązania, procesów roli. Ja ci mówię, że my się podzielimy łupami.
tak? I super, podzielmy się łupami, bo wiemy, że tak naprawdę to, na co się umawiamy teraz, a to, czy to będzie w przyszłości, jest inne. I ja nie wiem, czy jakbym zatrudnił cię na etat, to nie musiałbym cię po 2 miesiącach zmienić, bo projekt by się zmienił. No tak. I wiesz, i to jest ogromny overhead. Ja wolałbym, wiesz, pogadać, dowiedzieć się, idziemy w tym kierunku, jakie są, że tak powiem, wiesz, punkty wykluczające. Czyli czego na pewno nie zrobisz, czego nie jesteś w stanie ogarnąć, albo do którego miejsca chciałbyś dojść. I okej, i tyle, po prostu tam idźmy. Dobra, czuję. To jest po prostu, nie wiem, może ja mam błędne wyobrażenie, no bo wiesz, jednak dużo firm ma tych pojedynczych właścicieli i jest im dobrze. No tak, ale czy myślisz, że to może być taka zależność, bo zaczynam tak to czuć, jak sobie o tym myślę, że może ci, którzy są sami sobą właścicielami dla takich firm, no to właśnie są tacy, którzy są zafiksowani na jednym rodzaju biznesu, jednej firmie, bardzo głęboko właśnie w niej siedzą, rozwiązują jeden taki tak na dobrą sprawę problem i są takimi founderami. No nie chcę powiedzieć, że ty jesteś founderem na pół etatu, bo tak nie jest, ale trochę. No oni są na cały etat No w jednej właśnie, firmie, tak? dokładnie, Jakby są nie? bardzo skupieni. Ja No, nudziłbym się. nudziłbyś się. I to znaczy ja bardzo lubię, wiesz, Bo o podejmować... to miałem też pytać, bo ty mi ostatnio mówiłeś, że ty tymi biznesami się nudzisz, dlatego je zmieniasz. Czy dalej tak masz? Tak, dalej to tak. masz. No bywają problemy, które w mojej głowie są już nudne. Jakby jak już wiem, jak je rozwiązać, to dla mnie jest good enough. Nie muszę ich rozwiązywać. Bo jakby wiesz, to jest kwestia tego, że każdy kolejny biznes, który oparł się o istotny problem, czyli pierwsze miał, wiesz, proces diagnozy tego problemu, potem rzeźbienie rozwiązania, zderzanie tego rozwiązania z rynkiem, to ja widzę siebie jako przedsiębiorcę, który jest w etapie 0-1. Czyli jest problem, nie ma rozwiązania, jest problem, jest rozwiązanie. Ale są przedsiębiorcy, którzy są na etapach 1-10 czy 10-100. Tak. I ja zupełnie nie wiem, co tam się dzieje. To nie jest zupełnie moja bajka, tak? Okay. Ja bardzo lubię być w tym etapie startupowym jakby, no. Tak, tak powiedzmy, no. Zajebiście przydatny mindset. Tak, no wiesz, mogę wejść, też jakby przez to, że po prostu tak dużo przeszedłem tych pętli, to ja widzę bardzo szybko rozwiązanie już. To jest moja ogromna przewaga na rynku. A nie myślisz, żeby właśnie zrobić, nie wiem, jakąś szyję, nie? Taką usługę typu, że właśnie ty byś się zajmował tym we wszystkich firmach, nie wiem, ktoś by ci to umożliwił. Fundusz, nie wiem, albo właśnie byś zawiązywał spółki ze startupami i doprowadzał ich do tego etapu jedynki. To by był świetny zawód. No właśnie, nie? 15 startupów, z każdym mam 2 dni w miesiącu i to było świetna zabawa. Ciekawe, no tylko, że startupy na tym etapie nie mają kasy, żeby w to zainwestować. Trzeba by było, wiesz, być w takim funduszu, co zapewnia smart money, tak? Czyli nie tylko kasa, ale też jakby kompetencje, które wrzuca. Tak. Wiesz, może kiedyś to jest mój cel, tak? Ja na przykład w ogóle widząc tak dużo rozmawiając z taką dużą ilością przedsiębiorców z sektora tradycyjnego, to mi bardzo się zaburzyło postrzeganie słowa przedsiębiorca. I teraz przez przedsiębiorcę jakby słowo ci mówi bierzesz przed siebie, tak? Że bierzesz problem i go rozwiązujesz. Tylko dla mnie znacznie lepsze słowo jest problem solver. I teraz przedsiębiorca to jest jakby wiesz, to jest też jakby masz ten entrepreneur po angielsku. Aha, i jakby inne postrzeganie jest przedsiębiorcy, jak myślisz, zresztą jak oglądasz podcasty, to tamtejszy przedsiębiorca jest tak naprawdę najgorszym graczem w swoim zespole. On tylko zrozumiał problem i znalazł odpowiednich ludzi, którzy potrafią rozwiązać ten problem. I to jest inne postrzeganie przedsiębiorczości. Mówisz kulturowo o Stanach na przykład. Wiesz, dla kogoś przedsiębiorczość może być tym, że on upycha kapitał w różnych miejscach, czyli taka, wiesz, inwestor. Tak? I to też dla niego może być przedsiębiorczość, bo on według swojej ekspertyzy mógł zainwestować w te startupy, bo wie, że zarobi z tego. I teraz
Ja jestem problem solverem, ale czy definiowałbym się jako przedsiębiorca? Nie wiem. To znaczy coraz mniej, tak? Na takiej zasadzie, że myślenie w kontekście, będę miał firmę, będę zarządzał ludźmi, będę tam zdobywał rynki, podbijał świat i tak dalej. Nie, trochę już nie chce mi się tego robić, ale mega mnie jara to, że mogę wejść do jakiejś firmy i poukładać ją, tak? Albo mogę znaleźć problem na rynku i wytworzyć rozwiązanie na ten problem. I teraz wiesz, w zależności od tego, jak definiujesz słowo przedsiębiorca, no to wiesz, bo to znam dużo, to znaczy to nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale celowo powiem to w przejaskrawiony sposób. Znam dużo przedsiębiorców z sektora tradycyjnego, którzy są takimi przedsiębiorcami z mindsetem PRL. Taki na zasadzie, tutaj wyżyłujemy, tutaj będę mu mało płacić, tutaj coś. Jakby nie, ja nie idę w tym kierunku. Jeśli to jest słowo przedsiębiorca, to ja chcę być w ogóle po drugiej stronie, wiesz, tej kategorii, tak? Myślę, że to nie jest dobra definicja, ale rozumiem. Ale oni się definiują jako przedsiębiorców, jako właścicieli firm, tak? I w momencie, w którym ja to widzę, to ja raczej definiowałbym się jako problem solver. Ja po prostu lubię rozwiązywać problemy. Czasem mi one przyniosą pieniądze, czasem nie, jakby z moim skillsetem możliwości zarabiania jest bardzo dużo. Tak? Jestem biznesowym programistą. To już jest wow, tak? Wiesz, mogę być CTO, mogę być jakim w dziale R&D pracować, tak? Więc jakby nie patrzę na przedsiębiorczość w kwestii stricte zarabiania pieniędzy, raczej patrzę w kwestii rozwiązywania problemów. No tak, ale twoim ostatecznym celem jest co? Budowanie... Nie mam ostatecznego celu. Wiesz co, kiedyś się nad tym zastanawiałem i tak jakbym miał patrzeć takie perfect scenario, to jestem częścią VC-ka, odpowiadam za kwestie technologiczne i pomagam rozwiązywać startupom ich problemy. To jest jakby takie perfect scenario, mogę to robić do końca życia. Okej. Ale to nie jest kwestia budowania własnych tych. Wiesz, proces tworzenia nowego rozwiązania jest bardzo czasochłonny. A skoro gratyfikację dostajesz dopiero po rozwiązaniu. Tak. Więc dlaczego ja mam szukać tych problemów i je diagnozować, jak ktoś już je ma? Po prostu przyjść mi problem, pozastanawiajmy się, ja wykminię rozwiązanie i ja biorę kolejny problem. Okej. I mógłbyś pracować nad 15 symultanicznie i to też byłoby bo przecież nie pracujesz w nich operacyjnie. Tak. Zajebiście sprytne. Wiesz to, a gadałeś z jakimiś VC-kami? Nie. To jest pomysł, który, wiesz, kiedyś się zastanawiałem i to taki pomysł trochę z dupy, tak? Dobra. Co mógłbym robić, jakbym nie robił tego, co robię teraz? Ale w momencie, w którym robię to, co robię teraz, ja bardzo enjoyuję to. Jakby cieszę się z każdej kolejnej rozmowy z potencjalnym targetem, z każdego doprowadzenia rozmowy do takiego miejsca, w którym klient powie, to rozwiązanie jest super, chcę. Tak? Ale ja nie czuję się sprzedawcą, mimo że, wiesz, dużo osób mi mówi, że potrafię dobrze sprzedawać. Tak? Ale ja w ogóle tak się nie czuję. Tak? Nie widzę się w tym miejscu, żeby, wiesz, siedzieć i po prostu kuć tą sprzedaż. No tak, ty kolekcjonujesz problemy. Tak. To jest ale to wiesz, to jest zajebiste. Fajne jest to, że wiesz, teraz porozwiązywałem trochę problemów z sektora tradycyjnego. Wiesz, jak dużo błędów w sektorze technologicznym teraz widzę? Jakby my nie dostarczamy wartości. Dobra. Tak? Wiesz, to od nich wziąłeś. Tak, od nich wziąłem to, bo wiesz, to oni stanowią większą część rynku. Oni generują większe majątki pojedynczo, tak? Więc z takiej definicji levelów przedsiębiorczości, to oni są wyżej niż my. Dlaczego? Dlatego, że produkują śrubki. Mogą sprzedawać śrubki na cały ten. Mają jakieś relacje biznesowe. Robią jakieś eventy. Współpracują z rządem. Też jakby to jest już zupełnie inny typ przedsiębiorczości, tak? Jakby Czuję, tak. Ale to też jest przedsiębiorczość. Jeśli miałbym się z nimi porównywać, no to oni są lepszymi przedsiębiorcami ode mnie. Tak? Jeśli patrzymy stricte na, nie wiem, majątek albo wielkość firmy. To jest złe, bo są firmy, nie wiem,
Znam firmę, która generuje 20 baniek na marży 3%. Po co w ogóle robić taką firmę? Po co robić taki biznes, Tak, nie? to jest, wiesz, liczysz sobie w kalkulatorze, wychodzi ci, dobra, 600 000, mam 10 osób, super, i rocznie mam jakiś magazyn i inne rzeczy i zostaje mi 5 zł na koncie miesięcznie. Po co? No, tak. No, ale Po co ktoś w ogóle podjął ten problem do rozwiązania? to jest dziwne. Nie wiem. Wiesz? Nie no, ale zakładam, że da się to, wiesz, podkręcić tą marżę na grubo tam, nie? Na czerwonym rynku ciężko. Okej, dobra. Wiesz, są miejsca, w których po prostu tego nie drgniesz. No. Musiałbyś naprawdę wprowadzić innowacje albo po Kurde, prostu to iść musi dalej, być chyba jakieś hobby. wiesz co, iść robienie dalej w takiego chain of biznesu. supply, tak? Czyli na zasadzie, jeśli jestem Tak. firmą handlową, to zaczynam być firmą produkcyjną, Tak. bo na handlu nie zarabiam, bo chcę zdumpingować rynek, ale zarabiam na produkcie. I okej, to być może jest fajna strategia, tak? Ale to jest tak dużo klocków do poukładania. Że po co, nie? Tak. No to trzeba to lubić chyba po prostu. No, albo nieruchomości. No. Ile osób się dorobiło na nieruchomościach? To jest po prostu kupuję, odświeżam mieszkanie, sprzedaję. Albo Kosmos, nie? kupuję nieruchomość, dzielę ją i sprzedaję. Jakby totalny no-brainer. Tak. Można by było to robić. To dlaczego wszyscy tego nie robią? Dlaczego? Nie wiem. Nie wiem, jakby przecież to jest najłatwiejszy pieniądz. Jakby, No, trzeba mieć też kapitał, ale ten kapitał jest na zewnątrz. nie możesz robić flipy bez kapitału, tak? No wiem. Możesz nawet, wiesz, patrząc na firmy nieruchomościowe, te duże, to tak naprawdę są to fundusze inwestycyjne. Tak. Tak? I to jest tak, że my zbieramy kapitał pod konkretną inwestycję i po prostu dajemy zwrot z tego kapitału. Kondo na przykład, ten model hoteli. Tak. Bardzo podobny koncept. To jest fundusz inwestycyjny, a nie firma budowlana. Wiesz, no, tych typów przedsiębiorczości albo modeli zarabiania pieniędzy jest tak dużo, że po prostu ja wolę mieć własne. Tak. Czyli nazywasz się jak? Problem solver. Tak, ja myślę, że zdefiniowałbym się jako problem solver. Dzisiaj. Zobaczymy za jakiś czas. No, dokładnie. Dobra, o tym myśleniu systemowym jeszcze chciałem chwilę. Czy istnieje coś, co twoim zdaniem pozwoli ci nauczyć się szybciej łączyć te kropki albo mieć ich więcej? Co u ciebie dało taką największą dźwignię, jaką czujesz? Wiesz co, no ja mam dwie takie duże kropki, które odkrywam, tak? Jedna to jest kwestia ekspansji, a druga to jest kwestia zdobywania finansowania. Okay. I to są dwie kropki, na które może nie poluję, ale do których się ustawiam. Przez cały rok budowałem koncepty, które są sprzedawalne w innych rynkach, tylko po to, żeby klocek ekspansji sobie odhaczyć. Jak wygląda adaptacja na konkretnym rynku, dlaczego w ten sposób, jak wejść, od kogo zacząć. I na przykład Simon, z którym współpracuję w tym gapie, on powiedział, że wszystko, co odkryłem do tej pory, on mówi, że to zadziała na rynku brytyjskim, bo tak tutaj startują firmy. Czyli idziesz, gadasz z targetem, diagnozujesz problem, projektujesz rozwiązanie, idziesz do klienta, mówisz, za darmo ci wdrożę to rozwiązanie tylko dla case'a, robisz jeden, drugi, trzeci case, z case'ami idziesz na rynek i zdobywasz sobie rynek. On powiedział, że tak to dokładnie tam działa. I to jest okej. I dlatego oni na tej fazie seedowej tak często pompują w ciebie kapitał. Bo ty po prostu jesteś tam po to, żeby popełniać błędy za nich. Tak? A klocek finansowanie, no to zakładam, że wiesz, akurat po granty rządowe czy granty uczelniane to nie jest miejsce, które chce się ustawiać, ale zależy mi na tym, żeby zrozumieć, jak taki ktoś, kto ma 10 zamków, myśli. Tak? Jakby, wiesz, to jest z mojego punktu widzenia, taki ktoś jest tak niewyobrażalnie bogaty, że wręcz mu musi być nudno. Tak. On kupił wszystko. Więc co jest dla niego w takim razie wartością? Czy to, że poznał takiego odstrzeleńca jak ja i wtedy w swoim country clubie z kolegami powie, tutaj mam takiego typa, go poznałem, dałem mu kapitał, zobaczymy, co wyjdzie za pół roku. Tak. Bo to może być dla niego warte. Tak, wiesz. Dokładnie. No. W przypadku, gdy masz $200 milionów, to $200 000 to jest twój obiad.
Oczywiście celowo mówię to w taki sposób, tak? No ale tak jest. No. Tak, ale to jest twój obiad. I jakby, czy ja nie zainwestuję obiadu, żeby zobaczyć, co się stanie i dostarczyć sobie ten wewnętrzny thrill? Jakby, okej, proszę. Może to jest tego typu mindset. Nie wiem. Jadę tam się przekonać. Dobra, zajebiste. Gdzie są ludzie, którzy mają po 10 zamków? W sensie, jak chcesz nam wejść w to towarzystwo? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. To znaczy, wiesz, zakładam, że ludzie z kapitałem nie potrzebują mieć zamku. Bo jakby myślę, że tam gdzieś po drodze, gdybyśmy mieli patrzeć na skalę zer, to ktoś, kto ma 1 000 000, jest biedakiem, bo on ma tylko 1 000 000. Jeśli będzie miał mniej, już nie będzie miał 1 000 000. Ktoś, kto ma kilka milionów, zawsze już będzie miał przynajmniej 1 milion. Ale jak przejdzie na 10 milionów, to przyszedł do milionera, wiesz, z zerem więcej względem tego i on też znowu jest na krawędzi. I teraz w momencie, w którym na przykład masz kilka milionów gotówki, a twoje życie nie jest kosztowne, wiesz, po prostu, wiesz, ta gotówka się po prostu generuje, bo zainwestowałeś, masz akcje, masz nieruchomości, po prostu zdywersyfikowałeś się odpowiednio, ta gotówka po prostu ci spływa, to po co ci więcej? Jakby zakładam, że wiesz, to jest kwestia, czy to potrzeby może władzy, potrzeby chwalenia się statusem. Wiesz, to są koncepty, których ja nie potrzebuję. Tak, po kasie powinna być chyba władza, nie? Tak intuicyjnie. Kontrola, władza, eksperymentowanie, tak, coś takiego. Co ja mogę zrobić? Zakładam, że wiesz, są ludzie, którzy doszli do pewnych fortun i co robią? Fundacje. Po prostu ja już nie przejem tego. Zarobiłem wszystko, co miałem zarobić. To teraz przynajmniej tam komuś. Tak? Znajdę sobie inny cel. Są też tacy, którzy obracają się, tak zgaduję, no bo słuchasz też Hormoziego, więc też wiesz, że są tacy, którzy się obracają po prostu cały czas level bogatszymi i mają cały czas drive na bramkę i muszą zgromadzić po prostu 1 miliard w ciągu życia, bo jak nie, to po prostu uczestniczą w wyścigu. Ja wiem, ja się z tym nie zgadzam. Nie? Nie, nie jarasz się tym. No? Wolę być biedniejszy, biedniejszy w zasadzie na jakimś poziomie, tak? I mieć radość z życia, niż zgubić się w tym wyścigu szczurów. Czyli... Bo kolejny 1 milion przy 10 milionach nie jest ci potrzebny. Tak, nie jest. Kupisz sobie jacht i co z tego? Ktoś będzie miał większy jacht. No to co będzie ze sobą, bo on ma większy jacht, nie wiem, ma ładniejszą żonę, więcej zamków, jakby na cholerę. Jakby to trochę nie o to chodzi. I teraz ja zakładam, że gdzieś jest poziom, ja myślę, że już jestem na tym poziomie, który jest dla mnie bardzo akceptowalny. Mam budżet i na jakieś wycieczki, i na jakieś inne rzeczy. Jakby to, co potrzebuję, to mogę sobie kupić. Nie za bardzo oglądając złotówkę z obu stron, tak? I ja nie potrzebuję więcej. Nie mam potrzeby, wiesz, budowania czegoś wielkiego, żeby pisali o mnie w gazetach. Po co? To wiesz, to jest karmienie ego, które ja zabijałem w sobie, tak? I wiesz, no ile w Polsce, żeby czuć się bogatym, potrzebujesz? Żeby być w top 0,1 32 000 na household. Jakby i okej, i po co być wyżej? Komu chcesz imponować? Wiesz, jeśli miałbym taki cel na zasadzie, wiesz, miał jeden cel, jeden biznes i po prostu moim celem jest zmienić świat tym biznesem, to tak naprawdę być może to ten drive wewnętrzny jest moim motywatorem, a nie stricte pieniądze. Ale ja nie mam takiego drive'u. Mój drive to jest przerzucanie się pomiędzy problemami, rozwiązywanie tych problemów, szukanie rozwiązań na problemy, których ktoś nie chce rozwiązać. A nie szukasz właśnie takiej jakiejś jednej wewnętrznej misji w biznesie na zasadzie, no wiesz, kolonizacja Marsa jest zajebistym case'em do rozgryzienia, nie? Według mnie. Nie czujesz czegoś takiego. Czy myślisz, że to jest właśnie egocentryczne? Wiesz co? Kolonizacja Marsa? Albo w ogóle myślenie międzyplanetarne? Byłbym strasznie ograniczony, mówiąc, że to jest jeden konkretny driver.
myślę, że ludzie, którzy mają tego typu potrzebę, są bardzo wizjonerscy, tak? I po prostu bycie tym wizjonerem jest driverem, tak? Ale z mojego punktu widzenia to nie jest mój driver. Okay. Ja nie mam potrzeby pogoni za kolejną technologią, bo jak poszedłem na rynek, na sektor tradycyjny, to okazało się, że moje umiejętności i moja wiedza to już jest 5 poziomów względem tego, co oni potrzebują. Okay. Czyli tak już odjechałem bardzo względem większości rynku. Tak? I jeśli miałbym, może kiedyś będę miał taki cel. Nigdy nie wiadomo. Jak dla mnie to każdy powinien sobie zrozumieć, gdzie jest dla niego najlepsze miejsce. I być może dla niektórych ich najlepsze miejsce to jest właśnie ten pogoń za pieniądzem. Ja raczej siebie widzę, że zrobiłem sobie jedną firmę, może ją sprzedałem, może ona dalej żyje i siedzę sobie w jakiejś chatce w środku lasu i nie wiem, dłubię sobie w drewnie, tak? Jakby, może to jest moja rzecz. Tak, może wiesz, nie wiem, ja nigdy nie mieszkałem w domku na wsi, więc nie wiem, z jakimi obowiązkami to się wiąże. Pewnie grubo się przeliczę, ale wiesz, ja nie mam takiego czegoś, że chcę mieć firmę, która ma 1 miliard, albo chcę być dominantem na rynku, albo będę miał 200 firm, albo rozwiążę 1000 problemów. Okej, czyli po prostu tak jak próbuję zgadnąć, dostarczasz sobie dopaminy, rozwiązując kolejne problemy i to jest fair enough. Tak, i tak wystarczająca po prostu gratyfikacja żyjesz, dla mnie, tak. Jesteś takim trochę rolnikiem. Trochę tak. Uprawiasz sobie problemy. Dokładnie. Wiesz, ja miałem taką na początku roku, jak właśnie ta firma padała. Ja powiedziałem, że rolnikiem, ale mi się skojarzyło. Tak? Na początku roku miałem tą sytuację, że właśnie zapadła się ta firma i ja byłem taki bardzo w stresie, tak? Że na zasadzie, kurde, koniec świata i tak dalej. Przyszła do mnie żona, powiedziała: Przemek, w domu jest dobrze. I ja tak, wiesz, popłakałem się, mówię, kurwa, cały stres szedł. I mówię, dobra, skoro w domu jest dobrze, ona tego nie zauważyła, no to ja chyba mam złą soczewkę na tą rzeczywistość, skoro ja się tak stresuję. I to dla mnie był taki, wiesz, mental shift po prostu jednego dnia, drugiego dnia wstałem i zupełnie już wszystko było inne. Okej. Tak? Czyli stwierdziłeś, może nic się nie stało. Tak, jednak. Może to po prostu tak miało być, tak? Albo może to po prostu, że nie tak miało być. Może ten cel, który wybrał tamten Przemek, który zakładał tą firmę, był błędny dla mnie. Bo wystarczyła mi zewnętrzna walidacja żony, która powiedziała, że wszystko jest okej. To skoro wszystko teraz jest okej, to po co ja zapierdalam tak? Po co ja się stresuję? Po co ja się męczę, tak? Już moja żona nie pracuje, siedzi w domu, uwielbia to. Dba o mnie, o pieska, czyta sobie książkę. Wtedy, kiedy chce, dba o tą całą, jest taką boginią ogniska domowego. To jest trend na TikToku, Trat Wife, tak? Tak? Tak, moja żona jest boginią ogniska domowego i jakby ona jest dla mnie takim walidatorem tego, czy robię coś dobrze. W momencie, gdy wiesz, ona wymyśla jakąś podróż, ostatnio było tak, jedziemy do Turcji. Myślę sobie, po co do Turcji? Po co ty chcesz jechać gdzieś? Tak? No ale wiesz, ona wymyśliła challenge dla mnie. Ja to potraktowałem jako challenge. Mówię, dobra, ile potrzebujesz kasy? No tyle i tyle. No to dobra, no to w 1,5 miesiąca byłem w stanie wygenerować dodatkową gotówkę na wycieczkę. Zajebisty challenge, mega się cieszę, tak? Bo wiesz, tego typu rzeczy, tak? Po co ja mam myśleć w kontekście budowania wielkiego biznesu, jak ja jestem w stanie swoją pracą, i to wcale nie ciężko, wygenerować dodatkową kasę po to, żeby moja żona była szczęśliwa. Zajebiste. Tak? I wiesz, może po prostu to jest taki driver, który gdzieś mi pyknął, tak? Że może ta wewnętrzna weryfikacja jest najgorszym możliwym driverem. Idź do kogoś, komu ci zależy, komu na tobie zależy, niech on powie, czy on powie, że jest okej. Zajebisty framework, czyli ktoś, kto jest odklejony od twojego dzisiejszego bo ty siedzisz w tym kółeczku i zasuwasz, tak? I wiesz, zawsze możesz zasuwać szybciej, zawsze możesz mieć większą firmę.
Idź do kogoś, kto patrzy na ciebie z boku i mówi, że się przepracowujesz. Albo, że trzeba pojechać na wakacje, bo dawno nie byłeś, tak? Albo, że wszystko jest okej. Więc jakby wiem, że tam masz stresy, ale w domu jest wszystko okej. I tak? No wiesz, może Dobra. to jest, jakby u mnie działa, Jasne. tak? Okej. No, nie, zajebiste. Nie wpadłbym na to. Czy ty dzisiaj jesteś właśnie zabezpieczony? Myślisz o śmierci w ogóle? To znaczy tak, ja mam chorobę jelit, tak? No. I mam pierwszy rok, w którym moja choroba się nie uaktywniła. Więc ja mam pierwszy rok, na którym mogę zasuwać 100%. Pierwszy rok od 14 roku życia. I teraz ja jestem zabezpieczony, oszczędności, złoto, krypto, 2 ubezpieczenia różnego typu, więc tak, jeśli chodzi o tego typu rzeczy jestem, ale nie myślę w kontekście jeszcze testamentu. Tak, zastanawiałem się nad tym, żeby to zrobić, ale chyba jeszcze nie jestem w tym miejscu, po prostu. Okej. Ale gdyby coś się wydarzyło... Gdyby coś się wydarzyło, to moja żona dostanie 2 bańki, więc sobie poradzi. Więc sobie poradzi. Spoko. Zajebiste. Dobra. Jakiej umiejętności, którą da się przetransferować na drugą osobę, nauczyłeś się podczas swojej dotychczasowej kariery? Takiej, która jest, wiesz, zajebiście przydatna i wiesz, że co jakiś czas ją transferujesz właśnie na ludzi. Ty jesteś trochę edukatorem, więc myślę, że łatwo będzie ci... Ja ludziom otwieram oczy. No. Tak, na takiej zasadzie, że mówię im o technologii w prosty sposób. Tak? Taki użyteczny często dla nich, budując im w głowie to, jak ta technologia mogłaby im pomóc, ale to nie jest skill, który da się przetransferować. On jest po prostu sumą doświadczeń mnie z przeszłości. Tak? To, co chciałbym kiedyś spróbować przetransferować, jeszcze nie teraz, bo uważam, że jeszcze nie mam wystarczającej wiedzy, żeby się nią dzielić, to właśnie ten framework problem solvera, że jak ktoś ma taki wewnętrzny drive na rozwiązywanie problemów i nie chce siedzieć w miejscu, to żeby mu powiedzieć, słuchaj, rób tak, tu jest kodeks i według tego kodeksu zasuwaj. Tak? Coś takiego. To może by było fajne. Ale wiesz, ja byłem mentorem przez kilka lat. Teraz prowadzę różne konsultacje dla przedsiębiorców. Można nie mam otwartych zapisów. Czasem znajomi mnie proszą, Przemek, czy mógłbyś mi w czymś pomóc, tak? No to po prostu pomagam. Bo zawsze jest to jakaś okazja do nauki. Zawsze do zbudowania relacji głębszej niż tylko, wiesz, siema na jakimś evencie. Ale taki skill do przetransferowania to w jednym zdaniu tak naprawdę. No jak nie drzwiami, to oknem. Czyli na zasadzie w momencie, gdy dostaniesz pierwszy raz w łeb, to idź drugi, trzeci, czwarty, bo może się okazać, że dopiero za 7 skleisz, dlaczego dostajesz w łeb. Wiesz, bo to jest, gdybyśmy mieli porównać to na przykład do boksu, nigdy nie ćwiczyłem boksu, więc będzie to bardzo takie płaskie porównanie, to nikt ci nie mówił, czym jest boks. Widzisz po drugiej stronie typa, który luźno trzyma, bo wie, że będzie walczył z luzerem, tak, z zielonym. No i dopiero po tym, jak przez kilka rund dostaniesz mordę, dopiero wtedy uczysz się, że trzeba trzymać gardę. Tak? I teraz ty nie miałeś okazji. Nikt ci nie powiedział tego. Biznes nie, są książki jakieś z biznesu. Zostawmy kwestię ich aktualności, podejścia, tego, czy one są odrealnione. Nie zagłębiajmy się w to nawet, bo popłyniemy za daleko. Ale w przypadku doświadczania tego biznesu, właśnie rozwiązując problemy, to według mnie to jest najlepszy framework. Czyli po pierwsze zakładasz, że nic nie wiesz, bo po prostu ty zakładasz hipotezę i ta hipoteza albo się potwierdzi, albo się obali. Możesz postawić nową, ale nie mówisz, że tak będzie. Tak, to jest bardzo trudne, żeby znaleźć w ogóle taki punkt, w którym będziesz tak bardzo wierzył, że tak będzie. Druga rzecz, no to kwestia właśnie istnieje wiele rozwiązań na te same problemy, tak? No bo mamy Fix My Broken English i my mogliśmy to zrobić w kontekście platformy.
ale my woleliśmy zrobić to bez takiego progu wejścia dla użytkownika, dlatego całą sztuczną inteligencję upakowaliśmy za mailem. Bo jak potrafisz wysyłać maila, to umiesz korzystać, więc próg wejścia jest zerowy tak naprawdę. I teraz my zaczynaliśmy od platformy, ale okazało się, że ta platforma generuje więcej problemów niż wartości dla klienta. On chciał tylko i wyłącznie to, żeby coś mu odpowiedziało. Coś poprawiło jego maila, coś uwzględniło kontekst kulturowy. Tyle. Tak? Więc jakby samo rozwiązanie tego problemu może to znaczy sam problem może mieć nieskończenie wiele rozwiązań. Tak? Ale pytanie, czy w danym kontekście dane rozwiązanie w ogóle się przyjmie. Tak? Więc to są właśnie jakby dwie takie zasady. No i jakby być może ta zewnętrzna walidacja jest bardzo istotnym faktem, żeby po prostu pójść i powiedzieć: hej, czy to, co robię, wiesz, masz, zakładam, że większość przedsiębiorców, jak ma jakichś kolegów z liceum, no to oni bardzo odjechali od tych ludzi. Tak? Więc jakby jeśli ty myślisz, że ja się porównuję z tamtymi ludźmi, no to jest takie że jeśli, nie pamiętam, kto to mówił, że jeśli jesteś najlepszy w swojej klasie, to znaczy, że jesteś w złej klasie. Jeśli jesteś najmądrzejszy w pokoju, to zmień pokój. Tak. No to powiedzmy, to parafraza tego, tak? Tak. No. To zdanie jest i prawdziwe, i błędne jednocześnie. Bo ono jest prawdziwe dlatego, że... To jest stwierdzenie tego, już twierdzenie Schrödingera. tak. No ale ono jest prawdziwe dlatego, że to jest, tak? Czyli w momencie, w którym jesteś za duży na dany pokój, musisz zmienić pokój. Ale pytanie, czy chcesz? Czy może chcesz zostać w tym miejscu i nie musisz iść do innego pokoju? Być może tu, gdzie jesteś, jest ci naprawdę dobrze. Bo jakby wiesz, to szczęście to jest wektor wewnętrzny. Z zewnątrz ci nie daje szczęścia. Kupujesz sobie dopaminę, bo kupiłeś sobie super samochód. Pojeździłeś nim 2 tygodnie, już nie jest super, bo już jest stary i kolega ma nowy i rozglądasz się za nowym. Tak jakby to kółko nigdy się nie kończy, tak? Więc jakby z założenia, jak wejdziesz do kolejnego pokoju, to będzie kolejny pokój i kolejny pokój i kolejny pokój. I po co? Okej, czyli mówisz, że za mało się zastanawiamy nad tym, czy zmieniać pokoje, tylko robimy to automatycznie. Tak, to znaczy wiesz, jest taki drive po prostu. No jest. I w momencie, w którym, nie wiem, mi jest dobrze tu, gdzie jestem, ustabilizuję sobie jeden projekt na wysokiej marży, gdzie będzie dobrze, będzie lepiej trochę. Ale czy ja potrzebuję to konkretnie robić? Nie. Nie, no wiesz, bo to jest kwestia tego... Ja nie, czuję to, że siedzenie sobie w biurze i rozwiązywanie tych problemów w swoim tempie może być ultra satysfakcjonujące, a rzeczywiście większość ludzi powie: ty, ale mógłbyś to robić szybciej. No, i co z tego? Ale to jest moja układanka, moje życie i to ja ustalam zasady, tak? Okej. Bo to po co gonić? Po co patrzeć, benchmarkować się do kogoś innego? Zawsze będzie większy rekin w tym jeziorze. Tak. No, zawsze możesz, wiesz, porównywać się. No w biznesie jest bardzo ciężko być tym najlepszym, ale w momencie, gdy akceptujesz to, że ty wyszedłeś z tego wyścigu, bo wyszedłeś wiesz, ja jestem osobą, która w wieku 15 lat myślała, że dożyje 25 roku życia i umrę na raka. Ja miałem takie przeboje po prostu z tymi jelitami, że w momencie życia, w którym ja jestem teraz, to ja nigdy w życiu nie myślałem, że ja tu będę. Tak? Ja widziałem w głowie kwestię, że ja siedzę na zasiłku i cały dzień cierpię z bólu jelit. Tak? I teraz po co ja mam iść dalej, jak doszedłem do miejsca, w którym nie planowałem nawet być? Czuję. I to jest tak, że myślisz, że trochę dzięki temu przeżyłeś te lata właśnie tak. Tak. 100%. To znaczy, gdyby nie moja choroba, to ja bym nie był w tym miejscu. Bo wiesz, ja pochodzę z miejscowości, w której można było być albo górnikiem, albo alkoholikiem, czysto razem. Tak, więc ja nie byłbym w stanie tam przeżyć. Tak? Zresztą ja zawsze byłem trochę odstrzelonym dzieckiem. I ja myślę, że przez to, jaki jestem teraz,
Może to nie jest mój taki ultimate form, Mhm. tak? Ale ja nie mam potrzeby odkrywać tego dalej, ponieważ ja bardzo enjoyuję to, co teraz robię. I daj mi fajny problem, jak ostatnio gadaliśmy o tym, zajebisty problem, rozwiążmy ten problem, tak? Jakby jest postrzelony problem, zróbmy to i tyle. Nie mam potrzeby myśleć w kontekście, jak ja to zmonetyzuję, czy to będzie sprzedawalne, czy to będzie coś tam. Nie, problem jest rozwiązany. Udało się. Hipoteza w rzeczywistości, wiesz, Się potwierdziła. potwierdziła, tak. Mamy bardziej szczegółową mapę rzeczywistości. Dokładnie, no, I kolejne wystarczy, kropki nie? No. odkryliśmy, tak? Zajebiste, czyli gra jest taką z strategią. W sensie życie jest taką grą strategiczną, tak? Wiesz co, strategiczną, ja raczej, jak masz grę strategiczną, to strategiczna gra oznacza, że ty musisz z kimś wygrać. Tak, że do czegoś A ja dążysz. uważam, że to jest błędne, tak? Z mojego punktu widzenia gra jest Falloutem. Czyli jest nic, tak? No. Możesz osiąść na środku czegokolwiek i zbudować tam domek. Taki Minecraft tak naprawdę. I okej, raz na jakiś czas z kimś się pozderzasz, tak? Ale po co? Jeśli traktujesz konkurencję, jako wroga, to automatycznie cię nastawia to, że musisz z nim walczyć. A jak traktujesz konkurencję jako punkty odniesienia, no to moja metodyka działania, jeśli tam są 3 firmy, które robią podobne rzeczy, to ja chcę robić zupełnie coś innego, to tam jest fajniej, tak? Tam będzie po prostu nowe rzeczy do odkrycia. Tak, i jakby w ten sposób na to patrzę, tak? Widzę to, że ty nie jesteś ofensywny w swoich działaniach, tylko właśnie traktujesz rzeczywistość, inne firmy, otoczenie jako coś, co jest. Tak, no jakby po prostu, jako drzewa, tak? Lubię oglądać, jakby są czasem wywiady z przedsiębiorcami i niektórych znam prywatnie, tak? I fajne jest to, bo to trochę jest takie jak oglądanie akwarium, oglądanie rybek przez akwarium, tak? Czyli na zasadzie one tam sobie żyją, odkrywają swoją cywilizację i jakby mają swoje problemy. No ale ja bym nigdy nie rozwiązywał tego problemu, bo to dla mnie nie jest ciekawe. Ale tamten ktoś ma taki drive straszny do tego problemu. I to mogę podziwiać. To jest bardzo ciekawe w obserwacji. Ale w momencie, w którym miałbym wejść do tego akwarium i się bić, po co? Dlaczego? Przecież to nie jest ciekawe. Tak? Wolę być w kontekście, dobra, ja sobie wytworzę innowacje i tam sobie będę siedział. Jak to już nie będzie innowacyjne, to ja i tak będę dalej. Bo wiesz, z technologią jest tak jak z przemieszczaniem się. Jak masz telefon, to idziesz z buta. Jak masz telefon i komputer, to jedziesz rowerem. Ale jak rozumiesz technologię, łączenie kropek, umiesz napisać coś i teraz jeszcze AI, to ja sobie mogę 3 lata nic nie robić, a i tak będę przed rynkiem. Tak jakby to jest, wiesz, rozumiem. Nie mam potrzeby, bo ja tak szybko nadrobię tą wiedzę, nawet jak wiesz, przyszedł nowy model, myślę sobie, patrzę na ten O1, tak dodali chain of thought. Przecież to nie jest nowe, to ma kilka lat już, jakby o co chodzi. Wiesz, wszyscy się tym jarają, ale super. Tak. No właśnie. super, no fajnie. Wiesz, to jest to, że oni to dodali i pokazali to do szerokiej publiki, to jest super. Ale to, co tam działa pod spodem, no to sobie działa, no niech sobie działa, tak. Mają black boxa, którego i tak nie kontroluje. Kumam. Dobra, to jest coś takiego, czego się dzisiaj tak najbardziej boisz? Właśnie a propos szukania tych bóli, to jaki jest twój taki, który, nie wiem, może trochę ci czasem zaburza sen, albo myślisz... Ja bardzo spokojnie śpię. Okay. To znaczy, wiesz... No, słyszałem, jakie masz odczyty, zazdroszczę. W momencie, w którym ja teraz jestem, to to też jak jesteś w swojej strefie komfortu, to gnuśniejesz, musisz się rozwijać. No nie musisz się rozwijać, tak? Nie, jest mi po prostu tutaj dobrze. I po tym ostatnim upadku tej firmy, to po pierwsze ja nie chcę się pchać w to miejsce, bo to było dla mnie bardzo trudne, a po drugie ja widzę, że w momencie, w którym teraz jestem,
to nie jest dla mnie w ogóle żadna wartość. I teraz boisz się, dlatego że boisz się coś stracić. Boisz się stracić biznes. Boisz się stracić rodzinę, tak? Boisz się, żeby cię wyrzucili z mieszkania. Boisz się nie mieć kasy na rachunki, tak? I teraz w momencie, gdy ja jestem w strefie buforowej, gdy wszystko mam i wszystko się zazębia, obawa jest tylko o to, że ja się będę nudził. Ale mówiłeś o tym, że na przykład jeżeli chodzi o wyjazd, to boisz się stracić ten czas. Wiesz co, no, ale to... To jest trochę meta, ale... Okej, no, postawiłem projekt, wpompowałem w niego pół roku pracy i on nie wyszedł. Czy to jest strata? Czy to jest iteracja? Wiesz, słowa mają moc. tak. Zamiast strata nazwij to iteracja, Dokładnie, tak? I koniec. I już nie jest Po strata. prostu dowiedzieliśmy się czegoś, przepaliśmy pieniądze, było trochę stresu, było trochę nowej wiedzy, wyszliśmy z tego pełniejsi, bogatsi. Co takiego było w tym czasie, w którym mówiłeś, że po tym bailoutie tej twojej jednej firmy, że czułeś się tam źle? Jakie czynniki były tam, których dzisiaj chciałbyś unikać? Była za duża ekipa. Okay. Tak, jakby zarządzanie tego było po prostu problematyczne, bo wiesz, w pewnym momencie ludzie ci przychodzą naprawdę z problemami z dupy i ty nawet nie wiesz, dlaczego on przychodzi do ciebie z tym problemem, a dla niego jest to istotny problem. I to jest coś, czego ja nie chcę rozwiązywać. Tak, ludzie są ludzie. Każdy z nas jest dziwny, każdy ma swoje potrzeby. Ja nie muszę rozwiązywać problemów wszystkich ludzi, a nawet nie chcę tego robić. Okay. To, co nauczyłem się z tamtego fuck-upu, faila tak naprawdę, to, że musisz mieć kontrolę gdzieś end-to-end. I w momencie, w którym teraz buduję biznes, to nigdy już nie oddam. Nigdy, bo po prostu 2 czy 3 biznesy popłynęły przez to, że oddałem sprzedaż. I nie miałem nad tym kontroli. Dobra. I byłem tak oderwany od rynku, bo nie miałem kontaktu z klientami. A teraz tego nie oddam, bo to jest źródło wiedzy. Tak? Dla mnie to jest, wiesz, ja idę, piszę na LinkedInie, słuchaj, tutaj wiadomość, pogadajmy, szukam ekspertyzy, to my wysłaliśmy 160 wiadomości do CEFO, udało się mówić 25 coli. Tylko po to, żeby pogadać. Ja tam nie idę sprzedawać. A oni później, po rozmowie, mówili, słuchaj, jak będziesz to miał gotowe, to się odezwij, bo ja bym to chciał. Wiem, jak to działa. No. Tak? Zajebiste to jest. Wiesz, to są z mojego punktu widzenia... No dobra, ale czujesz, że ty na przykład w innym miejscu odnalazłbyś się, a ktoś mógłby to przejąć? No bo mówisz, że nigdy tego nie oddasz. Dlaczego? Bo to jest źródło jakby, żeby potwierdzić jakąś hipotezę, musisz mieć środowisko badawcze. Tak. A to jest środowisko badawcze. Zgadzam się. Nie mogę tego oddać, bo jestem badaczem. Ja potwierdzam hipotezy, więc dlaczego miałbym tego nie robić? Czyli już się zdefiniowałeś, że ty to będziesz robił w biznesie? Na razie tą tak. część, tak? Na razie to zajebiście, dobra. Wiesz, w momencie, w którym będę miał inny model, no to wiesz, widzieliśmy się ostatnio, zupełnie inaczej działało, tak? Tyle razy poobijałem się, teraz widzę to zupełnie inaczej, jakby najwyżej za 1,5 roku powiem coś innego i też się zmienię, bo jakby to nie jest istotne w to, że mnie teraz, nie wiem, wysłał na podcaście sygnał i tak będę robił przez 10 lat. No nie. Oczywiście. No. Po prostu. Życie się zmienia i ja nie chcę siedzieć w jednym miejscu. Przykładamy pewną klatkę do twojego momentu życia przedsiębiorcy. Tak, dokładnie. I to jest wszystko jest płynne, nie? Tak. I próbujemy w ogóle zgadnąć, o co w tym wszystkim chodzi, bo to jest... Ale to jest świetna zabawa. Ten podcast też jest po prostu swego rodzaju eksperymentem i sprawdzeniem, co w tym chodzi, nie? No to jeszcze się okaże. No ale to słuchaj, czy myślałeś... Ludzie lubią, są ludzie, którzy lubią. No ja jestem po prostu twoim fanboyem, tak? Słucham każdego odcinka po prostu. Nawet jak nie lubię człowieka, to i tak słucham odcinka, bo może powiedzieć jedno zdanie, tak? Które jest dla mnie istotne. Zajebiście, jaram się tym. Brak jakiej umiejętności sprawiłby, żebyś nie doszedł do swojej obecnej pozycji? Powiedziałeś o tym, że właśnie takie trochę
niewiedza, że się mylisz, tak? Takie skostnienie. Skostnienie. No, na zasadzie, wiesz, że jest tylko moje. Mhm. Tak? To na pewno spowodowałoby, że nie jestem w tym miejscu. A co jeszcze? Ale z takich, Poddawanie wiesz, się. z takich, okej. Tak, na zasadzie, wiesz, w momencie, gdy ja zaczynając biznes kilka lat temu, myślałem, że po prostu to musi wyjść w tej formie, w jakiej ja to teraz widzę. Mhm. Inaczej to już jest porażka. W tym miejscu dopiero wyszło. Tak? Okej, czyli zrobienie takiej Tak, plasteliny. Tak. Tak? Po prostu idziesz Transformacja. do przodu. Tak? Czasem może być sytuacja, że zaczynasz z foremką na ciastko, a kończysz z garażem. No ale tak jest, tak? No, Jak tak. wiesz, chcesz robić super fajne babki, no ale okazuje się, że tak naprawdę musisz wylewać podłogę, bo tam ten problem realnie istnieje. Mhm. I to są czasem takie różnice szczapy, że wiesz, my na Tak. przykład przez to, że Fix My Broken English zmieniliśmy z platformy na maila, wiesz jaką to dało ogromną wartość dla klienta? No Nie musisz się logować. To jest oczywiste. Tak? Nie musisz pamiętać hasła. Jest zabezpieczenie, tak? Oczywiste, jak to powiesz, Tak. bo jakbyś Tak, tego nie ale powiedział, wiesz, to też bym na to wysyłasz maila, dostajesz maila. Koniec. Mhm. Jakby wartość w tak prostej formie, wiesz, bo możesz dostarczać wartość do klienta, tak wiesz, w końcu będzie ta wartość za pół roku, tak? A tutaj jest prosta linia, Fix. wyślij maila, dostaniesz maila, koniec. Mhm. Zajebiste. I to się łączy, rozumiem, ze skrzynką, tak jak jakaś wtyczka do czegokolwiek, chroma czy czegośkolwiek, tak? Dobra, a brak czego sprawiłby, brak jakiej umiejętności, czego bardziej, nie umiejętności, sprawiłby, że doszedłbyś szybciej do obecnego momentu? To znaczy, to, że jestem tutaj, to jest suma błędów z przeszłości. I teraz jak patrzę na to, to być może mógłbym niektórych błędów nie popełniać. Ale tamtejszy Przemek nie był tak mądry. Nie wiedział tego. Musiał popełniać tamte błędy, żeby ten mógł to powiedzieć. No i nie miałbyś tych informacji, które powstały z tych błędów. Więc jakby raczej myślę w kontekście, że wszystko, co doświadczyłem wcześniej, musiało być. Więc to nie ma tak, że czegoś mi brakuje, czegoś mógłbym nie zrobić, bo może nie byłbym w tym miejscu i nie gadalibyśmy tutaj, tak? A w momencie, w którym ja przeszedłem tamtą ścieżkę, to mi dało sumę doświadczeń innych osób, sumę doświadczeń z relacjami z innymi osobami, wiesz, sumę potyczek na rynku, wiesz, to trzeba to po prostu przejść. To nie jest tak, że gdybym miał więcej pieniędzy, to może bym szybciej, a może bym przepalił te wszystkie pieniądze i teraz był biedny. No tak, ciężko się projektuje. W ogóle ciężko się projektuje wstecz też zmieniając coś, nie? Tak się mówi, nie da się trochę zmienić tej przyszłości, żeby było jeszcze lepiej, szybciej, no. Wiesz, bo nie kiedyś na miałbyś przykład tych doświadczeń myślałem, też, czy nie? jakbym nie był chory, to byłbym lepiej. Byłoby mi lepiej. No właśnie. No nie. No nie, Ona zmieniła mój system myślenia i przewartościowała to na to, że musisz robić rzeczy inaczej. Tak? Ja w wieku 18 lat już wiedziałem, że podejście do matury, czy podejście do studiów, mimo że wszyscy tam szli, to kurde, nie jest moja ścieżka. To ja nie dojdę do tego miejsca, w którym potrzebuję być, idąc standardową ścieżką. Okej, no. Czuję to. Zajebiste. W sumie i trochę smutne i zajebiste, nie? Smutne, ale wiesz, ale kurde. Dlaczego, jeśli nie myślisz w kontekście porażki, zwycięstwa, a iteracji, to tyle ciśnienia z ciebie schodzi. Tak. Po prostu no, Szymon, zrobiliśmy razem biznes, przepaliśmy pieniądze, nie wyszło, zbijamy piątki, widzimy się może w kolejnej iteracji. Dokładnie, koniec. No. Jakby nie ma potrzeby myślenia, o teraz jesteś zły, aha, ja jestem dobry, bo to coś... Brakuje tego podejścia w Polsce, nie? Takiego luzu. Naszym chłopakom brakuje luzu. Myślę, że jest coraz więcej. Tak? To znaczy, wiesz, w momencie, gdy my mamy pokolenie przedsiębiorców, które wychodziło tak naprawdę ze skrajnej biedy, no to dajmy trochę czasu jeszcze. Tak, no. Wiesz, tak, nasze tradycje biznesowe są krótkie. No,
Mamy za młody kapitalizm, żeby, wiesz, oceniać to. Mhm. Powiedzmy, wiesz, spotkajmy się za 40 lat Tak. i wtedy zobaczymy. Dobra, a zdobycie jakiej umiejętności zajęło ci najwięcej czasu do tej pory? w życiu? Cierpliwość Okej. i umiejętność rozmawiania z ludźmi. Dobra, to jest dla mnie cały czas zagadka. Cierpliwość to bardzo łatwo, jakby No, ja kiedyś byłem takim cholerykiem. Denerwowało mnie dosłownie wszystko, co nie poszło według mojej myśli. Takie, okej. wiesz, utemperowanie No. siebie, zrozumienie, że dużo rzeczy nie zależy ode mnie, że nawet jak zależało ode mnie, to nie oznacza, że wszystko musi być zrobione wczoraj. Wiesz, takie... Ta cierpliwość jest bardzo istotnym skillem tutaj, bo wiesz, no masz tych wszystkich przedsiębiorców poniżej 25 lat, tak? Tak. Kurde, super, to są fenomenalni ludzie pewnie, ale większość przedsiębiorców według statystyki osiąga rezultaty po 50 roku życia. Więc ja jestem w tym miejscu, a już doszedłem do miejsca, w którym czuję się dobrze. Tak? Schodzi ciśnienie przy Tak. takim myśleniu. A drugi skill to po prostu umiejętność rozmawiania. No dobra. I to, wiesz, ja pierwszy raz jak gadałem jako programista jeszcze z klientami, to wiesz, słuchasz go, co on pierdoli, przejdźmy już do rzeczy. Taki wiesz, na zasadzie, że to nie jest temat, na który chcemy z tobą gadać. Mnie nie interesuje historia kochanki twojej żony. Nie interesuje mnie to, czy twoje dziecko ma raka. Nie interesuje mnie to, czy rozbiłeś samochód i musisz kupić nowy. Teraz mnie interesuje. Bo ta suma doświadczeń, po pierwsze, błędy innych są najtańszymi błędami. Dlatego ja tak dużo wchłaniam różnego kontentu przedsiębiorczego, bo po prostu widzisz te wzorce i są tacy, nie wiem, wywiad z tym CEO pierwszym Netflixa. To ja tak, wiesz, patrzę na ten jego framework, jak on podstępuje tak, o, to odkryłem, o, tego nie mam, ale pewnie zaraz odkryję, tak? Jak wiesz, też mi rozwalił jest łeb. Po prostu... Ja w czasie słuchania kupiłem książkę i słuchałem dalej jego książkę i przeczytałem ją. Od razu zacząłem po przesłuchaniu. No. Wiesz, no to są po prostu takie rzeczy i rozmawianie z tym drugim człowiekiem po to, żeby zbudować relację, bądź po to, żeby on ci powiedział coś ciekawego, to jest tak naprawdę, gdybym mógł to robić at scale, że wiesz, jestem awatarem i mogę się wysłać na 1000 coli jednocześnie z różnymi przedsiębiorcami lub nawet nie przedsiębiorcami, z różnymi ludźmi, z różnych części i po prostu zdobywać tą wiedzę, super sprawa. Ale musiałbyś to jeszcze później przeanalizować, wiesz, nie? Najwięcej pomysłów przynosi mi żona. Takich rozwiązań. I to jest mega dziwne, bo większość przedsiębiorców, no, tak dziwne, to co ja widzę, albo mają problemy z drugą połówką, albo jej nie mają. Tak? A ja mam żonę, która chciała mieć męża przedsiębiorcę i udało mi się znaleźć takie złoto na rynku matrymonialnym. Ja w ogóle nie rozumiem, jak wy się dobraliście, bo ty opowiadasz zawsze tą historię i ja też sobie myślę, kurde, jesteś jedyną osobą, którą znam, która ma taki udało dobry się, układ. Tak? Jakby to było bardzo dużo iteracji, tak? I ja i jakby żona też miała dużo iteracji z różnymi facetami i jakby to było potrzebne, ale ja na przykład potrafię, wiesz, siąść na kanapie z nią, pogadać o jakichś pierdołach, zobaczyć, co ona ogląda na TikToku albo co dzisiaj przeczytała i przez to, że z nią rozmawiam, to nagle jest pomysł. Ona kilka razy powiedziała coś takiego, co było zupełnie z dupy, ale tak mi pasowało do tego, o czym teraz, wiesz, siedzisz skupiony i myślisz, pach, wskoczyło, to tak, pach, wiesz. I raz mi powiedziała coś takiego, ja byłem taki, robiłem jakiś skomplikowany proces. Coś sobie wymyślałem, jakąś automatyzację i ona powiedziała, że wiesz co, to trzeba w 2 krokach. I to ona coś zupełnie innego powiedziała, wiesz, na zasadzie coś o sklepie, że w 2 krokach, żebyśmy to załatwiłem. Kurwa, w 2 krokach. To jest zajebisty plan. Wróciłem tam, wywaliłem wszystko, poukładałem. Wiesz, to są tego typu fenomenalne sytuacje, których się nie dostałem tej wiedzy od przedsiębiorcy. To było po prostu, wiesz, masz kropki i ktoś inny daje ci kropkę w środek i nagle wszystko się zazębiło. Kumam. Coś takiego, no wiesz, ja życzę każdemu tego typu relacji. Ja się zastanawiam, ty czerpiesz też wzorce z takich nieoczywistych miejsc, bo z tego
wy nie macie dzieci, ale widzę, że jesteś na bieżąco z disneyowskimi bajkami. Tak. I Bo bajki dla mnie to jest takie miejsce na odstresowanie. no, Bo wiesz, jak ci się stres nagromadzi, to możesz to albo rozładować wysiłkiem, albo wywalasz z siebie te emocje, tak? Tak. I bajka, super sprawa, żeby popłakać. a Tak? Żeby ryczycie na sobie, bajkę? wiesz, No. tak, wycisnąć trochę i ten stres schodzi. Mhm. I mamy takie sesje po prostu całodniowe z bajkami, to wiesz, po 6 godzinach oglądania bajek, już takie wyrzuty z emocji, już kilka razy popłakałeś, kilka razy się śmiałeś, ale to działa, u nas działa, tak? No, kumam. No, Pixar potrafi, nie? Tam, Tak. na niektórych produkcjach wycisnąć z człowieka No, ja emocje. bardzo lubię bajki. To jest takie, Mhm. bo bajki to jest taka opowieść o kulturze i o pewnych archetypach, Mhm. która jest podana w bardzo prosty sposób. I bardzo wiele takiej generycznej mądrości jest w tych bajkach, tylko że te bajki trzeba nie oglądać jako dziecko, tylko Tak. jako No. dorosły. No. I widzisz, że niektóre zachowania są toksyczne. A Tak. później patrzysz na siebie, kurwa, ja też się tak zachowuję. No. Tak? No, ta nowa seria to w głowie się nie mieści i tak Ta dalej. spina, która biega po prostu. Mówię, to jestem ja, to No. jestem ja. Tak czasem Ale oni jest. to dobrze zrobili, nie? Zajebiście Po to prostu zrobili, no. mega. Czekam na kolejny odcinek, bo rozwalił mi łeb. Skąd jeszcze czerpiesz jakieś inspiracje, wzorce? Czy do biznesu, czy do myślenia, czy do frameworków? Z programowania już wiemy, bo to jest, kurczę, jeden z takich głównych, nie? Tak, no to pozwala, wiesz, wiedzieć, że wszystko da się połączyć ze sobą w technologii. Mhm. To jest tylko kwestia po prostu podejścia. Mhm. Dużo rzeczy, bardzo dużo ludzie mnie inspirują, wiesz? Mhm. To jest, że wiesz, czasem się z kimś spotkasz, to sobie pogadasz i nawet jeśli dana osoba nie powie ci czegoś, to ona na przykład jest jednym z elementów łańcucha, żeby coś ci się skleiło w głowie. Mhm. Tak? Czyli na zasadzie, wiesz, nie muszę gadać z konkretną osobą o konkretnym temacie, ale przez to, że gadam o czymś zupełnie innym, to mój mózg może zrozumieć, że dobra, te kropki jednak dałoby się połączyć. I to jest Pojawiają ci się analogie. tak, pewnego rodzaju innowacja. Okej. Dobra. Wiesz, no, to są... ludzie są bardzo inspirujący i nie tylko przedsiębiorcy. Tak? Przedsiębiorcy, wiesz, są super inspirujący, tak? Ale są tacy, którzy są zapętleni po prostu w tej swojej zajebistości i no nic więcej się od nich nie nauczysz, bo oni sami się od siebie nie uczą. Tak? Jak siedzisz w tym kółeczku, kołowrotku i sobie kręcisz po prostu kołowrotek przez 10 lat i super, no możesz się poklepać po plecach. Tak. Ale wiesz, no dużo też inspiracji dają mi głupie filmiki na TikToku. Tak? Okej. No. Na przykład moja żona ogląda takie filmiki Sunday Reset. To są takie, że ludzie sobie sprzątają. Takie POV i po prostu sprzątam chałupę. Nie wiem, dlaczego ona to ogląda, ale później się łapie, że pół godziny oglądam to po prostu z nią, tak? Dobra, no i na przykład ogląda się ona, jedzenie ludzi, nie? Wiesz, ile ona rzeczy w domu zoptymalizowała oglądając to? O, widzę. Tak, to muszę kupić. To trzeba załatwić, to trzeba inaczej przestawić. Tutaj jest taki układ szafki, który, rozumiesz? Totalnie rozumiem. Takie, ona to ogląda jako jej źródło inspiracji do tego, jak zarządzać domem. Ja lubię oglądać, na przykład ostatnio się złapałem, że oglądam kilka z rzędów filmików, jak Gostek flipuje samochody. I on bierze samochód, który jest totalnym wrakiem no. i robi z niego super zajebisty. I tak mówię, kurde, jakich on środków używa? Nagle lakier stał się zajebisty. I mówię, kurde, patrzę, istnieją takie środki u nas nawet na Allegro, nie? I tak, czuję to, że można optymalizować z takich rzeczy. No i to jest takie, że czasem obejrzenie, jak ktoś sprząta krok po kroku, jest inspirujące, w jaki sposób można coś ułożyć w biznesie. Dobra. Na przykład moja żona nie jest typem przedsiębiorcy, ale gdyby była, to by był zajebistym COO.
Po prostu. Jak jest plan na wycieczkę, to ona ma checklistę, tak? Jak trzeba coś zrobić, to ona zawsze jest na to przygotowana. Ja nie muszę zajmować swojej głowy domem. Oczywiście bardzo lubię kroić warzywa. To jest dla mnie taki w ogóle trans. Guilty pleasure. Taki, Tak, tak? że mam pół godziny i pokroję warzywa. Tak? Jakby... Zajebiste. Dziwne, tak? Ale wiesz, to po prostu w momencie, w którym mam taką manualną czynność bardzo powtarzalną, w toku, wiesz, moje życie w mojej głowie przy komputerze to jest tak. A tutaj jest i mózg się wyłącza i nagle jest pach, coś z tyłu głowy wpada. Tak? Mega spoko. No i bardzo dużo inspiracji. Ja mam w samochodzie 12 głośników. I zawsze, kiedyś miałem takiego Lanosa starego, w którym jeszcze uczyłem się, jak działa prąd, jak działają te wszystkie kable. I wtedy miałem takie super granie na tamte czasy. To teraz bagażnik mam taki... wypchany tubą basową. Tak, i 2 wzmacniaczami. Sam montowałem, sam wybierałem i tak dalej. Nie jestem jakimś audiofilem, ale po prostu lubię, jak muzyka mi napierdala. Tak? Mam pewne kawałki, które są takie, że wiesz, że włosy ci się jeżą na ręku i ja w momencie, gdy muzyka bardzo głośno gra w samochodzie, to mózg nie ma czasu na myślenie o innych rzeczach. Po prostu jesteś tak przytłoczony. Bodźce. Tak, wiesz, i to jest też takie relaksujące. W korkach lubię stać. W Warszawie lubię stać w korkach, dlatego, że mi się nie spieszy. I mogę patrzeć na ludzi jak, ten cię wciśnie tutaj zaraz, tak? Super, to masz, jedź jak musisz. Czyli to jest guilty pleasure, jak wszyscy dookoła są wkurwieni. To znaczy, ja lubię w biurze siąść na przykład w kuchni, bo czasem jestem w CAC w biurze i obserwować, jak ci ludzie sobie żyją. Taki wiesz, jak wiesz, to jest film przyrodniczy. Tak, to może nie jak film, który trochę źle zabrzmi, ale takie... Wcale nie. Widać po tych ludziach, jak już tak trochę rozumiesz, jak body language działa, jak mimika, jak oni się zachowują, jesteś w stanie mniej więcej podejść i zrozumieć, co taka osoba czuje w danym momencie. I na przykład jak ja jestem zdenerwowany, bo coś mnie zdenerwowało nad ranem, bo cokolwiek, tak, nie wiem, pies mi się zerwał, czy coś takiego, to patrzę sobie na tych ludzi i oni mają takie problemy. Takie, wiesz, na zasadzie to są poważne problemy. Nie to, co ja sobie czuję w środku. Wszystko, co ja czuję sobie w środku, jest moją wewnętrzną interpretacją tego, co doświadczyłem. Ale to jest tylko moja. Cała reszta nie widzi tego. Ona może zobaczyć, że jestem wkurwiony albo spokojny, tak? Ale to chodzi o to, że wiesz, w momencie, gdy ty rozumiesz, że u ciebie jest to tylko takie, to jest tylko moje, to cała reszta jest tylko ich. A to jest bardzo ciekawe oglądać to. Jak wiesz, siedzisz, pijesz sobie kawę i ludzie tutaj się kłócą. Tutaj coś, wiesz, rękami machają, są podjarani tacy. No takie akwarium trochę, ale jest to fajne. Uważam, że wiesz, posiadanie tego wolnego czasu, poukładanie sobie życia tak, żeby mieć wolny czas na rozwój i właśnie na takie obserwacje, bardzo dużo daje. Sprawia ci przyjemność. Dystansuje mnie względem własnych problemów. Okay. Przyjemności mi nie sprawia, bo to nie jest tak, że siedzę i wiesz, to nie jest serial. co tu się stanie. Zaraz, kurde, wpadł, jest sprzątaczka, jebnie ich wszystkich mopem, tak? To trochę nie o to chodzi. Ale ci ludzie, wszyscy mają swoje problemy i ich problemy są najważniejsze dla nich. I jeśli ty sobie to uświadamiasz, że twoje problemy są najważniejsze tylko dla ciebie... Możesz odzoomować. Tak, możesz zrobić zoom out albo po prostu w zupełności to wygasić. W zasadzie, jestem w tym miejscu, w którym jestem, jest mi bardzo dobrze, po co ja się w ogóle tym stresuję? Zajebiste. Stresujesz się jeszcze czymś w ogóle? Wiesz co? Pies mnie stresuje. Okej. Mam takiego pieska 70 kilo, czasem wrzucam go na LinkedIna i on jest dosyć chorowity. I taki mój instynkt tacierzyński, można się kiedyś miał taki problem, że strasznie kasłał w nocy i widać było, że jest mu źle i po prostu siedziałem z nim przez cały ten i
bardzo mnie stresuje, jak coś mu się dzieje. Jeszcze Okej. jakby, wiesz, w przypadku drugiego człowieka to on mniej więcej powie, a jak nie powie, to zgadniesz pomiędzy słowami. Jesteś w stanie gdzieś tam to wyłapać, no to bez ci nie powie. No, Więc musisz jakby, wiesz, zgadywać. idę do weta, Mhm. muszę tam się dowiedzieć, że trzeba coś, jakby to jest takie, chciałbyś dostać odpowiedź lepszą, ale to jest jedyna, jaka masz i nie masz na to wpływu żadnego, że ten pies choruje, tak? My walczyliśmy z jakimś zapaleniem bakteryjnym skóry przez 7 miesięcy u takiego psa. O Wiesz, on ma kurwa. w cholerę skóry, tak? No, to jest bydle. No. Tak? I zabawa była taka, że wiesz, pierwsza jedna diagnoza zła. Trochę tak jakbyś, wiesz, miał dziecko, które płacze tylko, Okej. a to ten nawet nie płacze. Tak? Czyli jest Dobra, taka czaję. większa zgadywanka, no i nie wiem, wyprowadzka do UK mnie nie stresuje. Problemy biznesowe mnie nie stresują, tak? Czasem się zdenerwuję, ale to nie jest tak, że to jest taki chroniczny stres, który cię zjada od środka. Tylko to jest kwestia taka po prostu, no dobra, no jest problem, trzeba znaleźć rozwiązanie. Już na tyle dużo problemów rozwiązałem, że nie wiem, jakiś upierdliwy klient albo jakiś problem z pracownikiem, to nie jest problem. Jest to pewna przeszkoda, trzeba znaleźć rozwiązanie, wdrożyć i tyle. Tak? A w momencie, w którym nie mam kontroli nad tym środowiskiem, to mnie trochę stresuje, czyli właśnie z tym psem, tak? Że bardzo go kocham, tak jak załóżmy, każdy kocha tego swojego psiaka i nie chce, żeby cierpiał. Tak, wiesz, dla większości osób duży pies to jest tak dużo problemów albo dużo miłości, że on jest taki super, ale ja myślałem, że to będzie mniej problemów. Tak, po prostu dostaliśmy jakąś chorowitą sztukę. Wczoraj byliśmy u weterynarza. Trzeba mu zrobić gastroskopię nosa, bo jakieś zapalenie mu się wdało. Okej. O, to jest śmieszne, jakby powiedz, że jesteś z Warszawy, nie mówię, że jesteś z Warszawy. Ja nie czuję się warszawiakiem, ale idę z psem do ortopedy. No. Tak? Albo idę na jogę ze szczeniakami. Tak, rozumiesz koncept, rozumiem tak? totalnie. No. Tak, więc jakby tylko tu jesteśmy tacy odklejeni. Gdyby to był pies na wiosce, kundel. Tak. Tak, a mi się zachciało mi się rasowego psa i... Tak, a jest joga psów? Tak? To masz takie, wiesz, szczeniaczki ci biegają, a ty sobie robisz jogę. Dobre jaja. A ty mówiłeś kiedyś, że uczyłeś mówić tego psa, w sensie migowego Tak, były języka. te przyciski, ale to były za małe przyciski dla niego. Po prostu za każdym razem, wiesz, ja schowałem te przyciski po jednej takiej sytuacji, jak o godzinie 4 pies wciskał siku. I to tak na zasadzie siku. O nie, jutro chowam te przyciski. Idziemy spać. Ale on chciał naprawdę on chciał siku, tak. No poszliśmy na to siku, no bo obudził. No. To chyba dobrze, że wciskał, a nie się zsikał ci do łóżka. Nie, bardzo cenię sobie swój sen. Czy to jest tak, że ty się przyzwyczaiłeś do tego, że problemy właśnie się rozwiązuje i już masz coś takiego... Podobno jest coś takiego jak taki syndrom zwycięzcy, że jak i pewne doświadczenie, które może mówić o tym, że coś takiego istnieje. 2 szczury, jednemu szczurowi dajesz jakieś anabole, żeby był dobrym bokserem, leje się z drugim szczurem i wygrywa, i później jak już mu nie dajesz tych środków, to on dalej wygrywa. Bo ma takie, wiesz, poczucie, w sensie taka jest teoria, że ma poczucie tego, że jest zwycięzcą. I czy ty czujesz, że już się, że właśnie, że może masz taki efekt, że nauczyłeś się tego, jesteś przyzwyczajony do tego, że jak przychodzi jakiś problem, to go po prostu rozwiązujesz, rozkładając go na części pierwsze i tak dalej. I nie czujesz już czegoś takiego, że ten problem to się nie da rozwiązać, on jest trudny i tak dalej, ale czy byłoby jakieś, nie wiem, pasmo porażek? To ja miałem w tym roku i poprzednim same pasmo porażek. Okay. To znaczy same to nie, no bo
I czy one w jakiś sposób właśnie wpłynęły na to twoje myślenie? Czy Tak. No. To jest tak, że bardzo dużo osób mówi mi, że mam dobre rozkminy. Tak. Albo że dobrze coś wymyśliłem. I teraz totalnie. Podpisuję. Ja już od kilkunastu miesięcy, jak zacząłem ponosić pierwsze takie biznesowe porażki, które uznałem wtedy za porażkę, teraz po prostu już tak na to nie patrzę, zastanawiałem się, dlaczego ci ludzie kłamią. Tak? Na takiej zasadzie, że przecież ja nie jestem zwycięzcą, tak? Przecież ja przegrywam tutaj, jakby o co chodzi, jakby dlaczego mi nie wychodzi. I jeśli masz syndrom zwycięzcy, to znaczy, że jesteś w walce. A ja nie jestem w walce. Tak, ja mam iterację. Z iteracji nie da się wyjść zwycięsko lub z porażką. Tak. Z iteracji da się wyjść z doświadczeniem, feedbackiem i inną hipotezą. Tak. A to już są bardzo obiektywne rzeczy. Nie takie nacechowane. Czyli to jest ten mechanizm, który daje ci ultimate twój mindset. Najwyżej nie rozwiąże tego problemu i tyle. Jakby, myślę, że Czyli nie podcina ci to skrzydeł. Nie. To jest sytuacja, w której w większości przypadków ja zakładam, że ja przegram. Bo to mi pozwala działać w inny sposób. Tak? W momencie, gdy ja przegram, zresztą najważniejsza zasada programowania to jest nie u ciebie, u mnie działa, tylko u ciebie się nie spierdoli. I teraz prawdziwy inżynier projektuje błędy, w których system się wywali w kontrolowany sposób. Więc ja, wchodząc w iterację, nie zakładam, jak z niej wyjść, tylko fail fast. Jak najszybciej zakończyć iterację. Daję sobie hipotezę, obalam hipotezę, zajebiście, idę dalej, stawiam nową, obalam, nową, obalam, nową, obalam. I nagle okazuje się, że masz planszę, w której masz kropki, które są czerwone i masz kilka kropek, które rysują się na zielono. I od razu już widzisz, że te porażki w tych iteracjach, obalenie tych hipotez dały ci pole, po którym możesz grać. Więc ja z założenia wchodząc w raczej zakładam, że to nie wyjdzie. Dlatego ja też się nie przywiązuję do tych biznesów. Bo w momencie, gdybym się przywiązywał, to bym dostawał w łeb za każdym razem. To byłoby stresujące. Tak. Czuję to, bo ja myślę podobnie o sprzedaży. Też ludzie... Sprzedaż to już w ogóle jest jakaś... Bo dostaniesz 10 razy nie, za 11 może dostaniesz tak. Tak. Albo może. Tak. I czuję to i właśnie dziwię się, jak dziwią się ludzie, jak mówię im o tym, że właśnie chcę jak najszybciej przegrać z szansy sprzedaży, żeby to ziterować, nie? No bo to o to chodzi, nie? Spoko. Fajne, podoba mi się to. Fail fast. Kurczę, ty tworzyłeś, chciałem cię zapytać o kulturę organizacyjną, ale ty tworzyłeś... To nie jest mój temat. To nie jest twój temat, ale ty to tworzyłeś... wspólnicy. Ale ty tworzyłeś, w sensie tworzyłeś ludzi. Głupio, to zabrzmi dzisiaj politycznie, ale no pomagałeś ludziom rozwijać się od praktycznie poziomu zero, tak to nazwijmy. I to jest tak, że nie wiem, oni odpadali naturalnie w tej ścieżce, czy to jest tak, że... Tak, odpadali. To jest tak, że Success Rate Akademii osób, które były powyżej pół roku, czyli na zasadzie pół roku nieprzerwanej nauki, to było jakieś 70%. Problem był taki, że większość studentów podpadała po pierwszych 2 miesiącach. Bo w programowaniu były te wszystkie hasła. Zostań programistą w miesiąc. Jakby totalny krap. Nie wiem, kto to zaklepał. Po prostu było tonę tych reklam. I ludzie przychodzili z takimi oczekiwaniami i jak nie zostawali programistą po miesiącu, no to czernowali. Tak? Ale ci, którzy zostawali, oni wykształcali taki mindset, który, no nie wiem, ja mam kontakt z większością swoich mentorów, z większością studentów, z którymi gdzieś tam jeszcze mam, gdzieś jeszcze mam kontakt. Strasznie źle zabrzmiało to zdanie. Ale
Ale kwestia tego, co Akademia im dała. Mam takiego jednego z byłych mentorów, który powiedział, że kiedyś zaufałem szalonemu, łysemu typowi z brodą i to ustawiło mi życie. I to jest, wiesz, tak, laurka. Spoko. No, Tak? fajnie. I my wkładaliśmy bardzo dużo energii w to, żeby ci ludzie wychodzili z tej akademii nie ze skillem programowania, tylko z tym mindsetem, który im pomoże się zaadaptować w tym sektorze. Większość z nich przeszło przez akademię w innej technologii niż teraz pracuje. To przeshiftowanie się na inną technologię, dla nich to było tak, po prostu okej, te klocki mam, te kropki mam, tutaj połączę, tu się muszę douczyć 2 rzeczy, umiem pisać kod w tym. Teraz z AI-em, jakbyśmy robili kolejną iterację, to ja w ogóle nie kazałbym pisać kodu studentom. Na kurwie z tym AI-em, ile wlezie, aż ci wyjdzie, tu masz aktora, który pisze kod, tu masz walidatora, który ten kod sprawdza, dodaj sobie to, żeby rozumieć, co każda linijka kodu robi i zrozum to, co tam jest zrobione. Broń Boże, tego nie pisz. Serio? Serio. Okej. No bo to jest to podejście AI first. Wszystkie zawody pójdą w tym kierunku. Dlaczego? To znaczy hipoteza moja, tak? Jasne. W przypadku, gdy masz programistę, który musi pisać kod, a masz programistę, który tylko musi czytać kod, to ile czasu zaoszczędziłeś operacyjnie? 80%. Wow, a ja widziałem to nawet w tym głupim, prostym, jak to się nazywa, na Google Docsach, ten... No, Gemini. Nie. Nie? Aha, może. Bo tam jest Gemini. Jest tam obok i on mówi wytłumacz mi, co znaczy ten kod. Ja mówię, kurde, jakie zajebiste, nie? Wiesz, ja jako nieprogramista mówię, kurde, to klikam to, nie? I on mi mówi, ten kod robi to i to. Ja mówię, wow, nie? No. To tak, to jest sytuacja, w której po prostu programowanie będzie tak wyglądać niedługo. Tak. Że to jest tak, że ty, żeby być programistą, musisz rozumieć, to jakby każdy zawód jest osadzony na pewnym poziomie abstrakcji. I zawody niskopoziomowe są doerami, czyli osobami pracującymi w procesie na czynnościach powtarzalnych. I AI pozwoliło zaorać te wszystkie, to znaczy zmienić te zawody. I teraz w momencie, gdy nie musisz być doerem, to skupiasz się na problemach wyższego rzędu, czyli na tego, czy to biznesowo działa, czy to jest to, co klient chce, czy to się nie zepsuje. Tak? Rozumiesz? Czyli twoim zdaniem każdy z nas będzie operował w tym poziomie abstrakcji, ale samo się będzie wykonywać wszystko inne. No bo praca nie będzie miała wartości. Tak? Kreatywność jako produkt, rozwiązania jako produkt. Jeśli praca wynosi 0 effortu, to jedyne co, musisz dowiedzieć się, czy to, co robisz w twoim kontekście jest good enough. I to nie musi być super zajebiste, jest good enough. Czy czujesz, że to dobieranie odpowiednich ludzi to jest klucz, czy zmienianie ich w tej organizacji, bo każdego da się ulepić? Wiesz co, jest pojęcie attitude, tak, po angielsku, czyli takie podejście, charakter, coś takiego, tak? To jest coś, co się ma lub nie ma. Jest bardzo, wiesz, taki mindset shift, to pewnie potrwałby, nie wiem, z 5 lat. Takiej codziennej pracy nad sobą, żeby to po prostu zmienić. To łatwiej jest dla mnie znaleźć kogoś, kto ma odpowiedni attitude i doszkolić go w narzędziach, pokazać mu, bo po prostu... Czyli tego szukasz? Tego szukam, tak, attitude. Zajebiste. No bo wiesz, w momencie, gdy nie musisz mieć armii pracowników, tylko będziesz miał technologię ze sztuczną inteligencją, która coś dla ciebie wykonuje. Dlatego ja poszedłem w kierunku tych SWAT teams, tak, komando. Po co mi duża firma? Duża firma to dużo problemów.
Jakby to, co takie głupie zdanie kiedyś ukułem ze znajomym w rozmowie, że skalowanie to umiejętność zarządzania wykładniczo rosnącą głupotą. No, dobra. Tak? I teraz, jeśli myślimy w kontekście takiego skalowania na zasadzie wyciskam każdą złotówkę, czyli nie takie linearny wzrost, tylko takie skalowanie, to wiesz, jak mamy takie wykładnicze skalowanie i okazuje się, że na tym samym zespole jesteś w stanie zrobić razy 2, później razy 4 na przykład, tak, razy 8, razy 20, to ci ludzie, którzy tam są z tobą od samego początku, oni mogą nie wytrzymywać presji. Tak, jakby wiesz, miałem takiego programistę, który ze mną pracował i on był mega w depresji, bo tak dużo zarabiał. On wywodził się z biednego domu. To dla mnie było wręcz niepojęte, ale to jest właśnie problem tego, takim zarządzaniem głupotą ludzi, tak? Że jakby, słuchaj, generujesz kupę kasy. Weź tą kasę ode mnie i coś sobie zrób. Jakby zarobiłeś ją. Ja ci dałem tą możliwość, żebyś sobie zarobił. A on się czuje źle, że tyle zarabia. Czuje, że kogoś oszukuje, tak? Czyli nie wiadomo. Źle się czuje, jakby nie wiadomo. nigdy w życiu, wiesz... A jak myślisz, dlaczego? W sumie czy to ważne, nieważne? Jeśli myślisz w kontekście życia za 2000, a nagle dostajesz 20, to co? Nie masz mindsetu, który pozwala przejeść taką ilość pieniędzy. No tak. Jak boisz się wejść dalej, bo wiesz, zawsze miałeś 2, nagle masz 20. Tak? Zaczynasz się gubić w życiu. Tak, o to chodzi. Jakby zasady, które budowałeś w swojej głowie przez długi czas, przyszedł jakiś typ i powiedział ci, że życie wygląda inaczej. Rób tak i nagle się sprawdza. Wiesz, to jest taki diametralny skok. I teraz ja dlatego wszystkich ludzi, których teraz mam obok siebie na projektach, to oni są rozliczani tylko procentowo. Ja mówię, słuchaj, cel, nie wiem, ile potrzebujesz, tyle zarobimy. Bo ja wiem, że możemy dojść bardzo daleko, ale dojdziemy tam, gdzie będziesz chciał. Okej, fair enough. Wiesz, bo to każdy ma jakiś ten swój framework zarządzania, tak? Ja uważam, że takie plemię bardzo podobnie myślących ludzi, z różnymi kompetencjami, ale podobnie myślących, to jest chyba taki najlepszy dla mnie framework. Czyli plemię to musi być małe. Małe. Tak. To jest 10 osób. Spoko. Zacytuję ciebie. Wdrażanie radykalnych zmian nigdy się nie uda, zwłaszcza jak idzie od prezesa. Tak. Oraz potrzebuję. W innych krajach jest inny ownership. Od pracowników oczekuje się, że będą wprowadzać zmianę. Jak się robi taką atmosferę, kulturę, która jest oparta właśnie o taki ownership i która sprawia, że pracownik usprawnia ci oddolnie firmę? Wychowuje się chyba. To znaczy, to co ja robię, to po prostu to idzie z wychowaniem. Mieliśmy eksperymenty, w których zatrudnialiśmy ludzi z zewnątrz i to nigdy nie zadziałało u nas. W sensie, że rozszerzaliście zespół tak, o ludzi z zewnątrz, tak? Ludzie, już mamy teraz osoby w IT to się robi, ludzie mogą tego nie rozumieć, że to się robi. I mamy osoby z zewnątrz, ale to jest już trochę inna dynamika pracy, inne rozumienie problemu. I jakby w momencie, w którym ktoś przychodzi do ciebie i nie ma tego podejścia problem solvera, tego wiesz, ownershipu, że ja wezmę na siebie ten problem i rozwiążę, to on będzie czekał. Będzie sfrizowany, zblokowany, bo będzie czekał na rozwiązanie problemu, aż ktoś coś za niego zrobi. I teraz jeśli myślisz jest coś takiego teoria wektorów zespołowych, to wyobraź sobie, że masz takie kuleczki pozlepiane i do każdej kulki jest przyczepiony wektor wewnętrzny, czyli ten, który ja czuję, wektor zewnętrzny, czyli ten, który otoczenie na mnie wywiera, żona, dzieci,
społeczeństwo, jest jeszcze wektor firmy. To teraz w momencie, w którym wektory wewnętrzne są rozjechane, nad zewnętrznymi nie masz kontroli, a wektor firmy też jest. Wiesz, to nawet będziesz miał sytuację, że 3 osoby idą w tym kierunku, jedna idzie w tym, to te 3 osoby będą szły wolniej w tym kierunku. One pójdą, ale będą szły wolniej. A najistotniejsze jest to, żeby, wiesz, nie było takich blokerów. I w momencie, w którym masz ekipę, która rozumie, w jaki sposób to działa. Tak? Ja wiem, że to jest takie bardzo wysokopoziomowe. Tak. Musielibyśmy zejść na konkretne przykłady. Dobra, dlatego nie zatrudniasz ludzi z dziećmi? Mamy ludzi z dziećmi. No, ale... Tak, to znaczy, wiesz... Ale patrzysz w ogóle przez ten pryzmat prywatnego życia? Ja ludzi? Nie płacę ludziom za ich czas. Okej. Tak, więc jakby jeśli on chce spędzać 6 godzin z dziećmi, a robota jest zrobiona, to niech tak robi. To nie mi narzucać to. Tak, to nie moją rolą. Więc wiesz, tutaj czy nie zatrudniam kobiet w ciąży. Ostatnio młody temat, zwalniam wszystkie. Nie wytnij tego na shorta jakiegoś, potem będzie przypał. W dobie, gdy ludzie mogą sobie pracować ze sztuczną inteligencją, ich wydajność przeskoczyła razy 4. Coś takiego, powiedzmy. Nie wiem, czy dokładnie takie liczby. No tak, no. Ja jestem w stanie ze sztuczną inteligencją wytworzyć i kwestie sesji brainstormingowych, i rozmów domenowych, i rozwiązań. Po prostu gdybym miał to robić sam, to ja bym nie był w tym miejscu. Więc ja widzę po sobie, że ja mam kilka razy więcej czasu, bo nie muszę wymyślać podstawowych rzeczy, tylko daję feedback. Bo łatwiej jest ocenić like, dislike, niż dać coś, dać wkład od siebie. I w momencie, w którym ta praca tak naprawdę przestaje być taką pracą, że na zasadzie muszę to zrobić sam, tylko ja muszę tak nastroić sztuczną inteligencję, żeby ona to zrobiła za mnie, to czas jest względny. Oczywiście można by było być takim prywaciarzem, jak robisz coś 4 razy szybciej, to jutro będziesz robił 4 razy więcej, tak? Ale to nie jest mój. Ja nie uważam, że to jest dobry kierunek. Praca zdalna czy praca z biura? Zdalna. Okej. Ostatnio widziałem bardzo dziwne kierunki ludzi, którzy mówią, że się tak nie da, że to ślepy zaułek i tak dalej. To jest tak, że u mnie działa. W ten sposób, tak? Ja nie wyobrażam sobie tego, żeby pracować w biurze i być ograniczony do kompetencji tylko z konkretnego regionu. Nie chcę tego, bo uważam, że to jest złe podejście dla mnie. Wolę, wiesz, w momencie, gdy miałbym sprzedawać na rynek UK, tak? I byłbym ograniczony tylko do tego, że mam biuro w Warszawie i tu muszę mieć handlowca, bo mam manię kontroli, musi być tutaj, tak? To on nie będzie miał takiego sukcesu jak ktoś, kto będzie tam lokalnie, będzie native'em, będzie znał lokalny rynek. To na pewno. To na 100%. No i tamten typek jest niekontrolowalny wtedy, tak? Wiesz, praca zdalna daje bardzo dużo oszczędności czasu. Wiesz, raz na jakiś czas pojadę sobie do centrum na jakieś spotkanie i ale jakbym miał to robić codziennie, to jest, wiesz, ja sobie posłucham podcastu, tak? Albo obejrzę jakieś wideo, posłucham raczej wideo w samochodzie, tak? Ale ja nie wyobrażam sobie siedzenia tam. Zresztą ja nie jestem w stanie wejść w klatkę skupienia poza swoim miejscem pracy. Więc nawet jak, nie wiem, mam spotkania w kampusie, to idę tam, zamykamy się na godzinę czy 2 godziny, przegadujemy jeden temat, ja wracam do domu pracować. A jak czasem podejmowałem próby siedzieć i pracować tam, to nie, ja nie mogę się skupić. Dla mnie jest za dużo ludzi, za dużo jakichś rozpraszaczy. Tutaj ktoś gada, tu ktoś odbiera telefon. Znam to totalnie. Też dzisiaj sobie nie wyobrażam, żeby siedzieć w jakimś chaosie i pracować. Bo to wiesz, zabija efektywność. Taką moją wewnętrzną. Ja bym się czuł źle. Tak.
Spoko. Chciałem pogadać jeszcze o takich rzeczach typu mikrodosing i tak dalej, bo ty jesteś takim trochę Odstrzelejcem. trochę takim, wiesz, przewodnikiem w tych kwestiach, bo ostatnio czytam na przykład newsletter Dan Koe pisze taki newsletter, który jest takim moim zdaniem jednym z benchmarków takich, jak dobrze pisać. I on o tym mówił, że dużo lepiej zaczął pisać, jak zaczął uprawiać mikrodosing i tak dalej. Co ty na to? I pytanie, jakbyś mógł laikowi mniej więcej objaśnić, jak to zrobić dobrze? To ja nie jestem dobrym źródłem tutaj, Okej. bo jakby badania ogólnie, psychodeliki mniej więcej działają na każdego inaczej. Mhm. Ciężko jest znaleźć taki, wiesz, u mnie było tak, to i u ciebie tak będzie, bo to nie jest tego typu substancje, tak? Okej. I w momencie, w którym tak jak gadaliśmy ostatnio, czyli nie mówmy o tym narkotyk, tylko mówmy o tym narzędzie. I teraz, jeśli to jest narzędzie poszerzenia percepcji, Mhm. to są pewne sytuacje w życiu, w którym potrzebujesz poszerzenia percepcji. Tak? Ja chciałbym lepiej pisać, lepiej jakieś abstrakcyjne tematy łapać i nie No wiem, tak, ale to trochę tego medytacja i typu tak dalej. narzędzie nie jest dla ciebie zero-jedynkowe. Czyli ty wchodząc w interakcję z takim narzędziem, Szkoda. nastawiając się na konkretny wynik, No. psujesz sobie wszystko. Okej, dobra. Bo to Czyli nie tam nie ma, to nie jest tak, że musisz cel sobie jakiś. Wiesz, może są jakieś substancje, które tak mają, tak? Jakby Mhm. w przypadku, nie wiem, niektórzy w grzybach tych psylocybinowych widzą ukojenie dla duszy. Niektórzy interakcje ze wszechświatem, a niektórzy po prostu redukcję ciśnienia takiego w głowie, wiesz, stresu. Mhm. I każdy ma coś swojego w tym przypadku. I takie zero-jedynkowe nastawianie się na to Boże, dlaczego nie dajesz mi złota? Tak, to tego typu jest po prostu kategoria rozumowania, tak? Okej, dobra. Przecież się modlę, tak? Ale sama kwestia narzędzi do poszerzenia percepcji, one działają w dobry sposób, ale ty nie wiesz, jaki dokładnie Ale jest to będzie nieprzewidywalne. rezultat. To znaczy, jeśli wiesz, na co się nastawić, to być może to uzyskasz, ale na przykład, nie wiem, jakbyś miał stosować mikrodosing grzybów, żeby czuć się spokojniejszy wewnętrznie, to nie jesteś w stanie tego jakoś sensownie skwantyfikować, bo to jest twoje wewnętrzne odczucie. Tak samo, co oznacza, że będziesz lepiej pisał. No właśnie. No dobra. Żeby mieć hipotezę, trzeba umieć ją skwantyfikować. Czyli No ale piszę wiesz, 3, będę pisał 5 razy w tygodniu. ale może być na przykład coś takiego, wiesz, sprawdzić sobie jakość, nie? Daję do 10 osób, które uważam, że są niezłymi recenzentami i daję im kolejny tekst. Ja trochę tak robię, nie? I dałoby się to zmierzyć, nie? I to są ramy tego twojego środowiska badawczego. Jeśli jesteś w stanie przeprowadzić obiektywnie takie badanie, to u ciebie działa. Ale to nie jest transferowalne na kogoś. Jakby rzeczy, które mi dały takie narzędzia, a rzeczy, które dały komuś innemu, to są zupełnie inne rzeczy. Ja na przykład w przypadku stosowania LSD w trybach mikrodosingowych, ja nie nastawiałem się na nic. Na takiej zasadzie, że po prostu sprawdźmy, co będzie. I w momencie, w którym jesteś w tym stanie, albo masz cykl, wiesz, dzień za dniem przez kilka dni, to istotne jest to, żeby ty nawet nie wiesz, w który sposób kropki ci się połączą. Tak? Nastawiając się na coś konkretnego, możesz tylko, wiesz, zepsuć sobie ten stan i jednocześnie mieć większą wewnętrzną frustrację, no bo jeśli to jest pewnego rodzaju narzędzie,
to większość z tych narzędzi psychodelicznych jest rodzajem nagłośni. I ono po prostu rozszerza ci dostrzeganie czegoś w środku, na zewnątrz, tak? Rodzajem zwielokrotnienia. Katalizator jakiś. Tak, można by było tak to nazwać. I teraz, jeśli ty wchodzisz w tego typu stan z potrzebą, chcę lepiej pisać i nie wychodzi ci przez pierwsze kilka dni, to kolejny stan może pogłębić ci to. Tak? Czyli wiesz, on po prostu, tak samo jak trochę wyjdziesz wyżej w takim stanie, to też możesz się zapaść. Więc wiesz, to są... Czyli to chodzi o to, że trochę bardziej ci otwiera zmysły i wtedy możesz wyłapać więcej rzeczy albo inaczej? Inaczej. To jest tak, że nie nastawiasz się na cokolwiek. Na zasadzie najważniejszy jest tak zwany ten set and setting, tak? Czyli sam musisz czuć się dobrze ze sobą i też musisz mieć bezpieczne otoczenie. I tak naprawdę nie wiesz, co się stanie. Wiesz, to jest takie bardzo miałkie, tak? Ale mówienie w kontekście będzie tak lub nie będzie tak bez jakichś badań jest po prostu błędne i w momencie, w którym wiemy, że konkretne substancje działają w przypadku stresu pourazowego albo konkretne substancje powodują, że da się skrócić terapię jakichś traum z dzieciństwa albo pewne substancje spowodują to, że rozwiążesz problem, który cię gryzie w środku, tak? To o ile możesz spróbować to w badaniach jakoś skwantyfikować, o tyle nastawianie się na konkretny rezultat nie jest dobre. Ja kilka razy próbowałem na takiej zasadzie, mam problem, chcę go rozwiązać, teraz nie widzę rozwiązania, no to hop. Nie. Tak sobie. Jedyne... Czyli to jest środek po co? Żeby po prostu rozszerzyć jaźń i zainspirować się w jakiś nieoczywisty sposób? Coś można by to tak zdefiniować? Wiesz co, czy nie? W momencie, w którym to jest, wiesz, to jest też takie na pograniczu energii, duchowości, tak, to wszystko gdzieś tam się miesza, tak? Jestem zero-jedynkowym komputerem w głowie, więc te rzeczy są dla mnie czasem trudno zrozumiałe, ale załóżmy, że jeśli wszechświat jest rodzajem ekosystemu, w którym podróżują informacje, to intencja, którą wysyłasz, jest tą informacją. Czyli intencją może być modlitwa. Chcę być zdrowy. Intencją może być chciałbym się zakochać. Chcę mieć lepszy dom. To są intencje, które wysyłasz. I teraz w momencie, w którym ta informacja do ciebie wraca, to ja jestem nauczony już tego, nie wiem, mój wszechświat tak działa, to jest moja perspektywa, że ta intencja, którą ja potrzebuję, ona nigdy nie wraca wtedy, kiedy ja tego potrzebuję, tylko w najmniej oczekiwanym momencie, ale czasem jak wróci, to się wypierdoli układankę. Tak? Więc wiesz, to jest sytuacja, w której... To tak jakby chciało się pobudzić, że będę kreatywny teraz w najbliższych 15 tak, minutach będę i teraz wpadnę na to. Trochę tak nie działa, tak? Raczej poszerzenie kreatywności w przypadku, nie wiem, stosowania mikrodosingu LSD, ono będzie. Tak? Bo po prostu, wiesz, twój mózg jest cały świeci, tam się budują nowe połączenia, więc jakby będziesz widzieć nieoczywiste kropki, których nie widziałeś przed. Tylko to nie jest na takiej zasadzie, że ty chcesz zbudować drogę, więc tym zbudujesz ją szybciej, tylko ty po prostu pozwalasz sobie na to, żeby poszerzyć jakby swoją percepcję, swoje możliwości, ale może się okazać, że droga, którą chciałeś zbudować, to nie jest zupełnie to, co chciałeś, tak? Albo wszechświat ci powiedział, że idziesz w ogóle w złym kierunku. Ja na przykład teraz miałem takie doświadczenie na grzybach, że to będzie, wiesz, z tymi wszystkimi wizualizacjami w głowie, to tego się nie da opisać, to po prostu trzeba spróbować sobie doświadczyć, tak? Ale miałem takie bardzo stresujące, to było jakiś czas temu już, bardzo stresujący okres i grzyby mi powiedziały, że będzie dobrze.
nie umiem tego inaczej wyjaśnić, ale od tamtej pory już było dobrze. Wszystko, wszechświat jakby, wiesz, ta informacja, którą powiedzmy ja odebrałem dzięki temu wspomaganiu, bo wszechświat wysłał mi intencję, że Przemek będzie dobrze, ja to odebrałem dzięki grzybom i było dobrze. Wiesz, to jest absurdalne, tak? Jakby nie da się tego usztywnić w żaden sposób, tak? Czuję. Ale wiesz, dużo osób na różnego typu substancjach, oni zmieniają się nie w trakcie stosowania substancji, tylko po. Czyli im to zostaje. Tak? Niektórym zostają złe rzeczy, ale niektórym zostają te dobre. I w przypadku poszerzenia percepcji, właśnie w przypadku stosowania mikrodosingu, czy kwestie odporności emocjonalnej, czy rozumienia, tak jak masz to MDMA też, no to zrób sobie sesję z żoną na MDMA i zobaczysz, jaka później będzie linia komunikacji między wami, tak? Wiesz, to są tego typu rzeczy, że to nie jest tak, że ja ci dam checklistę, instrukcję i po prostu jedziesz, tak? Ale nie wiesz, co to może ci przynieść, tak? I też nastawianie się na konkretny rezultat trochę nie jest dobrym frameworkiem tutaj. Bo to jest na takiej zasadzie, znasz ten mem I'm going to the adventure z Hobbitem, z Bilbo Bagginsem. Tak. To jest dokładnie taki feeling. Takie musisz mieć nastawienie tam, tak? I'm going to the adventure. I nie wiem, czy dzisiaj będę miał czas na myślenie, na spacer, a może pójdę, pogadam z ludźmi. Pozwól temu działać. Rozumiem. Tak? Czyli to trzeba puścić i zobaczyć. Dobra. Puścić, wiesz, możesz to sobie kontrolować i tyle, tak? Ale w pewnych granicach. Możesz się zaskoczyć rezultatem. Wiesz? Różnica tego, z czym wchodzisz, a z czym wyjdziesz. Mi to trochę utkwiło, jak ty mówiłeś, że to jest właśnie takie stałe, że podczas tego dostajesz jakiegoś skilla dodatkowego, tak na dobrą sprawę, jakąś perspektywę i sposób myślenia, którego nie miałeś wcześniej. Głębię myślenia. To znaczy w przypadku kwasu to zostaje głębia myślenia, czyli na zasadzie to, co ja doświadczyłem, to w przypadku na przykład MDMA to jest taka wbudowana empatia. Po prostu rozumiesz, że druga osoba ma problemy, ma jakiś bagaż doświadczeń. Masz tą możliwość zrozumienia. Tak? W przypadku grzybów, to najistotniejsza rzecz to takie utwierdzenie się w sobie. W zasadzie to, co robisz, idziesz dobrą ścieżką. Tak? Jesteś na odpowiedniej drodze. Doszedłeś bardzo daleko. Takie wiesz, jakby ktoś ci stał z tyłu i klepał cię po plecach, chwaląc, tak? To w przypadku kwasu, to sytuacja jest taka, mapa jest taka duża, po co ja siedzę w tym miejscu? Tak? Jakby to Minecraft i jedziemy w tamtą stronę, tak? Trochę tak. Trochę takie rzeczy ze mną zostały, tak? Relacja z żoną, którą właśnie jakby mieliśmy okazję zrobić sobie taką sesję, nawet kilka, to ona teraz nie ma barier. To nie jest tak, że wiesz, kwestia ja ci coś powiem złego albo ci nie powiem, bo ty się obrazisz. Nie, po prostu walisz prosto z mostu i wiesz, że druga strona dobra, zjebałem, mogłem tak nie robić, tak? Jakby po prostu bardzo otwarta, bardzo szczera, dosłownie bez barier, tak? I właśnie czujesz, że to właśnie przez takie sesje? Tak. Ja gdyby była terapia dla par, to kwestia przyswojenia MDMA i 2-3 sesji, żeby sobie pogadać, większość problemów bo to stan jest taki, pewnie dla tych, którzy stosowali to jakby będzie wiadomo, ale stan jest taki, że my dostaliśmy takie zalecenia od znajomego szamana, tak? I my trochę pierwsze pogadaliśmy na temat tych zaleceń, a potem zrobiliśmy wideokole z nim na przykład? Z szamanem. Zbiliśmy piątkę, dostaliśmy informację i tyle, że to zabrzmi głupio i dziecinnie. Jedna osoba siedzi na kanapie i nic nie mówi, może podnieść rękę i wtedy druga strona, jeśli ma
flow, to możesz się zdecydować odnośnie przerwania, ale na środku pokoju była postawiona świeczka i to była świeczka, jak ktoś chodził wokół tej świeczki, to wtedy mógł mówić, a druga strona tylko słuchała. Mogła podnieść rękę. I to wiesz, to kwestia wyprania wszystkich brudów, jakichś dziwnych jazd, jakichś błędnych rzeczy, które wiesz, kiedyś zrobiłeś, były złe, teraz przyznajesz się do tego, że były złe, jakichś bagażów doświadczeń z rodziny. Po prostu wiesz, wszystko zostało wyprane, rzucone to w powietrze, druga strona siedzi i po prostu tylko słucha. Ona akceptuje to nie ma oceniania. To jest po prostu taki jesteś, to cię doświadczyło, tak? Teraz będziesz, jakby wiesz, teraz się lepiej rozumiemy. Więc jakbyśmy mieli patrzeć na, nie wiem, są dwie osoby i one są połączone jakimiś kilkoma nitkami. Pasję mają tą samą, albo lubią spaghetti, tak, cokolwiek. No to ja z żoną mam kilka po prostu takich fundamentów, które już tak są ze sobą silnie powiązane, że żadna z nas nie myśli w kontekście czegoś innego. Po prostu ta relacja już się tak zbudowała, że ja nie mam potrzeby, wiesz, chodzić, oglądać się ze spotyczkami, bo nie mam tak. Ona też nie ma tego. I teraz być może kiedyś to się odmieni, ale my już mamy framework sprawdzony, w jaki sposób czyścić toksyczną warstwę tej relacji. I jak znowu nam się nagromadzi i będzie potrzeba, to znowu to zrobimy. Zajebiste. Czyli tak? Polecałbyś każdemu. W przypadku, jak wchodzimy w nowy związek, to zawsze, tak? Bo to po prostu pokazuje ci, że ty to powiedziałeś, twój mózg zrozumiał, że ty to powiedziałeś, a druga strona po prostu to zaakceptowała. Bo ludzie mówiąc sobie... Czuję, że ma to wartość terapeutyczną, totalną. Tak. Wiesz, ludzie po prostu boją się oceny. Że jak ja ci teraz coś powiem, to ty będziesz o mnie źle myślał, tak? Nawet jak tak nie jest. No ale w momencie, w którym musisz być, to znaczy chcesz być z drugą osobą, chcesz patrzeć na nią jak na, nie wiem, miłość twojego życia, czy drugą połówkę, bratnią duszę, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, to głównym zadaniem jest budowanie relacji, takie aktywne budowanie tej relacji. I w przypadku, gdy masz jakiś wzmacniacz w formie narzędzia, to dlaczego nie? Wiesz, to nie jest na pewno droga dla każdego. Jasne. Tak? Tak. No, zwłaszcza w naszym państwie tak. ciekawym, ale czuję ogromną wartość terapeutyczną, jak to wylistowałeś, no bo rzeczywiście to tak powinno wyglądać nawet bez wspomagaczy. Tak? Więc zajebista rzecz. Ale wiesz, w momencie, w którym masz taki wspomagacz, to oczywiście sprawdzony, jakościowy i tak dalej, to jest trudne, żeby znaleźć coś odpowiedniego, tak? Ale w momencie, gdy masz taki wspomagacz, to umiejętność doprowadzenia siebie do stanu, w którym druga strona rozumie cię tak, jak ty chcesz zostać zrozumiany, to ludzie bez żadnych wspomagaczy nie potrafią tak zrobić. Tak. Tam zawsze jest jakiś z tyłu, jakaś szpilka, on to mówi, bo to on jest taki zły, albo ona jest taka okropna. Tak. Po co? Ja na przykład zupełnie nie rozumiałem wcześniej, dlaczego moja żona chce być taką boginią ogniska domowego. To teraz wiem. Ona to słyszy u siebie w środku i ja nie mam potrzeby tego kwestionować. I wcześniej mnie to denerwowało, że wiesz, jak to będę miał żonę, która nie ma pasji? Nie pracuje. Za czym ja z nią będę gadał w ogóle? No nie. To zrozumienie tego było najcenniejszą rzeczą. Ja nie jestem terapeutą związków, tak? Więc dzielę się własnym doświadczeniem tutaj, tak? Ale samo zrozumienie tego, że druga osoba ma inne priorytety, inaczej myśli, potrzebuje trochę innych stymulantów, tak? Ma inny cel w życiu, a tobie to zostaje tylko zaakceptować. Nie możesz się z tym kłócić. Wiesz, ja jestem mega bałaganiarzem. I moja żona za każdym razem, weź to. Tak, weź to posprzątaj. Tak, no dobrze, no posprzątam, tak, w swoim czasie. Tak, albo buty weź odłóż.
No i wiesz, w momencie, gdyby nie było tego, że ja jej powiedziałem, że dla mnie w ogóle porządek nie jest naturalnym stanem rzeczy. Mój mózg nie rozumie tego. Dlaczego rzeczy mają miejsce? Dlaczego akurat tutaj? Tak, jakby nie zastanawiam się nad tym. Po prostu jest wolne miejsce, odkładam szklankę, idę robić ciekawsze rzeczy. Ale wiesz, ona nie rozumiała tego, potrzebowała to zrozumieć i dlatego teraz jest tak cierpliwa i wyrozumiała. Wiesz, na pewno jej się czasem przelewa, ale to czasem rzuci we mnie jakimś butem, ale to doceniam bardzo, tak, doceniam. Więc wiesz, w przypadku takiego, wiesz, skilla przedsiębiorczego i łączenia kropek, no to jakby dwa narzędzia, tak? W przypadku LSD to jest kwestia właśnie poszerzania planszy, tak ja to widzę, a w przypadku grzybów to jest kwestia uspokojenia siebie. Na takiej zasadzie układania tego wewnątrz, tak? Bo wiesz, możesz czuć się popękany w środku, ich niepełny, tak? Ale to jest tylko twoje wrażenie w środku. Tak? To się da skleić i to całkiem nieźle się goi. Zajebiste. Przemku, kurczę. Kończymy już, co? No. Ile gadamy? Prawie 7 godzin. W sensie, no 6,5. No. Jeszcze jest jasno, nie? Ale tak. No. Dobra, to zrobimy tylko 2 odcinki. Tak wszyscy mówią. Dobra, przestrzeń dla ciebie. Możesz coś zareklamować tradycyjnie, żeby albo posłać jakąś dobrą myśl, albo zrobić co chcesz. W sensie zmień sobie ten format jak chcesz. I potem jeszcze mam jedno pytanie do ciebie. Ale czas start. Dobra. Rób co chcesz teraz. W sensie spróbuj ubić jakiś coś zarób, nie? Coś zarób. Jak już siedziałeś tutaj 6 godzin, to coś zarób. Okej, to ja nie chcę nic zarobić, ale życzę każdemu tego, żeby znalazł swoje miejsce i przestał gonić. Bo jednak wyjście z tego pędu dla mnie było, to znaczy oczywiście był kryzys, trzeba było go doświadczyć, ale w momencie, gdy to zostało już doświadczone i tego się nie da zmienić, to bardzo istotne jest to, żeby zrozumieć, że być może to miejsce, w którym jesteś, jest dla ciebie okej. Tak? Jak ktoś będzie chciał pogadać na temat technologii, czy na temat jakichś innych rzeczy, to też można do mnie pisać na LinkedInie. Albo terapii par. Terapii par, tak. Numer do szamana. To nie dam żadnego. Ale trzeba by z tego zrobić jakąś usługę, nie? Bo tylko nie wiem, jak to, kurczę, ja w ogóle kiedyś wpadłem na dziwny pomysł. No. Jakby. To jest... To nie sugeruje tego. Jakby. Wszystkie networki są mniej więcej takie same. A gdyby zrobić Swingers Club dla przedsiębiorców? Okej, dobra. Taki powolony pomysł. Tak? Nie śmieję się oczywiście. No, ale nie mam nic ciekawego. Ale jakby wiesz, jakby zrobić powyżej 20 baniek obrotu tylko... Widzisz, ale to jest kwestia tego poszerzania planszy, tak? Łączysz kropki, które nie są zbytnio powiązane ze sobą, tak? To tak, to na pewno życzę ludziom, żeby sobie znaleźli to, co tam szukają, bo jednak ja jestem bardzo zadowolony z tego, że tamten biznes upadł i mam okazję poukładać to sobie nowo już w 100% na własnych zasadach i już wyzbyłem się tej potrzeby bycia jakiś. Jestem po prostu sobą. Zajebiste. Czy to pytanie mi wchodziło po głowie? Czy czujesz, że przez to, że położyłeś ten konkretny biznes, to właśnie przekroczyłeś tą granicę, którą musiałeś przekroczyć, żeby wiedzieć, dobra, to tego tak nie chcę robić. I myślę, teraz że tak. właśnie myślę, powiedziałeś o tych swoich zasadach. Musiał być po prostu ten dramat, tak, który wtedy był bardzo silnym sygnałem, że już nie chcę tego. Już kolejny biznes, kolejny wielki, no nie, to trochę nie o to chodzi. Kumam. Dobra, mamy pytanie od naszego innego gościa. Nie powiem ci kogo, ale zaraz zobaczysz. Wy nie będziecie wiedzieć.
Takie FOMO. I mało tego, tylko ci, co są zapisani do newslettera, usłyszą w ogóle odpowiedź na to pytanie, bo pytanie pewnie usłyszą, bo Hubert pewnie to tak zmontuje, jak znam życie, żeby większe FOMO w was wywołać. Jaka jest twoja największa przewaga pozwalająca ci osiągnąć więcej niż inni? Możesz sobie to... Bo jeszcze tam jest w nawiasie. Okej. To jest niezłe pytanie. No. Tak zaznaczę tylko, jedno z lepszych od gości. Ja myślę, że moja... Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym ci się odwdzięczyć. To, co usłyszałeś przed chwilą, to wycinek jednego z zakulisowych nagrań. Czasem się zdarza, że jest ich kilka, czasem mnóstwo, czasem nie ma ich w ogóle, bo przeważnie rozmawiam z ultra zajętymi ludźmi. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści. Te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego twojej uwagi, podzielę się tym z tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od ciebie dostać. Jestem twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.